Young Frenchie, 808. Dzień dobry drodzy Państwo, witam serdecznie z Bydgoszczy, Krzysztof Wiśniewski, ratownik medyczny, pielęgniarz, ale również kierownik działu organizacji usług medycznych i szkoleń Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy. Witam dzisiaj Państwa z mojego biura. Niestety nie mogę być z Państwem na żywo dzisiaj, ale Jacek dał mi odrobinę przestrzeni, żeby nagrać się, więc bardzo chętnie to robię. Drodzy Państwo, poruszacie dzisiaj niezmiernie bardzo ważny temat, interesujący temat, wzbudzający wiele emocji, czyli motocyklowe jednostki ratownictwa medycznego. No, jest wielu zwolenników, ale też zdarzają się przeciwnicy tego projektu. Drodzy Państwo, no, motocykle jeżdżą w Polsce już od wielu lat. Wiem, że dzisiaj będą przedstawiciele dysponentów ratownictwa medycznego właśnie z tych miast, gdzie motocykle od wielu lat jeżdżą i gdzie funkcjonują. Również dzisiaj jest przedstawiciel Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Bydgoszczy z Państwem, Bartosz Wiśniewski. Serdecznie Cię pozdrawiam. Bartek, trzymaj się tam. Drodzy Państwo, chyba wszyscy się zgodzimy, że ratownictwo medyczne motocyklowe to bardzo ważny element ratownictwa właśnie w Polsce i nie tylko. Tutaj walczymy o czas. Ratownictwo medyczne to czas. Ten motocykl ratunkowy, drodzy Państwo, daje nam ten czas, co najważniejsze, daje ten czas pacjentowi. Wiecie dobrze, pełniąc dyżury w zespole ratownictwa medycznego, że dzisiaj, w dzisiejszych realiach dotarcie do pacjenta, mimo że jedziemy w kodzie pieszym z użyciem sygnalizacji świetlnej, z użyciem sygnalizacji dźwiękowej, jest utrudniony. Irracjonalne zachowania kierowców, hamowania na zakrętach, bezpośrednio przed ambulansem, na wzniesieniach, tam gdzie nie możemy wyprzedzić. Korki uliczne w dużych aglomeracjach właśnie, chociażby takie jak Bydgoszcz, a jak dojedziemy, no to napotykamy znowu na te ogrodzone osiedla, na szlabany, na donice, na podbijane wszędzie słupy metalowe, na głazy. Wszystko to, żeby oddzielić się od innych, ale też od służb ratunkowych. O tym spółdzielnie mieszkaniowe nie pamiętają, że stawiając te wszystkie płoty i przeszkody, brakuje tylko gorącej smoły i ostrych palów. Że odgradzają się właśnie od służb ratunkowych, od służb ratowniczych, bo również od straży pożarnej i policji. I my często apelujemy tutaj w Bydgoszczy o to, żeby tego nie robić, ale niestety to jest dzisiaj już trend, oddzielać się, odgradzać od wszystkich. Ale tak jak wspomniałem, również od służb ratunkowych, więc tutaj jest duża rola motocykla ratunkowego, który potrafi ominąć korki uliczne, potrafi ominąć te głazy, te słupy, te donice, pojechać trawnikiem, wąskim chodnikiem i tak dalej, i dotrzeć jak najbliżej miejsca zdarzenia. A wiecie dobrze Państwo, tak jak wspomniałem, ratownictwo medyczne to czas. My musimy szybko dotrzeć do pacjenta, szybko wdrożyć medyczne czynności ratunkowe, żeby ten pacjent miał szansę na przeżycie, a co najważniejsze, żeby wyszedł ze szpitala bez ubytków neurologicznych albo z minimalnymi ubytkami neurologicznymi. I to jest nasz cel tak naprawdę wszystkich. Drodzy Państwo, no, motocyklowe ratownictwo medyczne w Polsce jest znane od wielu lat.
W Bydgoszczy motocykl zaczął funkcjonować w 2016 roku. Najpierw jako jednostka wspomagająca system Państwowego Ratownictwa Medycznego, jako Polskie Towarzystwo Ratunkowe. Potem podpisaliśmy umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na dodatkowego członka zespołu ratownictwa medycznego, tego czterokołowego, oddelegowanego właśnie na motocykl ratunkowy. Bardzo prężnie działający motocykl Bydgoszczy. Niestety COVID, a potem bardzo tragiczne zdarzenie u nas w Bydgoszczy. Śmierć naszego przyjaciela, wyśmienitego ratownika medycznego, wykładowcy akademickiego Grzegorza Piórkowskiego spowodowała, że ten projekt u nas się mocno wygasił i wyhamował. Grzegorz Piórkowski w październiku 2020 roku miał tak naprawdę jeden z ostatnich dyżurów w danym sezonie, w tym sezonie, no bo to był już październik. Jechał do pacjenta w stanie zagrożenia zdrowotnego, zderzył się z samochodem osobowym, który nagle wyjechał przed motocykl ratunkowy. Do Grzesia na miejsce wyjechał zespół ratownictwa medycznego z podstacji, gdzie on również dyżurował, jego przyjaciele. Został przewieziony do szpitalnego oddziału ratunkowego, resuscytowany przez personel szpitala. Niestety nie udało się uzyskać spontanicznego krążenia i Grzesiu zmarł. Bardzo tragiczne zdarzenie. Wstrząsnęło nami wszystkimi tutaj w Bydgoszczy, ale myślę, że i też całym światem ratowniczym, szczególnie tą częścią, która właśnie pełni dyżury na motocyklach ratunkowych. W 2021 roku, na początku tego roku, w lutym, kupiliśmy wtedy pierwszy u nas kontenerowy ambulans ratunkowy w zabudowie kontenerowej. W tej chwili już mamy kilka takich ambulansów w zabudowie kontenerowej. Taki mamy trend u nas w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy. No wtedy w tym 2021 roku kupiliśmy ambulans i wpadliśmy na taki pomysł, żeby patronem tego ambulansu był właśnie Grzegorz Piórkowski. Rozmawialiśmy z rodziną, z narzeczoną Grzesia Piórkowskiego, czy możemy umieścić wizerunek Grzesia na bokach ambulansu, jego imię, nazwisko. Dostaliśmy zgodę, pisemną zgodę, więc ten projekt wszedł w życie i dzisiaj ambulans jeździ z wizerunkiem właśnie Grzesia Piórkowskiego. To jest taki hołd oddany właśnie Grzesiowi. Zawsze jest już z nami i pełni permanentny dyżur. Codziennie widzimy ten ambulans jeżdżący po ulicy Bydgoszczy. Ale tak jak wspomniałem, bardzo przykre, bardzo tragiczne i wstrząsające wydarzenie, które no, pamiętamy do dzisiaj. Oby nigdy się już taki wypadek nie zdarzył. Po tym zdarzeniu kupiliśmy również poduszki, kamizelki, tak naprawdę kamizelki powietrzne dla motocyklistów, żeby właśnie chronić ich przy takim zdarzeniu. Myślę, że to jest dobry trend i właśnie być może ta dyskusja też pójdzie w tą stronę, żeby pamiętać o tym, żeby był to obowiązek, jeżeli wejdzie ten motocykl ratunkowy, a wchodzi z nowelizacją ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym w życie. Drodzy Państwo, żeby nie przedłużać, życzę owocnych obrad, owocnego programu, bo myślę, że tutaj będą i pytania, i odpowiedzi, i dyskusje, i tak jak wspomniałem, będą zwolennicy i przeciwnicy tego projektu. Mam nadzieję, że z tego programu wyciągniemy pewne rzeczy, które będziemy mogli przesłać chociażby do Ministerstwa Zdrowia, nasze pomysły, nasze spostrzeżenia, jak powinien ten motocykl ratunkowy być może wyglądać, być może jak powinien być wyposażony, jak powinny wyglądać uniformy, odzież takiego ratownika medycznego, czy też medyka na motocyklu ratunkowym, jak go wpiąć w system SWD, czy to ma być tablet, czy telefon. Jest wiele pytań, wiele niewiadomych. Fajnie, gdyby udało nam się to na te wszystkie pytania odpowiedzieć. Więc życzę dobrego programu. Myślę, że to będzie dobry program. Ja sobie go odtworzę po powrocie do Bydgoszczy, bo dzisiaj jestem już na wyjeździe służbowym i inne obowiązki niestety nie pozwalają, tak jak wspomniałem, uczestniczyć mi w tym programie na żywo. Serdecznie Was pozdrawiam. Dziękuję, że gościliście w moim biurze. Jak ktoś będzie w Bydgoszczy, drzwi są zawsze otwarte. Serdecznie zapraszam. Gdyby były pytania, to Jacek na pewno gdzieś tutaj umieści jakiś kontakt do mnie. Wszystkiego dobrego. Trzymam kciuki za dobry i owocny program i do zobaczenia
szczególnie motocyklistów. Do zobaczenia. Serdecznie pozdrawiam motocyklistów i do zobaczenia na ulicach w Polsce. Uważajcie na siebie, kierowcy, proszę o patrzenie w lusterka, bo motocykl jest blisko. Serdecznie Was pozdrawiam i cóż, do zobaczenia. Ratujcie ludzkie życie i zdrowie. Cześć. Dobry wieczór Państwu. Mamy dzisiaj 25 kwietnia 2025 roku. Ja nazywam się Jacek Borowiak, a Państwo oglądacie i słuchacie 109 odcinek Nordistiget Entelife. Kłaniam się nisko wszystkim Państwu, widzom i słuchaczom, sympatykom i obserwującym nasze media społecznościowe na Facebooku, na Instagramie. Jesteście Państwo z nami również na LinkedInie i obserwujecie profil również na YouTube. Właśnie na Facebooku, na YouTubie i na LinkedInie relacja z dzisiejszej audycji na żywo odbywać się będzie. Chciałbym Państwu bardzo podziękować. Blisko ponad 400 osób dołożyło starań, żeby zareagować na to wydarzenie, które dzisiaj dla Państwa przygotowaliśmy. Rozpoczęło się ono trochę inaczej niż zwykle, ale też okazja ku temu jest szczególna, ale o tym też za moment. Chciałbym podziękować wszystkim tym osobom, które dzisiaj pomogły na przygotowaniu tej audycji. Audycja przygotowana została przy współpracy z Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy. Szczególne podziękowania właśnie dla Krzysztofa, którego słowa wybrzmiały dla Państwa przede mną. Bardzo dziękuję pani Jagodzie Nowak, która jest wydawczynią dzisiejszej audycji Entelife. Jagoda dołożyła wszelkich starań, żebyśmy się dzisiaj tutaj spotkali, żeby ten content na Facebooku do Państwa trafił i ta dyskusja, która obrodziła wiele wątków, zdjęć, plików, linków, zostały tam zamieszczone i Jagoda zadbała o to, żeby ten przekaz dla Państwa poszedł dalej. Chciałbym też podziękować gościom, których za chwilkę zaraz zobaczycie, którym przewodzi dzisiaj w takim dobrym tego słowa znaczeniu Michał Słomian, z którym troszkę wspólnie poorganizowaliśmy dzisiaj to wydarzenie. Tak naprawdę motocyklowe zespoły ratownicze, motoambulans w medycynie przedszpitalnej chodził nam już po głowie dosyć dawno, już dosyć długo. Chcieliśmy ten odcinek zrealizować wcześniej. Coś się zawsze jednak działo, coś było jednak na rzeczy, że to się wszystko odsuwało. Teraz fantastyczna okazja. Michał zebrał świetną ekipę ratowników medycznych, którzy dzisiaj podzielą się z Państwem swoimi doświadczeniami. Opowiemy dosłownie odrobinę o tym, jak to wszystko wyglądało wcześniej, powiemy, jaki jest stan dzisiejszy, jak to wygląda na dzisiaj i powiemy o tym wszystkim, co i jak powinno się układać w jedną całość, żebyśmy, drodzy widzowie, drodzy słuchacze, za moment, za chwilę, po podpisaniu ustawy przez pana prezydenta mogli już funkcjonować w prawidłowy i taki realny sposób. A właśnie na bazie doświadczeń naszych kolegów i koleżanek, wszystkich tych osób, które dołożyły wszelkich starań, żeby motoambulans w Polsce zaistniał, będzie to możliwe. I tutaj właśnie, w tym miejscu chciałbym podziękować wielu set, może nawet tysiącom osób w Polsce, w całym kraju, we wszystkich miejscach, gdzie podwaliny do motoambulansy powstawały. Osoby prywatne, instytucje, fundacje, stowarzyszenia, zgromadzenia wszelakiej maści. Nie chciałbym wymieniać tutaj wszystkich, bo jest was, drodzy Państwo, zbyt wiele, ale każdy z was, który dla motoambulansu w Polsce zrobił coś niewielkiego, ale zawsze do pchnięcia tego procesu, kłaniam się nisko i bardzo wam za to dziękuję. Odezwijcie się w komentarzach, napiszcie za moment, że jesteście, podzielcie się swoimi informacjami na naszym Facebooku, macie pewnie swoje nagrania, swoje przemyślenia, może też rady, porady, co robić, czego nie robić w przyszłości. Drodzy Państwo, poszczególnych gości będziemy zapowiadać dosłownie po każdym wejściu, przed każdym wejściem, przepraszam bardzo. Zaczniemy jednak od Michała Słomiana, który jest w kolejce jako pierwszy.
Michał Słomian, ratownik medyczny od 2002 roku, obecnie pracuje jako członek załogi HEMS, Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, filia Katowice. Michał jest również ratownikiem motoambulansu Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach. Nasz gość jest instruktorem medycznym LPR-u oraz jest instruktorem kursów BLS, AED, ALS, EPLS i ITLS. Obecnie również student Śląskiego Uniwersytetu Medycznego kierunku ratownictwo medyczne drugiego stopnia. Brawo za studenta, trzymamy kciuki. Doświadczenia zawodowe zdobywał pracując w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Dziecięcym Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka oraz również zdobywał swoje doświadczenia w karetce N, a dzisiaj, drodzy Państwo, drodzy widzowie, drodzy słuchacze, na antenie NT Live po raz pierwszy, chociaż nieraz żeśmy z Michała spotykali w trakcie wydarzeń i różnych konferencji. Dzisiaj w końcu się doczekaliśmy. Michał Słomian w NT Live. Zapraszam, dobry wieczór. Witam serdecznie, dobry wieczór, witam wszystkich. Cześć Jacku, tutaj już oficjalnie dziękuję za tak fajne wprowadzenie. Trochę się tego nazbierało przez te lata, doświadczenie się zdobywa, ale jak widać człowiek ciągle się uczy. Wspaniale, imponujesz mi za każdym razem. Ostatnio pamiętam, jak widzieliśmy się gdzieś w Polsce, opowiadałeś, dzieliłeś się swoimi doświadczeniami, ktoś cię zapytał, kurczę Michał, co tu zrobić, żeby być w przyszłości takim mocnym medykiem jak ty? A ty powiedziałeś wprost, po prostu się uczyć, być cierpliwym, być pokornym i się uczyć nieustannie. Chylę czoła, że drugi stopień studiów sobie wziąłeś jako kolejny swój cel. Mam nadzieję, że piórnik spakowany, zeszyty popodpisywane i tornister już spakowany również. Oczywiście, no w tej chwili to tablet i odpowiedni pen i mamy wszystko, nie? Się przydaje. Michał, zanim pozwolę dojść Tobie do głosu, pozdrawiamy wszystkich widzów, wszystkich słuchaczy, drodzy widzowie. Gdzie jesteście? Napiszcie dzisiaj koniecznie w komentarzach z hashtagiem NTLive. Będzie nam bardzo miło. Dzisiejsza audycja, mam nadzieję, będzie obfitować właśnie w przemyślenia, informacje od Państwa. Za moment te wszystkie osoby się będą pojawiały na naszym ekranie, a ja Michała bardzo proszę, żebyś nam powiedział, drogi kolego, gdzie nas dzisiaj ugościłeś i skąd do nas dzisiaj będziesz mówił? No, zostałem podpisany jako Katowice i rzeczywiście to jest mocno związane z tym miastem zawodowo, natomiast prywatnie mieszkam niedaleko w Tychach. Tychy słyną z bardzo dobrego browaru, tak więc tutaj polecam, więc mam okazję posiedzieć w domu i przywitać Was tutaj wszystkich. Drodzy Państwo, ja potwierdzam, Michał, kiedy byłem w Polsce, zaprosił mnie do bardzo wyjątkowego miejsca, gdzie można było od razu z takiego magicznego nalewaka spróbować napoju, który Tychy słyną bardzo i dziękuję Tobie raz jeszcze za gościnę, zarówno tam, ale dziękuję też za to, że przy współpracy z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym miałem okazję odwiedzić Waszą bazę. To było bardzo ciekawe doświadczenie i Twój podpis, jak wiesz, jest na naszym banerze. Jestem dumny z tego, że też tam miałem okazję się podpisać. Fajnie. Michale drogi, powiedz mi, no właśnie, nie brakuje Ci czasu na to wszystko? Bo tak, praca, LPR, motoambulans, później szkoła, później kursy, masz wiele pasji, o pewnych może będziesz chciał później opowiadać, no ale też rodzina. Jak to wszystko pogodzić, jak to wszystko połączyć, żeby robić takie fajne rzeczy? No też czasami się dziwię, jak to wszystko się udaje zrobić. Kalendarz Google w tym mocno pomaga. Gdzieś tam w miarę dobrze wszystko to poukładane. Rodzina jeszcze to wszystko toleruje. Natomiast to, co najważniejsze, prawie wszystkie noce jestem w domu, tak więc tutaj kończę dyżur 19, 20, czy też jakieś szkolenia, tak więc wieczorem jestem w domu, jest czas, żeby usiąść i z rodziną porozmawiać, tak więc myślę, że to brak nocek w tej chwili jest największym takim sprzyjającym do tego elementem, żeby to wszystko poukładać. Aha, to dlatego nie chcesz na dobowych stacjach HEMS-u brać dyżurów. A, już wszystko jasne. To już nie tak do końca, ale nie poruszajmy tutaj tych takich tematów. Pozwól, że za pośrednictwem dzisiejszej rozmowy z Tobą w tych wątkach kilku LPR-owskich chciałbym pozdrowić wszystkich pracowników Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na czele z panem dyrektorem, z panem doktorem Marcinem Górskim,
panią rzecznik prasową Justyną Sochacką. Bardzo fajnie, że jesteście. Dziękuję za dotychczasową współpracę i mam nadzieję, że może nas słuchacie dzisiaj. Na pewno słuchają. Jak Słomian mówi na antenie NT Live, to mam nadzieję, że słuchają. Tak, Michał, też taką nadzieję, pozdrawiam wszystkich. Michał, powiedz mi, jak to jest? Zabrzmi to bardzo, może niekoniecznie ładnie. Jak to jest patrzeć na ten system z góry, przenośnie i dosłownie? Jakbyś popatrzył na motoambulans z perspektywy właśnie tej wysokości? Czy masz jakieś swoje własne przemyślenia jako medyk latający, a nie tylko jeżdżący na motocyklu? Jak ty byś mógł to skomentować? Znaczy, miałem okazję współpracować tak bardzo z drugiej strony, czyli jako motoambulans spotkałem się ze śmigłowcem i super sprawa, gdzie było nagle 2 ratowników, którzy znają sprzęt, znają się na robocie, to jest bardzo fajnie. Tutaj w Katowicach mamy bardzo fajną ekipę, którą też pozdrawiam, staram się też trochę ich szkolić, bo za każdym razem jak jest jakieś szkolenie, ktoś ma dyżur, to wpada poćwiczyć na fantomach, tak więc ta dobra współpraca, znamy się na co dzień. W sytuacji, kiedy przyjeżdżamy do jednego zdarzenia, naprawdę super się pracuje. Michał, a czy ty jako medyk pracujący na pokładach statków powietrznych, lotniczego pogotowia ratunkowego, pracując w jednej z bazie HEMS-u, czy masz jakieś konkretne wskazówki? Może chciałbyś się podzielić, co jest bardzo ważne z punktu widzenia współpracy między właśnie wami a zespołami szybkiego reagowania, motoambulansem, który już za moment będziesz też mówił o ustawie, wchodzi w życie? Przede wszystkim komunikacja, bo bez tego nie jesteśmy w stanie iść dalej. W lotnictwie to działa super, staram się to wszystko przemycić do ratownictwa. No i w momencie, kiedy spotykają się 2 zespoły, które się nie znają i pracują w jednym systemie, w systemie ALS-u, EPALS-u czy też ITLS-u, to ta praca naprawdę może super wyglądać. Jeżeli zaczynamy za bardzo podważać swoje kompetencje, no to zaczyna się robić nieprofesjonalnie i z zewnątrz to bardzo źle wygląda. Tak więc przede wszystkim dobra komunikacja, przekazywanie tych informacji, komunikacja zwrotna, to wszystko naprawdę pomaga w takiej pracy przy pacjencie, szczególnie, że nie wszyscy się znamy, czasami będą zespoły, które pierwszy raz się widzą, natomiast naprawdę da się tak pracować. A powiedz mi, te wszystkie elementy związane właśnie z komunikacją wyciągnąłeś z pracy w LPR-ze? Czy można takich rzeczy związanych z komunikacją nauczyć się w również innych miejscach, na przykład na jakichś kursach, szkoleniach? Może rekomendujesz jakieś rozwiązania, sam jesteś instruktorem? Tak naprawdę od 2010 roku, kiedy wszedłem w kursy Europejskiej Rady Resuscytacji, tam podkreślamy, jak ważną rolę właśnie ma komunikacja zwrotna, mówienie po imieniu, nawet jeżeli się nie znamy, położenie ręki na osobie, do której kierujemy swoje słowo i oczekujemy potwierdzenia. Tak więc tak naprawdę ta komunikacja weszła mi w nawyk już na kursach ERC, zarówno na kursach LS-u, EPALS-u, no i ona tak od tych wielu lat przenika przez różne warstwy mojego życia. Mam nadzieję, że w domu się tak nie komunikujesz w jakiś taki specyficzny sposób między bliskimi a sobą, kiedy na przykład masz ochotę zamówić, nie wiem, dobre pierogi na obiad. Aczkolwiek czasami to potwierdzenie, że przyjęło się jakiś komunikat, naprawdę pomaga w wielu aspektach i tutaj naprawdę polecam, jeżeli macie możliwość, czy byliście na tych kursach, wyciągnijcie te umiejętności nietechniczne, bo one są naprawdę ważne. Zachęcamy w domu. Od dzisiaj, drodzy Państwo, komunikujemy się na algorytmach komunikacji. Będzie ciekawie. Drodzy Państwo, chciałbym wraz z Michałem, żebyśmy Państwa dzisiaj poprowadzili po tych miejscach, skąd będą mówić z nas dzisiaj goście. I Michał rozpoczął. Chciałbym, żebyś, Michał, powiedział na dzień dzisiejszy, na czym stoimy, jeśli chodzi o katowicki WSPR i jak to na dzień dzisiejszy wygląda. W kilku zdaniach stan rzeczy na 25 kwietnia 2025 roku.
W Katowicach rozpoczęliśmy dyżury 1 kwietnia. Początek kwietnia był bardzo ładny, ciepły, więc pierwsze dyżury motocyklowe ruszyły. Trochę wcześniej niż ustawa przewiduje, bo w ustawie mamy 1 maj. Od tych 3 sezonów zaczynamy w kwietniu. U nas motocykl jest podmiotem wspierającym ratownictwo medyczne. Dyspozytorzy przekazują nam informacje bezpośrednio na telefony komórkowe. Jak jest dobry dzień, to znaczy sprzyjające warunki pogodowe, dyspozytorzy o nas pamiętają, to zdarza się nawet do 9 wyjazdów w ciągu 12 godzin. Tak więc działamy bardzo prężnie, ludzie zaczęli się z powrotem przyzwyczajać, że motocykl jeździ po ulicach, po chodnikach, po parkach. Ludzie nas pozdrawiają, tak więc bardzo sympatycznie wszyscy do tego wszystkiego podchodzą. Powiedz mi, czy są jakieś trudności, czy były jakieś trudności przy wprowadzaniu motoambulansu jako zespołu wspomagającego stricte z punktu widzenia zarządzania placówką, jej finansowania i tak dalej? Były jakieś ogromne opory, czy z racji przyjaznego spojrzenia na ten projekt poszło to raczej gładko? Znaczy Katowice bardzo późno weszły w projekt motoambulansu, bo przez wiele lat były próby nieudane uruchomienia motocykla. Poprzednia dyrekcja bardzo sceptycznie na to podchodziła, uznając, że nie jest ten motocykl potrzebny, tym bardziej, że on nie był finansowany, nie był wpisany w ustawę. Tak więc te osoby, które próbowały się przebić, no niestety nie było przełożenia. Po zmianie dyrekcji pojawił się pomysł wpisania tego w projekt obywatelski, udało się pozyskać fundusze, no i później wszystko już ruszyło bardzo dynamicznie. Zaczynaliśmy na początku jednym ambulansem, BMW GS 1200, później udało się kupić drugi i osoby, które jeździły dłużej, wprowadzały te osoby, które zaczynały, tak więc bardzo sprawnie to zaczęło działać od właśnie tego budżetu obywatelskiego, któremu patronował pan dyrektor Pach. Michał, tak jak informowałeś nas w kuluarach, ustawa została przesłana na biurko pana prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w celu po prostu jej podpisania. Nowelizacja ustawy przewiduje, że motoambulans będzie mógł działać niezależnie, bez konieczności wysyłania karetki w każde miejsce zdarzenia. Dzięki temu klasyczne zespoły ratownictwa medycznego mogą zostać zadysponowane do innych przypadków, a szybkość interwencji będzie znacznie szybsza. Co to znaczy dla nas, co to znaczy w praktyce dla was i jak należy rozumieć te zapisy nowelizacji ustawy dotyczącej motoambulansu, który będzie już za moment formalnie wpisany? No przede wszystkim jesteśmy pojedynczą jednostką ratowniczą, która może w pełni zabezpieczyć zdarzenie, może odwołać zespół, który no jest jeszcze na dojeździe, jeżeli stwierdzamy, że nie ma takiej konieczności, żeby karetka dojeżdżała. No często mamy wezwania z systemu ten e-call, który informuje wszystkie służby i nagle się okazuje, że osoba ma tylko tam rozbity samochód, nic więcej, ale nie zdążyła odmówić pozostałych służb. Tutaj to się bardzo dobrze sprawdza. W sytuacji, w której mamy osoby nieprzytomne z różnych przyczyn w miejscu publicznym, też jesteśmy dużo szybciej i możemy podjąć decyzję, że ten ambulans jest niepotrzebny i sami sobie poradzimy w danej sytuacji. Tak więc uważam, że po pierwsze dotarcie w miejsca typu galerie handlowe, duże markety, gdzie są ciasne parkingi, trudne podjazdy, tam ten motocykl naprawdę ma bardzo duży zysk czasowy. Witamy kolejne osoby, które docierają do nas. Dziękuję, że dopisujecie, drodzy Państwo, #NTLive. Jest z nami Marysia. Marysiu, dobry wieczór. Nieważne, że jesteś spóźniona, cieszę się, że jesteś dzisiaj z nami. Komentujcie, drodzy Państwo, przebieg dzisiejszego spotkania, dzisiejszej rozmowy. Jak dotarliśmy do Kancelarii Sejmu, Biuro Komisji Sejmowych, na stronie tej kancelarii znajduje się plik PDF-u, drodzy Państwo, z pełnym zapisem przebiegu posiedzenia podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, tutaj z tą datą 6 marca.
Cały dokument jest dostępny, wszystkie wypowiedzi poszczególnych dyrektorów uczestniczących w tych obradach są zamieszczone. Jest tam m.in. dyrektor Sosnowieckiego Pogotowia Ratunkowego, pan profesor Klaudiusz Nadolnych, jest tam również pan dyrektor Katowickiego Pogotowia, tak więc zerknijcie, drodzy Państwo, w wolnym czasie, wszystkie wypowiedzi dysponentów, osób, które brały udział w tych obradach są zawarte, zatem będzie można prześledzić wypowiedzi tych wszystkich osób. Drogi Michale, przygotowałeś dla nas krótką prezentację, dosłownie na moment. Chciałbyś ją omówić, pokazać 8 szybkich slajdów. Może wrzucę ją dla Ciebie, jeżeli chcesz. Jasne, to wrzuć, będzie na pewno łatwiej, lepiej się poruszasz w tym programie. Dobra. Akurat tą drugą prezentację powiemy parę słów o tym katowickim motocyklu, tak? 2 słowa. Tak, dosłownie, no jesteś z Katowic, więc... Jasne, to zaczniemy tutaj od tych pierwszych slajdów. Tutaj nasze logo, które Dawid, którego pozdrawiam serdecznie, zaprojektował. No i tak jak wcześniej wspomniałem, motocyklem szybciej, 3. marszałkowski budżet obywatelski pozwolił nam pozyskać środki jako pogotowiu ratunkowemu na to, żeby zakupić i przygotować motoambulans. Założenia były takie, że trzeba szybciej dotrzeć do poszkodowanego. Wsparcie przez to możemy dać OSP, PSP, ale też zespołom ratownictwa medycznego, które czasami potrzebują dodatkowych rąk do pracy, no ale też jeżeli docieramy, jest zespół LPR, też możemy wspomóc. No i to, co jest ważne, jeżdżą ratownicy medyczni, czyli pełny medyk, który może wykonywać wszystkie medyczne czynności ratunkowe. Udało się uzyskać 2. miejsce w tym głosowaniu, no i pojawiło się zielone światło na rozpoczęcie realizacji tego planu. No i pozyskaliśmy używany motocykl na początek z 2013 roku, który przez naszą flotę w Zabrzu został przygotowany do tego, żeby mógł w pełni pełnić funkcję motoambulansu, wyposażony, oklejony i był gotowy do działania, żeby ruszyć na katowickie drogi, katowickie, ale też przede wszystkim aglomeracji śląskiej. Zarówno zdarzało się pracować jak i w Katowicach, Sosnowcu, Mysłowicach. Tak więc ten rejon działania był dosyć duży. No i efekt końcowy, motocykl, który się bardzo ładnie prezentował mimo swojego wieku. Nie było tego widać, nowe oklejenie, nowe światła, tak więc naprawdę bardzo to ładnie zostało przygotowane przez naszą flotę w Zabrzu. Więc efekt końcowy naprawdę bardzo fajny. To, co na pokładzie się pojawiło, to respirator Medumat Standard z małą butą tlenową, która na początek wystarczała, dokumentacja medyczna, wszystko umieszczone w kufrze centralnym, 2 torby, 1 torba, którą byliśmy w stanie zabezpieczyć pacjenta w stanie zagrożenia zdrowotnego, z pełnym zestawem leków, tak więc pełny zakres możliwości, w pełni byliśmy w stanie działać. Zestaw pediatryczny, zestaw porodowy, porody się zdarzają, przez to jesteśmy w stanie szybko być. Tutaj dbamy też, żeby ćwiczyć tutaj w Katowicach w pogotowiu dosyć często. No i na motoambulansie duży nacisk na to kładziemy, żeby każdy wiedział, jak zadziałać. Korzystamy z defibrylatora manualnego, oczywiście z trybem AED. Daje możliwość monitorowania 4-odprowadzeniowego EKG, pulsoksymetrii, ale przede wszystkim możliwość wykonania defibrylacji. No i w akcji się rzeczywiście motocykl zaczął dobrze sprawdzać, czy to drogi szybkiego ruchu, które w Katowicach mamy na każdym kroku, przebiega autostrada A4, autostrada A1 przez Gliwice, DTS-ka, czyli drogowa trasa średnicowa, tych tras, gdzie ludzie dosyć szybko jeżdżą i tych wypadków się zdarza dużo, ten motocykl naprawdę zaczął się dobrze sprawdzać. Współpraca zarówno z zespołami ratownictwa medycznego, jak i z HEMS-em. Miałem okazję pracować tutaj z Olą, z Tomkiem Darową przy jednej akcji, naprawdę super to wyglądało. No a przede wszystkim największy zysk, miejsca, w które normalnie karetka nie wiedzie, czyli tuż pod klatkę, na dworzec, na peron,
czy też po prostu do sklepu, gdzie można było udzielić pomocy, nie trzeba było biegać do karetki, wracać się do ambulansu, czyli ze wszystkimi torbami, można było podjechać bezpośrednio pod miejsce zdarzenia. No, pierwszy sezon pokazał, że rzeczywiście ten motocykl się dobrze sprawdza. 100 dni dyżurów w pierwszym sezonie w 2022 roku, wyjazdów dużo, natomiast to, co jest istotne, było część wyjazdów, w których no przede wszystkim byliśmy pierwsi i udało się odwołać zespołu ratownictwa medycznego, czyli na 419 wyjazdów 239 skończyło się odwołaniem zespołu ratownictwa medycznego. Czyli mamy tą karetkę dalej dostępną, my czekamy albo na rozwój wypadków, albo na policję, albo na rodzinę czasami, no bo zdarzają się takie sytuacje, gdzie ktoś po prostu nie chce jechać i wystarczy, że oddamy go pod czyjąś opiekę. Głównie miejsca publiczne, zakłady pracy, szkoły, natomiast dużym wyzwaniem są w cudzysłowie wizyty domowe, no bo nagle ten motocykl trzeba zostawić gdzieś pod domem, trzeba wziąć cały sprzęt, zabezpieczyć, zamknąć, żeby się nie okazało, że coś zginie. No niestety społeczeństwo nie szanuje tego, że coś zostało otwarte, to po prostu nie ruszać, tylko skorzystać potrafią niektórzy z okazji. No, tych osób nietrzeźwych, nie wymagających pomocy też się trochę zdarza. Akurat w tym pierwszym sezonie było to 26 osób. Te wszystkie statystyki pozwoliły na utrzymanie tego motocykla. Pokazaliśmy, że jesteśmy potrzebni. No i dzięki temu, że ten motocykl naprawdę pojawiał się często pierwszy na miejscu zdarzenia, została podjęta decyzja o tym, że jednak będziemy kontynuować tą drogę, którą obraliśmy. Nagłe zatrzymanie krążenia, łącznie 48, 44 u dorosłych, 4 u dzieci. Osobiście miałem okazję być pierwszy na miejscu zdarzenia, gdzie przed przyjazdem zespołu ratownictwa medycznego udało się przywrócić krążenie. Tak więc naprawdę no, została zrobiona dobra robota ze świadkami, no i ta komunikacja z obcymi ludźmi, którym trzeba było powiedzieć, co mają robić, pozwoliła na uratowanie życia. W sezon 2023 weszliśmy już z planem zakupu GS-a 1250, on wszedł do dyżurów w czerwcu 2023, no i był ten moment, gdzie ja zostałem też wprowadzony trochę do tego zespołu naszego. Pierwsze dyżury wspólne dały mi taki też inny ogląd na to, co się dzieje, czy jak inaczej postępować, no bo jest to rzecz dla każdego ratownika nowa. No i ten ambulans naprawdę zaczął się dobrze sprawdzać. W dwójkę mieliśmy dyżury podwójne, jeździliśmy na dwa motoambulanse, no co pozwoliło tak bardzo sprawnie w to wszystko wejść. Fajnie. Fajnie, tak to wyglądało w Katowicach. Dosyć młody zespół pod kątem czasu, tak jak tutaj koledzy za chwilę powiedzą, że znacznie dłużej funkcjonują. Natomiast w Katowicach udało się od paru lat uruchamiać ten motocykl, teraz działamy, jeździmy, no i staramy się robić dobrą robotę. Bardzo fajnie. Zauważyłem dwa elementy, które są szczególnie cenne, drodzy Państwo, do podkreślenia. Pierwszy z nich to jest taki, że można było odwołać zespołu ratownictwa medycznego te karetkowe, te ambulanse, żeby mogły być kierowane dalej, a druga rzecz, to co powiedział Michał, trudno dostępne miejsca, trudno dostępne przestrzenie, można wjechać bardzo blisko. I tutaj też może prośba do Państwa, przecież to są Wasze wspólne pieniądze, to Wy jako społeczeństwo składacie się na ten motocykl i sprzęt i czas Michała i innych medyków, to przy takim motocyklu pod blokiem powinna być cała gmara ludzi, która pilnuje takiego motocykla, żeby absolutnie, broń Boże, nic z niego nie zginęło. Zostawiam Państwu do przemyślenia, bo chodzi przecież o nasze bezpieczeństwo. Michał, dzięki za prezentację, a tutaj jest z nami dzisiaj Fundacja Ratownictwo Motocyklowe Polska. Taki komentarz został udzielony. Pierwszy motoambulans w Katowicach jako jednostka współpracująca pod auspicjami właśnie fundacji wyjechał już w 2018 roku. Tak więc widzicie, drodzy Państwo, wiele się dzieje od wielu lat na to, żebyśmy się dzisiaj pojawili w tej sytuacji, w tym miejscu, jakim jesteśmy
25 kwietnia 2025 roku. Michał, mamy jeszcze jedną prezentację o kilku rzeczach, o motoambulansie na świecie, bo za chwilkę kolejny gość opowie trochę odnośnie tego, co się dzieje, co się działo w historii. Jesteśmy gotowi na tą prezentację o motoambulansie na świecie? Jak możesz ją odpalić, bardzo bym Cię prosił. Parę słów na temat tego, co się działo na świecie, bo jak się okazuje, to ten motoambulans bardzo dawno temu zaczął działać w różnych formach. No i tutaj na tej prezentacji chciałem to pokazać. Pozwoli, że jeszcze przywitam gości, widzów i słuchaczy. Dawno niewidziany Pentelive, Janek Świtała. Oglądamy. Fajnie, drogi Janku, że jesteś z nami. Cieszymy się bardzo. Komentarze od Wojtka Rogalskiego. Cieszymy się, że nowelizacja przeszła na ścieżkę legislacyjną. Pokazało to, że zdrowie i życie jest ponad podziałami politycznymi. Jest z nami Alicja z Pentelive Bolesławiec. Pozdrawia jak zwykle. Bardzo, bardzo się cieszymy. Joanna, jak zwykle jesteś z nami. Bardzo dziękujemy. Z Gliwic dzisiaj nas pozdrawiasz. I komentarz od razu Joanny na gorąco. Motoambulans to jest wielka jakość. Wspaniali ludzie, jak dyspozytorzy medyczni zadysponuje, wie, że robota jest zrobiona na najwyższym poziomie. Kciuk dla Ciebie, Joanna, kciuk dla medyków na motocyklach. Jest z nami również Michał Czerwiński, gość, który o różnych rozwiązaniach systemowych mógłby też opowiedzieć Państwu wiele, szczególnie, że obserwuje je w brytyjskim NHS-ie. Michał, pozdrawiamy Cię również najserdeczniej. Zatem dodajemy prezentację, o której będziesz mógł chwilę opowiedzieć. Zostawiam Cię na moment samego, ale mam Cię na oku, drogi Michale. Jasne, dzięki. Motoambulans na świecie, jak to wyglądało na początku, na wybranych przykładach. No i udało mi się dotrzeć do takich pierwszych zmianek o wykorzystaniu motocykla. Motocykle z wózkiem bocznym używane przez ratowników wodnych w Kalifornii w 1915 roku. Zostało to podkreślone, że bardzo łatwo mogą dotrzeć do poszkodowanych, gdzie do tej pory były to przede wszystkim łódki i dzięki temu, że był wózek boczny, można było takiego poszkodowanego, który uległ jakiemuś wypadkowi, podtopieniu, można było go przewieźć w miejsce, gdzie łatwiej mieli dotrzeć do niego inni ratownicy. No, pierwsza wojna i druga wojna światowa pokazała, że te motocykle też mogą być używane, czy to z wózkami bocznymi, czy też zdarzały się przyczepki do motocykli, które pozwalały przewieźć nawet dwóch poszkodowanych. Więc pierwsze wzmianki, tak jak powiedziałem, 1915 rok. No jak to wygląda na świecie? No, jeden z pierwszych motoambulansów, który zaczął funkcjonować, to są Chiny, 1982 rok. Chiny mają rozwiązane to w ten sposób, że motoambulans jest w strukturach straży pożarnej. Mają dwa rodzaje motocykli. Jeden rodzaj to są te podstawowe motocykle, którymi dociera ten pierwszy ratownik, udzielając podstawowej pomocy, natomiast zaawansowany motocykl tej BMW GS 800, na nim jeżdżą zaawansowani ratownicy, którzy wspomagają karetki. W Niemczech mamy główne systemy, dwóch głównych operatorów motocykli ratunkowych. Bawarski Czerwony Krzyż, który wprowadził motocykle od 1983 roku. Wzmianka, którą znalazłem, to w 2011 dysponował flotą 25 motocykli i oni działają na zasadach wolontariatu, prowadzą patrole na autostradach, reagują jako pierwsi, więc ten czas do tarcia do poszkodowanych jest bardzo, bardzo szybki. Drugim operatorem są Joannici, czyli pogotowie ratunkowe Świętego Jana. 115 motocykli w całych Niemczech obsługiwanych przez wolontariuszy. Głównie zabezpieczają imprezy biegowe, imprezy rowerowe, tam gdzie jest duży tłum, gdzie ten motocykl rzeczywiście daje możliwość w miarę szybko dotrzeć do poszkodowanego. O Węgrach, czy to, co się dzieje na Węgrzech, myślę, że więcej powie Łukasz Szymaniuk, który wprowadzi Was w temat IMRUA, czyli tej organizacji międzynarodowej. Natomiast osobiście, będąc w Budapeszcie, miałem okazję zobaczyć, jak
jak pracują i 2 rodzaje motocykli jeżdżą, zdarza się, że jeżdżą w parach, motocykl podstawowy i zaawansowany, no i dzięki temu są realnym wsparciem dla zespołów ratownictwa medycznego, które mają ograniczone możliwości, czy też ograniczone kompetencje. W tej chwili jeżdżą na pięknych motocyklach, tutaj widzę, Jacek się śmiejesz, taka ładna Honda Africa. Będąc na Węgrzech miałem okazję zobaczyć równie piękny motocykl, którego jestem też posiadaczem, trochę w innym kolorze i z manualną skrzynią biegów, ale Honda VFR Cross Tuner, też bardzo fajny motocykl, który się sprawdza, bardzo zwrotny, dynamiczny, tak więc też dobrze się nadaje na motoambulans, też może kiedyś przerobię swój na motoambulans. Wielka Brytania, tutaj wzmianka, że w służbie od 1990 roku, natomiast to co zostało podkreślone w 1991 roku bardzo się przydał w sytuacji zamachu bombowego i tam ci ratownicy na motocyklach bardzo szybko dotarli. To, co jest fajne u nich, przechodzą szkolenia, jak pracować w pojedynkę, zanim taki ratownik wejdzie w system, zanim siądzie na motocykl, musi przejść szkolenie, no żeby poradzić sobie w pojedynkę, co jest naprawdę dużym wyzwaniem. W Australii również motocykle działają dosyć długo. Tam motocykle rozszerzają możliwości karetki. Australia również jest jednym z członków tej międzynarodowej organizacji i to, co jest istotne, tam ratownik, który dojeżdża, czy lekarz dojeżdża, jest możliwość odwołania tego zaawansowanej karetki, która też jest w drodze. W Mariborze, czyli w Słowenii, też motocykle zaczęły pełnić dyżury. To, co jest u nich znowu fajne, to żeby dostać się na taki motocykl, trzeba po pierwsze pokazać się z dobrej strony u swojego dysponenta. Jeżeli dysponent widzi potencjał w danym człowieku, proponuje mu tą możliwość wejścia w dyżury motocyklowe, szkoli go i dopiero taka osoba doświadczona wsiada na motocykl, żeby być w pełni, żeby dać pełne możliwości tego motocykla. No i to, co się dzieje na świecie już poza Europą, może się wydawać takie dziwne rozwiązania, gdzie mamy wózki boczne przy motocyklach, natomiast w miejscach, gdzie jest trudne dotarcie, te drogi są albo ich nie ma przede wszystkim, tam ten motocykl daje duże możliwości przetransportowania czy to kobiet ciężarnych, czy ludzi potrzebujących jakiejś pomocy lekarskiej, bardziej specjalistycznej. Tamte motocykle są dysponowane. Podobnie się dzieje w Kenii, gdzie z jednej strony pełnią taką rolę transportową, ale też edukacyjną dla dzieci. Więc na świecie mamy różne systemy, od podstawowych motocykli w ramach BLS-u poprzez te takie bardziej zaawansowane systemy, tam gdzie jeżdżą lekarze, zaawansowani paramedycy. Tak więc możliwości jest wiele. Pytanie, którą drogę my przyjmiemy. Na razie mamy motocykl w systemie, no zobaczymy, co z tym dalej zrobimy. Drodzy Państwo, tak więc sami widzicie, że mamy od kogo się uczyć, mamy od kogo podglądać, mamy od kogo zabierać trochę te rozwiązania. Bądźmy otwarci na to, że inne państwa, inne miejsca na świecie mogą również służyć nam ogromnym doświadczeniem, bo to nie tylko tak, że w Polsce przez te blisko 30-lecia budował się ten filar systemu, w którym jesteśmy teraz, ale również w innych krajach. I myślę, że Michał, będzie to teraz najlepsza okazja do tego, żeby wpuścić naszego kolejnego gościa, Łukasza, który nam opowiedzieć mógłby trochę o tym, co będzie za granicą, chyba że połączymy to z wątkiem białostockim. Tak więc jak uważasz? Czy chciałbyś teraz Łukasza zaproponować, żeby uzupełnił tę wiedzę spoza Polski, czy Łukasz drogą wprowadzenia przed białostockim rozwiązaniem będzie mógł się podzielić swoimi doświadczeniami?
Możemy kontynuować temat, bo padł temat właśnie tej międzynarodowej organizacji zrzeszającej ratowników. Tam myślę, że kontynuując ten temat, Łukasz bardzo fajnie o tym opowie, no a potem przejdziemy myślę do Białegostoku, gdzie parę słów usłyszymy, jak to u nich wygląda. Dobrze, to Łukaszu, drogi, szykuj ty się już, bo będziesz rzutem na taśmę. Ja wiem, że masz bardzo ładny motocykl w tym miejscu, gdzie jesteś, a dlaczego to jest BMW, to nie będę więcej pytał. Ale na szczęście było zdjęcie Hondy wcześniej, to nas cieszy. Michale, drogi, teraz masz czas, żeby trochę odpocząć. Wyrzucam cię z naszego studia, ale ty obserwujesz, ty czuwasz. Zachęcam cię do tego, żebyś przywitał się z naszymi widzami i słuchaczami w komentarzu pod wydarzeniem na Facebooku bądź na YouTubie. Zatem nie regulujcie, drodzy Państwo, odbiorników. Michał jeszcze dzisiaj do nas wróci. Zgadza się? Tak, zgadza się. Ekstra. Idź odpoczywać. Drodzy Państwo, kolejny nasz gość, który do nas dotarł, to ratownik medyczny od lat 14, dyspozytor główny w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim. Doświadczenie medyczne zdobył pracując w Southwestern Ambulance Service NHS Foundation Trust w Wielkiej Brytanii. Aktualnie od kilku lat pracujący w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku. Od 2021 roku kierowca i ratownik motoambulansu w Białymstoku. Do swoich zainteresowań zalicza zwiedzanie świata na dwóch kołach, nowinki medyczne, snowboard, kolarstwo i militaria. Tak więc mam nadzieję, że jest nasz gość już gotowy, przygotowany, wypolerowane jego piękne czerwone BMW. Witamy Cię najserdeczniej w NT Live. Łukasz Szymaniuk, dobry wieczór. Witam serdecznie wszystkich widzów, słuchaczy kanału NT Live. Witam Ciebie, Jacku, i z tego miejsca chciałbym wszystkich tutaj gorąco pozdrowić z mojego białostockiego garażu. Witam serdecznie, akurat tutaj po dyżurze szybka inscenizacja, więc wszystko, że tak powiem, na spontanie. To od razu pierwsze, najważniejsze pytanie, dlaczego BMW? Niestety, będziemy mieli wydatki, tak? Inflacja rośnie, więc poszliśmy w tym kierunku, tak? Cieszę się, że Łukasz jest dzisiaj z nami. Mam nadzieję, że masz się dobrze. Jesteś medykiem od wielu lat, zarówno z polskimi doświadczeniami i tymi z NHS-u. Powiedz mi w kilku zdaniach, jak wyglądały Twoje pierwsze doświadczenia, kiedy wyjeżdżałeś jako paramedyk tam pracujący i trafiałeś na Paramedic First Responder, czy Paramedic Single Unit? Jakie miałeś przekonanie, jakie miałeś myślenia, jakie emocje Tobą targały? To było coś niesamowitego. Zupełnie inny kraj, inne środowisko, zupełnie inne możliwości. W mojej ocenie to było po prostu, Jacku, jak zderzenie ze ścianą. Zupełnie inne realia, zupełnie inne standardy, schematy postępowania, procedury na każdą po prostu jednostkę chorobową, do której jedziemy i mamy tutaj leczyć pacjenta. Stricte wytyczne, które musimy ich generalnie przestrzegać, bo podlegamy tutaj pod Izbę Ratowników, tak? HCPC, która ewentualnie za jakikolwiek błąd medyczny będzie nas rozliczać, jeżeli postąpimy po prostu z procedurą off-label. Jasne. A powiedz mi, o takich przemyśleniach mówiliśmy niejednokrotnie na antenie, czy Alex Hepner, czy Michał Czerwiński, czy Paweł Bednarenko i wielu wspaniałych gości. A jak pamiętasz swój pierwszy wyjazd, do którego był zadysponowany właśnie single unit, first responder na motocyklu? Pamiętasz? Akurat u mnie, tam gdzie pracowałem, bo to było na podstacji Bormow, mniej więcej mógłbym to określić jakie nasze Trójmiasto, Gdańsk, Sopot, Gdynia, gdzie nie ma wyraźnych zarysowanych granic miasta. No i tutaj akurat u nas motoambulans nie funkcjonował, najbliższy był zlokalizowany tutaj w Bristolu, 80 mil na północ tutaj od Bormow. Okazjonalnie przyjeżdżali, że tak powiem, z wizytacją tutaj chłopaki do nas na południe Anglii, do Dorset, na jakiekolwiek takie większe akcje masowe typu na przykład airshow, zabezpieczenie medyczne tutaj, żeby wspomóc większe zgromadzenia, tak? Na co dzień tutaj miałem do czynienia bardziej z Rapid Response Unit, czyli tak zwany RRV, czy to była Skoda Scout, czy inny po prostu samochód i tutaj paramedycy, że tak powiem, określiłbym to może nawet procentowo, bo to oczywiście zależy od lokalizacji, gdzie otrzymujemy tak zwanego callsa. 80% śmiało mogę powiedzieć, że te RV było pierwsze na miejscu zdarzenia. Tak? Później tutaj już pokażę Państwu filmik, w którym Paul Smith właśnie z ambulansów
środowiska motocyklowego z Sydney, gdzie jeździ po prostu do zdarzeń, powie, jak ważne jest to, żeby po prostu dotrzeć jak najkrótszym czasie na miejsce zdarzenia, tak? To słuchaj, to zróbmy w ten sposób, drogi Łukaszu, że wrzuć teraz naszym widzom i słuchaczom i opowiedz, z czym dzisiaj do nas przyszedłem, zanim powiesz o swoim dysponencie, a później zaprosimy kolejnego gościa, który trąci o te karty historii. Zatem scena jest twoja, zachęcam, widzę, że już powkładałeś te wszystkie filmy, rozumiem, że nie potrzebujesz mojej pomocy, czy chcesz, żebym tobie tutaj coś udostępnił? Spróbuję tutaj, Jacku, właśnie... Jeżeli potrzebujesz mojej ikonki play. Okej. Którą... Imruła, może prezentacja najpierw o Imruła. Dobra, proszę uprzejmie, drodzy Państwo, myślę, że jesteśmy do tego gotowi. Imruła 2, a twoja jest Imruła 1, jeżeli dobrze pamiętam. Czy to jest ta prezentacja? Jest. Proszę Tak, uprzejmie, zgadza się. drodzy Państwo, zostawiam Was na moment z Łukaszem. Łukasz czyni powinności. Więc jak sama nazwa wskazuje, powstała w 2009 roku organizacja Imruła. Imruła to jest organizacja tutaj, która zrzesza wszelakiej maści medyków, paramedyków, doktorów, pielęgniarki, też i strażaków, tak, bo jak wiemy, są różnego rodzaju struktury, tak, ratownictwa, które też podlegają między innymi pod straż pożarną. Misją właśnie tutaj tego całego naszego stowarzyszenia jest pomoc członkom całego naszego stowarzyszenia w bezpieczniejszym, bardziej ujednoliconym środowisku, tutaj poprawiać kondycję, stan medyczny naszych pacjentów, do których jeździmy na co dzień, no i również promocja tych motocyklów jako naprawdę innowacyjne rozwiązanie systemowe, które ma za zadanie tutaj skrócić czas dojazdu do pacjenta, jak również, no nie ukrywajmy, czas gra ogromną rolę tutaj, jeśli chodzi o ratownictwo medyczne, dotarcie, tak, zwłaszcza jeśli chodzi o jakieś, tak jak wspomniałeś, Jacku, czy ty, Michale, galerie handlowe, skupiska dużych ludzi, ogródki działkowe, plaże i tym podobne, tak. Organizacja powstała, mógłbym to powiedzieć, przez naszego tutaj założyciela, doktora Patryka Lausza, którego serdecznie pozdrawiamy. Tutaj pozdrawiamy całe Węgry, które mam nadzieję, że też nas oglądają. No i że tak powiem, ta grupa ludzi spotkała się po raz pierwszy tutaj właśnie na Węgrzech, że tak powiem, w ich rodowitym środowisku, w okolicach Budapesztu, tak, w Peczu, w dniach 12-14 czerwca, i to właśnie zapoczątkowało cykliczne, co dwuletnie nasze spotkania, tak. No ja akurat dołączyłem tutaj w okresie COVID-u niestety, no bo i też w sumie włączyliśmy się tutaj do tych struktur wraz z uruchomieniem motocykla. Za wszelkie informacje chciałbym podziękować tutaj Tomkowi Rogińskiemu, który nas wprowadził tutaj do tego środowiska. Do krajów członkowskich, przepraszam, jeżeli nie wymienię wszystkich, bo naprawdę nie sposób czasem ich policzyć, bo ludzie się odzywają po prostu z wszelakich zakątków świata. Tutaj jeśli chodzi o kraje europejskie, są to Węgry, tak, kraj założycielski, jak również i Słowenia. Tutaj pozdrawiam Marka Kowacza ze Słowenii i wszystkich chłopaków. Polska, Luksemburg, Francja, Wielka Brytania, Niemcy, Rumunia, Grecja, Izrael, Stany Zjednoczone, Meksyk, Indie, Filipiny i Australia. Tutaj mamy właśnie zdjęcia ze zlotu tutaj motoambulansów, jednego ze zlotów Imruła z poprzednich. Więc tutaj krótki rys historii, tak? W 2009 roku pierwszy kongres w PEX na Węgrzech, następnie właśnie tutaj u kolegów ze Słowenii w 2011 roku, później przyjęli pałeczkę nasi koledzy z Niemiec, nasi sąsiedzi właśnie tutaj z Krzyża Czerwonego Niemieckiego oraz właśnie z Fundacji Świętego Jana, Luksemburg, Zwolle,
Holandia, tak, Gdańsk, tutaj Tomek Rogiński z Gdańska organizował właśnie kongres w 2017 roku, Maribor, Słowenia, później był COVID, w 2021 roku też była konferencja online, która tutaj nie była wyszczególniona, oraz 2023 też online ze względów logistycznych nie udało się tutaj zorganizować konferencji w Rumunii, natomiast już w roku ubiegłym też mogłem mieć przyjemność brać udział właśnie w stacjonarnym kongresie. Było to w Budapeszcie, następnie przejazd motocyklami do Satu Mare w Rumunii. Tutaj kilka właśnie zdjęć ukazujących tutaj motoambulanse w Rumunii, logo tutaj 7. zlotu na konferencji Mruła, nasze wspólne zdjęcie. Tam akurat system ratownictwa w Rumunii jest podpięty pod pompieri, czyli pod straż pożarną. Krótki tutaj rys jeszcze może wrócę do Imruła, jeżeli można, to bym puścił tutaj filmik Państwu. Bardzo proszę. Mamy tutaj 2 filmy. Jest jeden od 4 się zaczyna, a drugi jest VIP. Okej. Najpierw pierwszy obejrzymy tutaj ze zlotu. Możecie Państwo zobaczyć tutaj przejazd nasz podczas parady. Tego całego kongresu, całego wydarzenia, pogoda akurat nam dopisała, mieliśmy okienko pogodowe. Będąc w Rumunii, tutaj mogę z Państwem się podzielić taką informacją, naprawdę pozytywnie mnie zaskoczyło, jak system ambulansów się rozwija w tym kraju, bo na przestrzeni tam, mógłbym to określić, 8 lat, ilość ambulansów, mógłbym to określić jako z każdym rokiem się o 30% się powiększa, co po prostu cały kraj, całe większe skupiska ludzi, większe aglomeracje po prostu objąć tym systemem. Piękna rzecz, że tutaj ich rząd, system zdrowia wspiera ich w tych działaniach i mam nadzieję, że też i w Polsce nastąpi właśnie taki zryw i będziemy mogli to udoskonalić ten system, bo nie ukrywajmy, od lat 2000, kiedy była przemiana w ratownictwie medycznym zespołów reanimacyjnych i wypadkowych na zespoły SIP, tak naprawdę żadna jednostka nowa nie była utworzona, czy to były pomysły rendezvous, czy to były motoambulanse, czy RRV, tak, czyli po prostu samodzielne jednostki udzielające świadczeń medycznych, tak? Jasne. Jeszcze krótki tutaj jeszcze filmik, Jacku, odnośnie właśnie tego Imruła, ten drugi, jeśli mógłbyś puścić, to będę wdzięczny. Tutaj widzimy z Rumunii, Słowenia, Węgry, Rumunia po prawej, tutaj kolega z Bydgoszczy, Rumunia po lewej, tu właśnie z Niemiec mamy motocykl, po prawej Białostocki, Węgry po lewej, dalej po prawej Rumunia, jak widzimy, opanowali po prostu naprawdę w dużej ilości. Tutaj Gdańsk, Rumunia, Bydgoszcz, tutaj właśnie jest pan prezydent naszej organizacji, dr Patryk Klausz. I dołączyli tutaj jeszcze do grona okoliczni policjanci drogowi, tak? Bardzo dobrze. fajnie. Cieszę się bardzo. Dziękuję, że pokazałeś nam to. Drodzy Państwo, jakość może nie była powalająca, ale z pewnością odnośniki i te linki znajdziecie w dyskusji naszego wydarzenia na Facebooku. Za chwilkę pani Jagoda Nowak raz jeszcze wklei, ktoś, kto nie był może kiedyś u nas na Facebooku, dokładnie to miejsce, Nordic się nazywamy, a dokładnie link do dyskusji. Tam są wszystkie zdjęcia, wszystkie materiały, informacje prasowe zawarte, których autorami są albo dzisiaj nasi wspaniali goście, albo media, albo osoby, które pisały na ten temat.
Łukasz, bardzo serdecznie Tobie dziękuję w tym momencie. Masz chwilę pauzy na to, żeby zrobić sobie jakąś kawę i wrócimy do Ciebie za moment. I bardzo się cieszę i dziękuję za to Twoje krótkie, ale jakże ciekawe wystąpienie. Dziękuję. Drodzy Państwo, a teraz za moment zaproszę Państwa do zerknięcia w bardzo ciekawą przestrzeń, która rozpocznie zapowiedź naszego kolejnego gościa, który jest już w studio, jest już z nami, ale taka wideo zajawka niech będzie najlepszą ku temu możliwością właśnie przedstawienia naszego gościa. Drodzy Państwo, Państwa i naszym gościem będzie kolejny gość, który jest już z nami na antenie, a tutaj nam przedkradł jakieś inne ciekawe zapiski, które są z nami, ale to nie o tym mowa. Drodzy Państwo, nasz gość jest ratownikiem medycznym, pielęgniarzem i strażakiem. Swój zawodowy czas dzieli pomiędzy Zespołu Ratownictwa Medycznego oraz Lotniskową Straż Pożarną. Jednak najwięcej serca wkłada w motocyklowe ratownictwo medyczne, z którym jest związany od 2002 roku. Na swoim koncie ma już 24 lata pracy, sezony jazdy na motocyklach ratunkowych w Gdańsku. Od 2009 roku udziela świadczeń medycznych na motocyklu w samodzielnym publicznym pogotowiu ratunkowym w Pruszczu Gdańskim. Drodzy Państwo, Państwa i moim gościem jest Tomasz Rogiński, który, mam nadzieję, jest już z nami w studiu i opowie nam o tym, jak to było kiedyś, a jak to będzie wyglądało za moment o Gdańsku. Już się z tym podzieli. Witamy Ciebie w studiu, witamy w NT Live. Dobry wieczór. Witam serdecznie Państwa. Nazywam się Tomek Rogiński. Tak jak zostało zapowiedziane, jestem ratownikiem medycznym i już dosyć długo jeżdżę na tym motocyklu ratunkowym. Jeżdżę w dwóch miejscach. Tak naprawdę, słuchajcie Państwo, to my zaczynaliśmy od zera. Cała ta historia ratownictwa rozpoczęła się od tego, że na dyżurach w kilka osób rozmawialiśmy sobie, jak to było super stworzyć motoambulans, w którym można by było jeździć i udzielać pomocy dojeżdżając przed karetką pogotowia. No i rozmowy się ziściły, to był tak naprawdę mój początek pracy, bo ja zaczynałem pracę na jesień 99 roku. W 2002 roku już wystartowaliśmy. Takim promotorem tego motocykla pierwszym w Polsce był lekarz, który wtedy, z którym też miewałem dyżury, był to Piotr Kołodziej. No i on jakby zainicjował to całe działanie, tą całą historię tego motocykla, także tutaj jakby duże podziękowania dla Piotra za to, że ruszył ten temat. Gdyby nie jego wkład, no to mogłoby się to nie udać. Piotr rozpoczął od tego, że po pierwsze załatwił motocykl i był to Harley Davidson użyczony przez dealera. Następnie ten motocykl został wykupiony i przekazany nam przez Fundację Bezpieczni w Ruchu Drogowym, także to były takie początki. Ja bym jeszcze prosił Jacka, żebyś tam wrzucił prezentację MRM Historia, żebyśmy zobaczyli, jak ten sprzęt wyglądał
bo tutaj też troszeczkę byśmy musieli o tym opowiedzieć, jakie były te początki. Jasne. To od razu tak przeszedłeś strażackim rytmem, od razu do roboty, od razu do tematu, nie dałeś sobie zadać żadnych, chłopie, ani pytań, ani w ogóle nic, żeby tutaj jeszcze spełnić moje dziennikarskie poczucie jakiejś ciekawości. No dobra, no to przy okazji Ciebie wypytam, żeby nie było, drodzy Państwo, bo bardzo mnie ciekawi kariera Tomka, bo jak przedstawiłem w bio, sami Państwo widzicie, że połączenie medyka, strażaka i przede wszystkim motorzysty dało taki miks, jaki jest dzisiaj, ogromna pasja i ogromne zaangażowanie. Widziałeś pewnie wiele etapów i procesów przechodzenia od pomysłu do wdrażania tego w życie i teraz tutaj, gdzie jesteśmy dzisiaj, w 2025 roku. Myślę, że to chyba sprawia Tobie ogromną satysfakcję i też chciałbym bardzo Tobie podziękować za to, za zaangażowanie Twoje. Ale jak chciałeś o historii, no to lecisz. Dobrze, a poprzedni slajd byśmy mogli prosić? Okej, dobrze, także słuchajcie Państwo, od tego filmiku, który przed chwilą zobaczyliście, musiało troszkę lat minąć, żeby to tak wyglądało, tak jak teraz to wygląda, żeby to wyglądało tak, że w wielu miastach ten motocykl funkcjonuje, że sprzęty, którymi jeździmy, są naprawdę na wysokim poziomie, gdzie wyposażenie motocykli też jest solidne, gdzie ubrania, w których jeździmy, są bezpieczne. Jak spojrzycie tutaj na wycinek z gazety, to jest jedno z pierwszych zdjęć motocykla ratunkowego. Prawdopodobnie z tego co pamiętam jest to pierwszy sezon, także motocykl jest jeszcze czarny, nieoklejony, są tam zamontowane światła. Taka ciekawostka, słuchajcie, to światła, które służyły jako światła niebieskie, błyskające, to były światła wsteczne pomalowane na niebiesko, takim bezbarwnym lakierem. Jak zobaczycie na przednią lagę z lewej strony mamy bardzo duży głośnik, tubę, która wydawała sygnały dźwiękowe, no i ona ważyła kilka kilo, była przymocowana do lewej lagi i w trakcie jazdy to ściągało nas w jedną stronę. Także to wyposażenie motocykla było naprawdę robione, powiedzmy, metodą taką chałupniczą, ale udało się to uruchomić. Sprzęt, który mieliśmy, no zaczęliśmy od Lifepacka 10, który był zamocowany na tylnym bagażniku, przykryty taką płachtą nieprzemakającą z napisem, ze znaczkiem pogotowia ratunkowego. Także tak to wyglądało. Jak jeszcze widzicie stroje, w których jeździmy, tutaj nie było żadnego sprzętu, który nas chronił. Mieliśmy kaski, mieliśmy normalne ubrania, w których się normalnie jeździło w karetkach. No i kto miał coś swojego, to sobie brał. Tutaj też na zdjęciu widzimy jakieś buty prywatne miałem, rękawiczki, także tak te początki wyglądały. W pierwszym roku rozpoczęliśmy od jeżdżenia w 2 osoby. Był to taki test, że był to jeszcze czas, kiedy się jeździło tylko z lekarzem, no to mieliśmy ten pierwszy sezon jeżdżenia z lekarzem. Lekarze, którzy jeździli, niektórzy mieli uprawnienia do jazdy motocyklem, było to 2 lekarzy, pozostali jeździli z tyłu, tak? Czy jazda w 2 osoby się sprawdziła? No niestety nie. Oprócz tego, że mamy 4 ręce do pracy, no to sama technika jazdy, sam dojazd na miejsce zdarzenia, niebezpieczeństwa, które są, problemy w manewrowaniu, ciężar motocykla z tym wszystkim, no wiązało się z tym, że te dojazdy nie sprawdziły się, było to, uważam, niebezpieczne, dlatego w kolejnych latach zrezygnowaliśmy z jeżdżenia w 2 osoby i została obsada jednoosobowa. Ciekawym zjawiskiem, które zobaczyłem, albo może inaczej to określić, takie bodziec, który zadziałał w Polsce, to były mistrzostwa w ratownictwie medycznym i drogowym. Odbywały się w Gródku nad Dunajcem, to był 2003 rok. My wtedy z kolegą Darkiem Gronowskim wystartowaliśmy tam w 2-osobowym zespole i rywalizowaliśmy z zespołami 3-osobowymi. Były to zespoły ratunkowe tak zwane. Udało nam się wtedy zająć 2. miejsce. Także wystartowaliśmy na nowym sprzęcie, wystartowaliśmy w 2 osoby zamiast w 3 i udało nam się dosyć wysoką lokatę zająć. Tym samym pokazaliśmy, że na takim sprzęcie
2 osoby, da się coś zrobić. Oczywiście to wszystko z biegiem lat ewoluowało i ta cała praca na motocyklu z doświadczeniem i z nowymi pomysłami polepszała się, ale ten pierwszy taki bodziec, gdzie ta ratownicza Polska zobaczyła, że można coś takiego zrobić, to myślę, że tam się to właśnie zadziało. Mieliśmy wiele głosów, że w różnych miastach w Polsce po tych zawodach byśmy chcieli uruchamiać te motocykle i takie następowały takie próby. W międzyczasie gdzieś pojawia się Fundacja R-Kwadrat w Krakowie, która też działała w jakimś sensie ratowniczo. Dodatkowo były różne organizacje, stowarzyszenia, które próbowały wziąć motocykl i robić nim zabezpieczenia, jakieś eventy, także działo się i to rzeczywiście był jakiś ruch, ale tak naprawdę kolejnym motocyklem, który rzeczywiście zaczął funkcjonować, podobnie jak gdański motocykl, był motocykl w Olsztynie. Dlaczego mówię, że podobnie? Z racji tego, że te motocykle, o których mówimy, to są motocykle, które działały obecnie w tamtym systemie, czyli były dysponowane przez dyspozytornię medyczną, motocykle miały swoje dyżury, czyli jeżeli my przechodziliśmy do pracy, to było tak, że cały sezon był obstawiony od poniedziałku do niedzieli, od godziny 7 do 19, czyli jak my rozpoczynaliśmy sezon, to dyspozytor wiedział, że on ma ten sprzęt. Nie było czegoś takiego, że nie ma albo jest dana osoba i ona się dopiero zgłasza, że będzie w tym dniu jeździć. Założyliśmy od razu tak, że jeżeli działamy, to działamy cały czas i kiedy dyspozytor nas nie wezwie, to musimy jechać, musimy obstawiać i z racji tego też to bezpieczeństwo dyspozytorów, którzy wiedzieli, że mają coś takiego pod ręką, bardziej chętnie nas wysyłali, no i po prostu pamiętali o nas, że coś takiego się dzieje. Słuchajcie, kolejne lata, które przynosiły, za każdym razem było coś nowego. Tutaj widzimy już środkowe zdjęcie, gdzie mamy motocykl oklejony, światła, te stroboskopy już są troszeczkę inne, sprzęt też dokładaliśmy, ulepszaliśmy tak, żeby to wszystko działało na tyle dobrze, żebyśmy mogli ratować tutaj osoby, do których jedziemy. Michał tam w poprzednim wykładzie powiedział troszeczkę o całej idei motocykla i rzeczywiście tak według tego od początku postępujemy i tak to działa. Jeździmy w zatłoczone miejsca, na jakieś tereny, gdzie są trudno dostępne. Też zdarza się, że na plażę wjedziemy, natomiast nie jest to taka łatwa rzecz pojeździć nawet tą uterenowioną Hondą, czyli African Twin po piasku. Ona na chwilę obecną już nie istnieje, bo została rozbita i skasowana, ale mieliśmy w niej opony szosowe, także ten piasek jednak był troszkę problematyczny. Bym prosił kolejny slajdzik. Jacku. Ok. Teraz całe perypetie, które były. Zobaczcie, jak tutaj wyglądała prasówka, z którą mieliśmy do czynienia. Jak spojrzycie sobie po tytułach, to było Harley ruszy, Harley nie ruszy, fundusze na Harley'a. Też nie było tak, że my dostawaliśmy pieniądze z funduszu czy z ministerstwa. To były pieniądze, które zdobywaliśmy. My walczyliśmy o sponsorów, walczyliśmy o to, żeby ten motocykl wyruszył. I osobiście jako ratownicy staraliśmy się pozyskać różne formy sponsoringu. Między innymi Lotos Gdański nas wspomagał i fundował paliwo. Taka firma jak Radmor, zajmująca się łącznością, załatwiała nam łączność. Także było wiele osób, które rzeczywiście wspomagały nas i pozwalało nam to ruszać z tym motocyklem, nawet bez finansowania tego z jakichś pieniążków rządowych. Jeżeli motocykl nie ruszał, no to gdzieś tam zawsze się pojawił jakieś zapytanie prasowe, czy motocykl ruszy, czy będzie jeździł w tym roku, czy pojedzie do pacjentów, także też w ten sposób w jakimś była presja wywierana na to, żeby rzeczywiście ten motocykl dawał radę jeździć. I kolejny slajdzik bym jeszcze poprosił. W naszym województwie dosyć mocno się rozwinęły te działania motocyklowe. Gdańsk był pierwszy, potem dołączył do tego Pruszcz Gdański, Sopot i Puck, także mamy na chwilę obecną przewidzianych
motocykli 5, bo w Gdańsku 2 jeżdżą. I te 5 motocykli mam nadzieję, że w tym roku uda się wyprowadzić na ulicę, chociaż na chwilę obecną w maju w Gdańsku nie ruszamy. Tak naprawdę powodów nie znam, zobaczymy co z tego wyjdzie, liczę na to, że czerwiec ruszymy, a jak nie, to chociaż ta nowa ustawa da nam możliwość, żeby w tym roku wyjechać. Nie pytam o powody, bo z pewnością jest kilka, ale mamy nadzieję i jestem przekonany, że zarówno legislacja, wasze doświadczenia, wzorce i te lata pracy nad tym, żeby być w tym miejscu, gdzie jesteście, były takim chyba najlepszym paliwem napędowym do tego, żeby ten proces już ruszył na 150% i żeby funkcjonował i żebyśmy już nie zadawali pytania, czy motoambulans jest potrzebny, czy się sprawdza, czy powinniśmy, tylko żebyśmy powinni zadawać pytania inne, w jaki sposób szkolić kadry, w jaki sposób dobierać sprzęt i tak dalej, ale jestem przekonany, że o tym porozmawiamy już w tej części, kiedy zaproszę was wszystkich do tej rozmowy warsztatowej, bym powiedział. Mam nadzieję, że dzisiaj padnie wiele ciekawych waszych przemyśleń i propozycji, jak ten system powinien być budowany, a tobie, Michał, Tomasz, przede wszystkim, przepraszam, życzę, żebyśmy w przyszłym roku nie musieli się zastanawiać, czy 2 zespoły, czy 3, tylko żeby wszystkie 5 działały. Dziękuję bardzo. Ekstra. Tomasz, zatem ty odpoczywasz, a kolejny gość już przed nami, kolejny gość za moment. Drodzy Państwo, Państwa i naszym gościem jest ratownik medyczny, związany z Państwowym Ratownictwem Medycznym już od 2012 roku. Obecnie pracuje w SPZOZ Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze jako ratownik, kierowca, rzecznik prasowy oraz ratownik i koordynator jednostki motoambulansu. Nasz gość swoje doświadczenia zawodowe zdobywał m.in. pracując jako paramedic w North West Ambulance Service NHS Trust. W zeszłym roku rozpoczął studia licencjackie w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie na kierunku ratownictwo medyczne, a dodatkowo należy podkreślić, że nasz gość jest wielkim zwolennikiem ultrasonografii i mam nadzieję, że w przyszłości, kiedy będzie już latał tym swoim moto po ulicach Jeleniej Góry i nie tylko, będzie również mógł pomagać naszym pacjentom przy udziale ultrasonografii. Panie i panowie, chłopcy i dziewczęta, bracia i siostry w ratowniczym świecie, Piotr Bednarek w naszym studiu w NT Live. Cieszymy się niezmiernie. Cześć Piotrze. Dobry wieczór wszystkim. Cześć Jacku. Dobry wieczór panowie i wam również. Zobaczcie Państwo, w jakim on studio siedzi, jaką on konkurencję dla NT Live zrobił. No zobaczcie, jakie światła i w ogóle. Chłopie, gdzieś tą karetkę wyrwał. To mój prywatny ambulans, Ojej. robiony na mobilne studio 200 km od domu, także na ten moment nadaję z pięknej Nysy. Trochę deszczowej, ale dalej pięknej. No super, słuchaj, podniosłeś poprzeczkę. Ja muszę w NT Live chyba poprawić swój wystrój, bo daleko mi do twojego. Gratuluję pomysłu i gratuluję profesjonalizmu, ale jak podzieliłeś się z nami w komentarzu, no profesjonalnie zajmowałeś się kiedyś obrazem i dźwiękiem, i tak więc nie ma lipy tutaj, widzę. Nie, zanim zacząłem pracę w pogotowie ratunkowym jako ratownik medyczny, spędziłem 5 lat jako fotoreporter w Gazecie Wyborczej, studiowałem fotografię w Czeskiej Opawie, także no trochę tych medialnych rzeczy zdążyłem zobaczyć, poznać, no a teraz zajmuję się medialnymi rzeczami od strony ratownictwa medycznego między innymi. No gratuluję, bo pełnisz funkcję rzecznika prasowego i to nie jest bardzo wdzięczna funkcja, bardzo super spokojna, bo czasami dzieją się rzeczy niespodziewane, gdzie trzeba stanąć i obiektywnie się odnieść do pracy ratowników medycznych. Nie wolno wybielać naszych błędów i klepać po plecach, kiedy coś źle robimy, no ale też zarządzamy informacją i to też nie jest łatwy kawałek chleba. Jak sobie z tym radzisz? Tak jak powiedziałeś, moim zdaniem nie ma co oszukiwać widzów przede wszystkim, ani mediów, ponieważ żyjemy w czasach takich, gdzie każdy ma możliwość nadawania tak naprawdę na żywo, tak jak my teraz, relacji z wydarzenia, ma możliwość nagrania czegokolwiek, później opublikowania i niestety nie mamy na to wpływu tak naprawdę, ponieważ to się może dziać, tak jak powiedziałem,
po prostu na żywo. No i cóż, mogę powiedzieć, ktoś puka do samochodu. Ale bardzo proszę, możesz otworzyć. W każdym razie staram się w codziennej pracy po prostu nie oszukiwać, jak najwięcej informacji przekazywać w sposób obiektywny, oczywiście z zachowaniem tajemnicy służbowej i tajemnicy medycznej. Nie o wszystkich informacjach możemy informować, oczywiście mam zawodowe wpadki, które no, spędziły mi sen z powiek przez kilka nocy, kiedy o nich sobie przypominam. No, można czasami różne głupoty powiedzieć na antenie. Zamiast ramówka to rozkładówka albo inne rzeczy, albo nagle na antenie pojawi się coś, co się nie powinno pojawiać. Tak więc rozumiem Cię doskonale. Praca głosem niekoniecznie jest przyjemna, ale napisał do nas nasz niezastąpiony Jędrzej, który napisał: Jacku, przykro mi to powiedzieć, ale w tym odcinku Twoje studio przegrało z chłopakami. No tak, bije się w pierś, jak się ma koszulkę Supermana i jest się Supermanem na co dzień, to trzeba mieć i super studio. Więc widzisz, Jędrzej, Supermanem nie jestem, więc mamy dzisiaj tylko takie własne. Piotrze, ty również masz doświadczenia z brytyjskim NHS-em, ty również tam byłeś, widziałeś. Znowu ponowne pytania, takie jak zadałem wcześniej. Pamiętasz swoje pierwsze doświadczenia z Paramedic Single Unit, z first responderem, który przyjechał do was na motocyklu? Czy pamiętasz może jakiś wyjazd? Masz jakieś ciekawe przemyślenia w tym temacie? W Northwest Ambulance Service to jest takie pogotowie na północnym zachodzie Anglii. Dokładnie pracowałem w Manchesterze, w samym centrum ścisłym przez 3,5 roku. Potem przeniosłem się delikatnie na północny zachód do Bolton i tam spędziłem pół roku. W swojej karierze nigdy nie miałem styczności z ratownikiem na motocyklu, natomiast Manchester sam w sobie, samo centrum ścisłe, miało 2 ratowników, którzy jeździli w centrum Manchesteru na rowerach. I bardzo często do nich byliśmy dysponowani ze względu na to, że oni mieli naprawdę świetne czasy realizacji. No i chłopaki spędzali całe dnie swoje dyżury w centrum miasta, odpowiadając tak naprawdę na większość tych wyjazdów, które były w centrum Manchesteru. Oczywiście dyspozytorzy starali się dysponować ich przede wszystkim do kategorii pierwszych, do tych najbardziej zagrażających życiu, natomiast bardzo dużo z nich, tych wyjazdów było realizowanych również wtedy, kiedy duże ambulanse były zajęte, albo nie mogły się przecisnąć, albo na takiej tablicy dyspozytorskiej, powiedzmy, to wezwanie brzmiało na takie, które jednoosobowy zespół może spokojnie zrealizować i jakby temu pacjentowi pomóc. Miałem większą styczność z ratownikami, którzy pracowali na tak zwanych Rapid Response Vehicle, czyli to były RRV. Sam również doświadczyłem tej pracy. Moim zdaniem, porównując do pracy w tych dużych karetkach dwuosobowych, no to praca na RRV była dużo bardziej wymagająca, dużo bardziej ciekawsza, ale również dużo bardziej, powiedzmy, spokojna, ponieważ te duże ambulanse praktycznie cały czas były w ruchu i cały czas jeździło od pacjenta do pacjenta z półgodzinną przerwą, a następnie wracały z powrotem do realizacji kolejnych, czekających już wiele godzin zleceń. Natomiast RRV miały tych zleceń kilka i tak naprawdę to jest może troszeczkę niewyobrażalne, ale w czteroletniej praktyce zawodowej w Wielkiej Brytanii tylko jeden dyżur miałem taki, gdzie ani razu nie wyjechałem na RRV. To był jedyny dyżur. Natomiast te dyżury, tak jak powiedziałem, były dużo spokojniejsze i dużo ciekawsze ze względu na to, że tam odpowiadało się głównie do kategorii pierwszej, choć potem Northwest Ambulance Service wymyślił coś takiego jak Green Car i to był takie RRV, które można było spędzać dyżur w swojej jakby macierzystej stacji, widziało się zlecenia na tablicy i wybierało się kategorie 3., 4., złamane kończyny, złe samopoczucie, problemy socjalne i tak dalej, upadki, i można było pojechać do tego pacjenta bez sygnałów, na spokojnie, ocenić stan jego zdrowia i zaproponować mu inny rodzaj opieki niż transport do
szpitalnego oddziału ratunkowego, ponieważ wcześniej, przed pójściem na taki Green Car, mieliśmy szkolenie z Manchester Triage System i było nam po prostu łatwiej tego pacjenta zaopatrzyć. Zobacz, ile sam wymieniasz tych doświadczeń i dobrych praktyk. Nie lubię tego określenia, ale wskazówek do tego, że można zadysponować jedną osobę na zespole motocyklowym, bądź jeżeli nie ma pogody, do tego motocyklista przesiada się do samochodu, prawda, i może poruszać się również w trybie uprzywilejowanym i bezpiecznie dla siebie. Zobacz, ile się zyskuje, ile czasu, ile oszczędzamy na tym, że zespoły te kołowe mogą realizować inne zadania, inne zlecenia. Ten First Responder Unit to jest coś niesamowitego. Dziękuję za to, że się podzieliłeś swoimi doświadczeniami, one są bardzo cenne, a w tym momencie pozwolisz, że raz jeszcze wyświetlę dwie osoby, które Cię pozdrawiają. Jest to Twój tata, Pan Jacek. Panie Jacku, serdecznie Pana witam i fantastycznie, że Pan jest i dziękuję za to, że się Pan odezwał. To naprawdę bardzo miłe, a jest z nami również Paweł Bednarenko, o którym, pamiętasz, Piotrze, rozmawialiśmy jeszcze nie tak dawno na kursie. Jak Cię, Paweł, upiekły uszy, to przez nas, prawda, Piotrze? Dokładnie tak, dokładnie tak. Także Pawła też pozdrawiam, tam jest cała jeszcze ekipa ludzi, coraz mniej, bo się wykruszają, ale jeszcze zostali ludzie, z którymi pamiętam, że ja jeszcze zaczynałem swoją pracę, no i podziwiam, że zostali, bo to jest bardzo ciężki kawałek chleba, praca w brytyjskim systemie ochrony zdrowia. Czyli co, tak wychodzi na to, że ludzie wracają i za chwilkę się cała ekipa, cała ta mocna, no właśnie mocny zespół medyków z całej Europy spotka znowu w polskim PRM-ie? Trzymam kciuki, że się tak wydarzy, ponieważ no jakby Polska jest pięknym krajem i można tutaj dużo rzeczy naprawić oczywiście i wprowadzić i zmienić, natomiast chciałbym jednak swoją praktykę zawodową kontynuować już tutaj, tylko i wyłącznie, żeby już nie musiał nigdzie jeździć. I tym oto pozytywnym akcentem zakończymy tę część wywiadowczą i teraz chciałbym, żebyś nas przeniósł do swojej Jeleniej Góry, żebyś trochę nam opowiedział o stanie rzeczy na 25 kwietnia 2025 roku. Na czym stoimy w Jeleniej Górze i czy ty masz coś do pokazania, bo ja już się dzisiaj pogubiłem. Tak, Jacku, mam prezentację, więc możesz wyświetlić spokojnie zdjęcia. To są zdjęcia, ja mogę też przytoczyć w międzyczasie statystyki za zeszły rok. Dobra. A odpowiadając na twoje pytanie, na czym stoimy na 25 kwietnia 2025 roku, to w tym sezonie czekamy na nowelizację ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, tak jak wszyscy, i czekamy na to, żeby ta ustawa dała nam możliwość zaaplikowania o motoambulans systemowy. No, powód jest prosty, budżet i koszty utrzymania no niestety nie pozwolą nam w tym roku najprawdopodobniej uruchomić we własnym zakresie motoambulansu, który przez ostatnie 2 sezony pomagał mieszkańcom Kotliny Jeleniogórskiej i samej Jeleniej Góry. Okej, czy to jest, powiedz mi, dobra, to potrzebuję dosłownie chwilę czasu, bo zapełniły nam się wszystkie możliwe okna, za chwilkę muszę coś wykasować, ale w 2-3 zdaniach, jakbyś mógł powiedzieć jeszcze o tym, czym jeździcie, na czym się poruszacie, a ja za moment już uzupełnię to o fotografię. Na co dzień zespół motocyklowy w Jeleniej Górze porusza się, to jest jeden motocykl, to jest Suzuki V-Strom 650. Był to motocykl używany, kupiliśmy go z drugiej ręki, wyposażyliśmy we własnym zakresie w te najpotrzebniejsze rzeczy. Nie mieliśmy tam defibrylatora manualnego, mieliśmy za to AED LifePacka 1000. Nie mieliśmy respiratora, mieliśmy worek samorozprężalny typu ambu lub jak to jest popularnie nazywane ambu. Do tego mieliśmy oczywiście, tak jak chłopaki wcześniej wspominali, zestaw porodowy, zestaw urazowy, ssaka ręcznego, mieliśmy radiostację, żeby ewentualnie mieć drugą drogę komunikacji. No i teraz z ciekawostek, które my wprowadziliśmy, to przede wszystkim opieraliśmy się na tym, że motocykl w pogotowie ratunkowym w Jeleniej Górze działał na zasadzie
i jednostki wspierającej system. Dalej jesteśmy zarejestrowani jako jednostka wspierająca system i nasze dyżury były zarejestrowane pomiędzy 1 maja a 30 września od godziny 7 do 19, czyli mniej więcej, żeby pokryć założenia systemowe tego motocykla. Wyjeżdżaliśmy w pierwszym roku naszego stacjonowania, w pierwszym roku działalności z głównej podstacji pogotowia ratunkowego w Jeleniej Górze, z ulicy Ogińskiego. To jest podstacja znajdująca się na terenie szpitala jeleniogórskiego i tak naprawdę pozwalała nam w dość krótkim czasie dotrzeć do mieszkańców ścisłego centrum. Jelenia Góra sama w sobie nie jest jakąś ogromną aglomeracją, oczywiście zdarzają się godziny szczytu, jak w każdym większym mieście. Dużym problemem oczywiście są miejsca, które są zastawione chociażby przez słupki na osiedlach, a sam szpital jeleniogórski znajduje się w takim osiedlu trochę z wielkiej płyty. Tych wieżowców, tych bloków jest bardzo dużo miejsc jest niestety zablokowanych przez parkujące wszędzie, absolutnie wszędzie samochody osobowe. Natomiast co jest jakby plusem tego motocykla, to i rejon operacyjny obfituje również w turystów. W sezonie letnim to jest czasami ponad 1 milion turystów, którzy odwiedzają Karkonosze i mieliśmy kilka bardzo dobrych pod względem działalności motoambulansu przykładów, które pokazały, że ten motocykl się naprawdę sprawdza. To były chociażby zatrzymania krążenia na szlaku, to były wypadki na drodze krajowej nr 3, na drodze krajowej nr 5, na drogach powiatowych pomiędzy miejscowościami, ponieważ sam rejon operacyjny pogotowia rozciąga się na dość znacznym terenie, to ten motocykl miał dość znaczną przewagę nad karetkami kołowymi, których w Jeleniej Górze jest 14. Więc byliśmy też w stanie pomóc naszym koleżankom i kolegom na zespołach ratownictwa medycznego, by dotrzeć do pacjenta szybciej. I teraz wracając do samego sposobu działania, my korzystaliśmy oczywiście we współpracy z dyspozytornią medyczną w Legnicy, my również korzystaliśmy z modułu koordynatora w systemie wspomagania dowodzeniem SWD-PRM. I w tym module mieliśmy możliwość, by podejrzeć na bieżąco, jakie zlecenia zostały przez tego dyspozytora naszego medycznego z dyspozytorni medycznej w Legnicy przyjęte do realizacji lub jakie są w trakcie realizacji i mogliśmy również wybrać w porozumieniu z dyspozytorem lub czasami we własnym zakresie, że na przykład pojedziemy do pacjenta, który będzie oczekiwał na zespół, który jedzie do niego na przykład 14 czy 15 kilometrów, bo to są takie odległości, zdarzają się, i jeździliśmy do tego pacjenta, udzielając mu pomocy, wprowadzając bardzo proste czasami rzeczy, jak leczenie przeciwbólowe, jak leczenie duszności, podaż tlenu, czy chociażby wsparcie psychiczne, bo to też jest ważne. Nie mieliśmy masywnych krwotoków, które moglibyśmy zatamować lub pomóc. Zdarzały się zatrzymania krążenia. Ze statystyk na przykład w zeszłym roku pierwsi na miejscu zdarzenia byliśmy, już Wam mówię, 108 razy. To jest całkiem pokaźna liczba, biorąc pod uwagę, że mieliśmy 192 wyjazdy dokładnie. 98 razy byliśmy zadysponowani przez dyspozytora medycznego wysyłającego, który dzwonił na nasz telefon służbowy i mówił: macie taki i taki wyjazd, choć spędzając czas przed komputerem z modułem koordynatora, my już tak naprawdę wiedzieliśmy, że wpadło na przykład zlecenie w kodzie pierwszym alarmowym i zaczynaliśmy się wcześniej do tego wyjazdu szykować. Na podstawie modułu koordynatora 80 razy nastąpiła tak zwana w naszym zakładzie pracy, w naszym pogotowiu samodyspozycja. Pacjentów przekazanych ZRM było 119, 2 pacjentów przekazaliśmy innym służbom, jak na przykład Straży Miejskiej czy Policji. Tak jak wcześniej wspomniałem, 108 razy byliśmy pierwsi na miejscu zdarzenia, a na miejscu zdarzenia w ogóle, czyli w miejscu publicznym czy w domu u pacjenta, 47 pacjentom udzieliliśmy pomocy bez udziału tak naprawdę dużego ambulansu.
bez dwuosobowego zespołu ratownictwa medycznego. Więc moim zdaniem, biorąc pod uwagę te wszystkie doświadczenia z brytyjskiego systemu ochrony zdrowia i z pracy na RRV, chciałbym, żeby motoambulans, może to jest niepopularne, co powiem, ale chciałbym, żeby też motoambulans miał możliwość udzielania pomocy we własnym zakresie. Osobiście nie bałbym się takiej pracy, ale oczywiście zrozumiem, jeżeli ustawodawca powie, że nie, że tylko kody pierwsze, ewentualnie wspólnie wypracujemy jakiś model pracy. Natomiast ja widzę, mówię, po tym, co widziałem w Wielkiej Brytanii i po tym, co ja sam robiłem tutaj na motocyklu, jestem gotów do tego, żeby tej pomocy udzielać też pacjentom w pojedynkę, samodzielnie. I tak to wygląda. Jest strasznie dużo gadam, przepraszam. Nie szkodzi, ja mam dzisiaj trochę mniej roboty, jak mam takiego dziennikarza na łączach. Powiedz mi, na pewno będziemy o tym rozmawiać. Dzisiaj też już wspomniał o tym Michał, o komunikacji. Jak poradzić sobie z tym problemem wpięcia motocykla w system zarówno komunikacji nasobnej i komunikacji poprzez przesyłanie dokumentacji do SWD? W 2 zdaniach mógłbyś nam na ten temat powiedzieć, a ja będę wyświetlał te zdjęcia, które pojawiają się na ekranie. Oczywiście. Na ten moment my tam na samym końcu tej prezentacji będzie zdjęcie z systemu wspomagania dowodzeniem SWD-PRM, gdzie na samym dole jest powiadomione o motoambulans. I część dyspozytorów, z którymi pracowaliśmy, wykorzystywała jakby na dopisanie nas do tej karty zlecenia wyjazdu zespołu ratownictwa medycznego właśnie na zasadzie dodatkowych służb. Tam się pojawiałem, dla osób niezorientowanych, naszych gości, którzy nigdy nie mieli tabletu w ręce, tam pojawia się na przykład powiadomiono policja, GOPR, Straż Miejska, no kogo dyspozytor poinformuje, tam dopisuje sobie taką regułkę. Czasami pojawialiśmy się jako dodatkowy zespół, na przykład nazwa zespołu, jak w Jeleniej Górze załóżmy D0212, D0218, to my pojawialiśmy się jako motoambulans. No nie jest to dopracowane na ten moment, bo tak naprawdę co dyspozytor to inny sposób pracy z nami. Dokumentację prowadziliśmy papierową do pacjentów, których udawaliśmy się. Z założenia zakładaliśmy kartę indywidualną ratownika medycznego, której kopia była później przekazywana do naszego sekretariatu, gdzie nasze koleżanki jakby do dokumentacji dołączały tego zlecenia, karty zlecenia wyjazdu zespołu ratownictwa medycznego. Nie prowadziliśmy w żaden sposób dokumentacji cyfrowej, nie było takiej możliwości. Jeżeli chodzi o pozostawianie kogoś w miejscu zdarzenia, to też zależało od dyspozytora, ponieważ niektórzy dyspozytorzy powiedzmy, że ufali bardziej, niektórzy trochę mniej i niektórzy odwoływali zespół ratownictwa medycznego jako anulowanie zlecenia, a niektórzy prosili na przykład, żeby ten zespół jednak dotarł na miejsce i wypełnił cyfrową dokumentację, KNCR-kę chociażby i opisał dokładnie, co się wydarzyło. Więc tak to wygląda. Jeżeli chodzi o łączność, Jelenia Góra ma względny problem, ponieważ nasza dyspozytornia, tak jak wspomniałem, jest w Legnicy i my najczęściej kontaktujemy się z dyspozytorem medycznym wysyłającym poprzez telefonię komórkową. Mamy oczywiście przekaźniki w swoim rejonie operacyjnym radiowe, natomiast nie zawsze oczywiście, no bo to jest tylko i wyłącznie fala radiowa, nie zawsze te przekaźniki są w stanie złapać sygnał. Oczywiście radio nasobne mieliśmy ze sobą, ponieważ jak wiemy, no czasami jest konieczność skontaktowania się z lotniczym pogotowiem ratunkowym, czy chociażby użycia kanału B112, więc mieliśmy taką możliwość. Dziękuję Tobie za to, wytłumaczenie. Wybacz proszę, że z lekkim opóźnieniem, ale jednak z sukcesem udało się zamieścić tę prezentację, tych zdjęć, fotorelację zdjęć
i chciałbym też, żebyś pozdrowił wszystkich swoich kolegów, których nie ma dzisiaj z nami fizycznie na antenie, ale którzy z Tobą prowadzą dyżury na moto i jeździcie w Jeleniej Górze i okolicach. Jelenia Góra dla mnie osobiście jest bardzo ważnym miastem, bywałem tam często, szczególnie na Zaauku, szczególnie w takich miejscach, które się nazywało kiedyś Atrapa albo Okoloko, to takie miejsca kiedyś bardzo znane w Jeleniej Górze, już po nich pewnie śladu nie ma, ale bardzo się cieszę, że dzisiaj akcent jeleniogórski zarówno w Twojej osobie, ale również w motywie motoambulansu wystąpił. I teraz zapraszam Cię do naszej poczekalni i zachęcam naszego kolejnego gościa do tego, żeby dołączył za moment do nas, a już, drodzy Państwo, zbliżamy się do wielkiej debaty ratowników medycznych pracujących na motoambulansie, gdzie będzie można zadawać pytania, będzie można komentować przebieg rozmowy, a nasi goście będą dzielić się swoimi doświadczeniami związanymi z tym, co już wiedzą, na zasadzie tego, co mogą rekomendować dysponentom w Polsce, żeby na bazie ich przemyśleń powstała skarbnica wiedzy, żeby nie było byle jak w systemie motoambulansu, ale żeby było porządnie i tak jak należy. Coś do tego dodamy, Panie Piotrze, czy to wystarczy na tyle? Trzymam kciuki za powodzenie motoambulansu, ponieważ jest to świetna inicjatywa i dyżury na motoambulansie są naprawdę moim zdaniem fantastyczne, dopóki nie pada deszcz. Ale wtedy można się przesiąść do samochodu, niekoniecznie ambulansu stricte z noszami, mniejszego, gdzie jako nadal paramedic single unit albo first responder możesz realizować medyczne czynności ratunkowe. I to jest ciekawostka z Northwest Ambulance Service, które HEMS NWAS dysponował wyposażonym pięknym BMW X5. W przypadku pogody nielotnej zespół HEMS przesiadał się na koła i dojeżdżał do pacjenta w każdych warunkach i za każdym razem, nawet jeżeli padało. W miejscu, gdzie pracuje, zarówno zespoły HEMS mają swoje samochody i motocykliści w momencie, kiedy nie ma pogody albo jest zima, przesiadają się do paramedic single unit. Piotrze, widzimy się niebawem, a ja już za moment zaproszę do studia kolejną osobę. Tobie macham, serdecznie dziękuję. Drodzy Państwo, gość, który już czeka, to ratownik medyczny, od 17 lat pracujący w zespołach ratownictwa medycznego. Na motocyklach ratunkowych jeździ już od 6 lat, będąc jednocześnie koordynatorem tych zespołów Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi. Oprócz motocykli, drugim ważnym dla niego obszarem życia są, drodzy Państwo, psy ratownicze, z którymi pracuje przy poszukiwaniach zaginionych osób. Angażuje się ponadto w rozwój środowiska medycznego, czego efektem były dwie ogólnopolskie konferencje medyczne. Jego celem jest nie tylko ratowanie życia, ale także edukowanie i inspirowanie innych. I dzisiaj, drodzy Państwo, będziecie mogli się inspirować od osoby, która lubi właśnie to robić, być inspirowana i inspirować innych. Drodzy Państwo, Panie i Panowie, Michał Chmiela w NT Live, zapraszam Cię, dobry wieczór, witamy. Witamy. Witam wszystkich serdecznie, Ciebie, Jacku, i wszystkich słuchaczy i widzów. Cieszę się, drogi Michale, że jesteś z nami i w tym miejscu pozwolisz, że pozdrowię Adama Stępkę, z którym się chyba znacie, który udostępnił bardzo ładnie i ze swoim, jak zwykle, porządnym przekazem informację o dzisiejszej audycji. Adam sam pracuje jako PR-owiec, zajmuje się komunikacją, jest rzecznikiem prasowym i tym bardziej dziękuję Adamowi, że dzisiaj przez ostatnie dni zachęcał Państwa do udziału w tej rozmowie, a dzisiaj szczególnie aspekt związany z Michałem i z Łodzią. Michał, na dzień dzisiejszy, co możemy powiedzieć o Waszych dokonaniach w Łodzi, na czym stoimy u progu podpisania ustawy? Na czym stoimy? Stoimy na tym, że kolejny sezon ruszamy z dniem 1 maja, mamy potwierdzenie, mamy gotowe 2 motocykle, załoga jest gotowa do tego, żeby kolejny sezon, już 6 na terenie miasta Łodzi, te 2 motocykle funkcjonowały. Także z tego jesteśmy jak na razie bardzo zadowoleni. No, czekamy na zmiany w tej ustawie i usystematyzowanie tego i włączenie faktycznie tego motoambulansu w system ratownictwa medycznego w Polsce. Co jest najtrudniejsze, jeśli chodzi o koordynowanie zespołu w ogóle ratownictwa medycznego? Do tego dorzucimy te osoby czy zespoły pracujące w ZRM-ach, takich stricte czterokołowych, no ale za chwilkę dołożymy jeszcze motoambulans. Na czym może polegać największa trudność w koordynacji
zespołów realizujących medyczne czynności ratunkowe? Wiesz co, Jacku, wydaje mi się, że trudność generalnie to jest praca w jednoosobowym zespole i to nauczenie się tej pracy faktycznie w pojedynkę. Musimy wziąć pod uwagę, że nie za każdym razem, jak wyjedziemy my na motocyklu, to ten zespół faktycznie czterokołowy z dodatkowymi ratownikami będzie nam też zadysponowany. My pracujemy w Łodzi na zasadzie takiej, że wspieramy się faktycznie panelem dyspozytorskim, tak jak mówił Bartek w Jeleniej Górze. Jesteśmy dysponowani przez dyspozytorów medycznych. Czasami te zlecenia wyjazdu, jakby w cudzysłowie, wybieramy sami do tych wyjazdów w kodzie pierwszym. I często się zdarza też tak, że jak jesteśmy pierwsi na miejscu zdarzenia, to faktycznie te zespoły kołowe są, te normalne karetki są odwoływane przez nas. I faktycznie ta karetka jest możliwa do zadysponowania do jakiegoś innego zdarzenia. Biorąc pod uwagę, że faktycznie tych zdarzeń w Łodzi i wyjazdów jest generalnie bardzo dużo. Bo jeżeli weźmiemy sobie przez statystyki z zeszłego roku, to jedna z karetek, którą koordynuję, zrobiła 3700 wizyt bez jednej wizyty. Więc to jest jeden zespół dość mocno obciążony taką ilością wizyt. A co za tym idzie, też mam odpowiedź właśnie z tego zespołu, że w momencie, kiedy te motoambulanse w tym okresie od 1 maja do końca września funkcjonują, oni to odczuwają. To jest też zdjęcie jakby z nich troszeczkę takiego nawału całej pracy. Także koordynacja, myślę, w tych zespołach nie jest bardzo trudna. Dobieramy ludzi pod kątem doświadczenia. Nie są to młodzi ratownicy, są to ratownicy doświadczeni, którzy już kilkanaście lat pracują w zawodzie. Są motocyklistami prywatnie, nie tylko tyle, że przyjdzie na dyżur i będzie jeździł motoambulansem, bo to nie o to chodzi. Są to doświadczeni motocykliści i pod tym kątem staramy się tak ułożyć pracę, żeby cały miesiąc, czy cały sezon od tego 1 maja był zabezpieczony w 100%. Czyli sprowadzając to do krótszej wypowiedzi, jest to wyzwaniem spiąć wszystkie grafiki. Generalnie tak, spiąć wszystkie grafiki, bo nie zapominajmy, że ludzie, którzy na motocyklach jeżdżą, też pełnią rolę normalnie ratownika w karetce, więc jakby nawał tej pracy, niektórzy pracują w szpitalach, więc gdzieś tam pospinanie całej harmonogramu całej tej pracy jest jakimś wyzwaniem, ale nie jest wykonalne. Jasne. Drogi Michale, to chyba taki jest moment, żeby można było wrzucić na naszą stronę i do naszego studia prezentację, z którą dzisiaj do nas przyszedłeś i od razu się człowiek ucieszył. Od razu widać, że są, tak od razu można się wyprostować i w ogóle, bo tutaj piękne rzeczy się będą działy. Opowiadaj. Tak jest. W Łodzi dysponujemy na dzień dzisiejszy już 3 motocyklami, 2, które będą funkcjonowały. Jeden motocykl to jest Benelli, zastępczy. To jest taki motocykl, który mamy jakby w zapasie w razie w razie jakiejś awarii tego głównego motocykla. Natomiast głównymi naszymi motocyklami są Hondy Afryki, na których funkcjonujemy w sezonie od 2020 roku. Mamy 2 motocykle na terenie całego miasta. Tak jak powiedziałem, funkcjonujemy od 1 maja do końca września w 12-godzinnych dyżurach codziennie od godziny 7 i 7 dni w tygodniu. Posiadamy na terenie miasta 4 zespoły specjalistyczne i 24 zespoły typu P, co jakby pozwala i dokonujemy tych wyjazdów, jeżeli ten zespół podstawowy, dwuosobowy jest wysyłany, a my dojeżdżamy, czy jesteśmy pierwsi na miejscu zdarzenia, to zawsze jesteśmy dodatkową parą rąk dla tych naszych kolegów. Jakby założenia funkcjonowania motocyklowego zespołu ratownictwa medycznego to są oczywiście te najcięższe sytuacje, czyli wypadki komunikacyjne, nagłe zatrzymania krążenia, wspomaganie ZRM-ów, na przykład konwojowanie do SOR-u. I tutaj wypracowaliśmy, mogę powiedzieć, z całą naszą ekipą jeżdżącą na motoambulansach dość, myślę, fajną inicjatywę i dość fajne takie założenia, że w momencie ciężkich wyjazdów w postaci nagłego zatrzymania krążenia i uzyskania rozkłu, ten pacjent w momencie, kiedy jest transportowany do szpitalnego oddziału ratunkowego, my jedziemy przed tą karetką jako konwojowanie tej karetki i ewentualnie blokowanie skrzyżowań na to, żeby ta karetka płynnie mogła przez to nasze zakorkowane miasto przejechać.
wykorzystanie zespołu właśnie do działań w miejscach publicznych, trudno dostępne miejsca w postaci, nie wiem, hal produkcyjnych czy zakładów chociażby komunikacji miejskiej, gdzie są naprawiane czy tramwaje, czy autobusy i wjeżdżamy konkretnie pod samego pacjenta. Trudne dostępne miejsca, galerie handlowe oczywiście, tak jak też było powiedziane, duże sklepy, gdzie nie musimy z tym biegać po ten sprzęt i sobie tego sprzętu donosić. Oczywiście wczesne podjęcie działań ratowniczych, to co powiedziałem już, trudne dostępne miejsca i wspólne prowadzenie działań ratowniczych z przybyłem na miejsce z ETRM-em. Nie wygląda to na pewno tak, że po przyjeździe z ETRM-u przekazujemy pacjenta i ten pacjent jakby nas już nie interesuje. Zostajemy do samego końca, jesteśmy dodatkową parą rąk dla dwuosobowego zespołu. Jeżeli chodzi to są statystyki, które przytoczę od 2020 roku, od pierwszego sezonu. Tak, możemy zaobserwować wzrost w ogóle liczby wyjazdów. To są statystyki oczywiście na nasze 2 motocykle, gdzie w 2022 roku no już drastycznie wzrosła liczba tych wyjazdów, bo 723 wyjazdy na te 2 motocykle. Wcześniejsze lata to był nasz początek, to była nauka też dyspozytorów, że ten motocykl jest. My też się musieliśmy nauczyć jakby funkcjonowania na tym motocyklu i prowadzenia tych działań w pojedynkę. Natomiast jak widać, te statystyki rosną, ten motocykl jest wykorzystywany. Teraz mogę powiedzieć, że w zeszłym roku i 2 lata temu no, te statystyki opiewały w granicach 950 wyjazdów na te 2 motocykle w sezonie, więc jest to dość sporo. Biorąc pod uwagę całość tego funkcjonowania, to też zostaliśmy dysponowani do nagłego zatrzymania krążenia w pierwszym sezonie. Bardzo, bardzo licho, bo tam wychodziło około chyba 3 czy 4 zatrzymań krążenia z każdym rokiem i też dyspozytorzy się tego uczyli, że my jesteśmy szybsi, bardziej mobilni i możemy dojechać i udzielić tej pomocy przy nagłym zatrzymaniu krążenia. Jak statystyki pokazują, z każdym rokiem tych zatrzymań krążenia w miejscach publicznych jest więcej i ten motocykl jest do tego też wykorzystywany. Jeżeli chodzi o zadania motocyklowe w przypadku zatrzymania krążenia i późniejszego uzyskania właśnie rozkładu, to jest to, co mówiłem, że w sytuacji dotarcia na miejsce zdarzenia przed ZTRM-em, no to prowadzenie oczywiście zaawansowanych czynności, później współpraca z przybytym ZTRM-em jako ta właśnie dodatkowa para rąk, wspólna reocena tego pacjenta, czyli to nie przekazujemy tego pacjenta właśnie kierownikowi zespołu podstawowemu czy specjalistycznemu, tylko nadal współpracujemy i oceniamy tego pacjenta jeszcze raz. Konsultacja później z kierownikiem ZTRM-u o tym, gdzie ten pacjent ma być transportowany, no i konwojowanie tego ZTRM-u do szpitala. Transport pacjenta, tutaj rozważamy, czy faktycznie, jeżeli my dojedziemy jako na 3. para rąk i jesteśmy tą 3. parą rąk, czy faktycznie ten transport pacjenta po zatrzymaniu krążenia musi się odbywać karetką specjalistyczną czy karetką podstawową. Kiedyś, parę lat do tyłu, jak pamiętam, to była zawsze tendencja wezwijmy eskę i przekażmy tego pacjenta, jakby zrzućmy z siebie troszeczkę odpowiedzialności i ten problem, z którym się spotkaliśmy. Natomiast no, w dzisiejszych czasach oczekiwanie na kolejny zespół na dojazd, no to jest strata czasu, dlatego też podjęliśmy z chłopakami taką inicjatywę, że konwojowanie tego zespołu podstawowego po zatrzymaniu krążenia jest dość istotną sprawą i naprawdę nam to wychodzi. Widać, że faktycznie transport nie wygląda tak długo. Jeżeli chodzi o samą mapę miasta Łodzi, w centrum funkcjonuje ten jeden motocykl o numerach E0101M i w północno-zachodniej części miasta funkcjonuje motocykl drugi E0103M. Te numery są tak nadane z racji tego, że jakby motocykl jest przypisany do zespołu specjalistycznego, co nie zmienia faktu, że faktycznie motocykl wyjeżdża nie tylko z tymi zespołami, ale też wyjeżdża w pojedynkę i realizuje wszystkie inne wizyty, które zostaną nam jakby narzucone czy zlecone do wyjazdu. Sprzętem, jakim my dysponujemy jako ratownicy na motocyklach, każdy motocykl oczywiście jest wyposażony w ten sam sposób, oczywiście cała tam tlenoterapia, ale jeżeli chodzi o defibrylator, to mamy defibrylator manualny COL X-Series. Jeżeli chodzi o respirator, mamy Weymany,
no i wszystko inne, co jest nam potrzebne do zabezpieczenia pacjenta urazowego i do prowadzenia tych czynności medycznych. Jeżeli chodzi o przekazywanie pacjenta w centrum urazowym, no to my tutaj jakby przekazujemy tego pacjenta na zasadzie protokołu ATMIST i dlatego my też jadąc też z tym pacjentem na przykład po ciężkim urazie do właśnie centrum urazowego, a że byliśmy pierwsi na miejscu zdarzenia, to my jako motocykliści przekazujemy tego pacjenta, no, który jest transportowany tym zespołem. Tak to wygląda u nas. Nasza Hondzina gotowa, jedna i druga do wyjazdu, także mam nadzieję, że ten sezon, jak wszystkie poprzednie do tyłu, będą jak najbardziej bezpieczne, nie tylko dla nas w Łodzi, ale dla wszystkich kolegów w Polsce, gdzie będziemy na tych motocyklach się poruszać. No wspaniała ta Honda jest. No wspaniała, no nie mogę się napatrzeć. Nam też się podoba, naprawdę. I jak to się prowadzi? A powiedz mi, DCT jak widzę. Tak jest. Jest to skrzynia automatyczna, prowadzi się, jak dla mnie, no bajka, po prostu coś niesamowitego. Odchodzi nam w cudzysłowie myślenie o redukcji biegów w naszym zakorkowanym dość mocno mieście, z racji chociażby budowy, która idzie już od kilku lat, się toczy w Łodzi, tunelu średnicowego i te zamknięte, zakorkowane ulice, które są naprawdę mimo swoich gabarytów, jak na Hondę, naprawdę dajemy radę. No to pięknie, gratulacje. Gratulacje zespołu, gratuluję zespołu, gratuluję pasji, takiego podejścia bardzo kompleksowego. Powiedziałeś o kilku bardzo ważnych kwestiach w trakcie dojazd, w trakcie MCR-ów i potem co zrobić, czy to SK ma przyjąć pacjenta po rozku, czy to można zrobić podstawą i tak dalej. Podchodzicie do tego wielowątkowo, bardzo kompleksowo i cieszę się, że już będziesz mógł się jeszcze również podzielić dodatkowymi przemyśleniami w trakcie naszego panelu dyskusyjnego, który już za moment, drogi Michale. W tym momencie bardzo serdecznie Tobie dziękuję. Odpocznij chwilę i za niebawem będziemy się widzieć ponownie. Dzięki. Do zobaczenia. Drodzy Państwo, naszym gościem kolejnym w naszej dzisiejszej audycji, 109. audycji w Nurristriget NT Live, jest ratownik medyczny w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie. Aktywny członek motocyklowego zespołu ratownictwa medycznego w powyższej jednostce, prywatnie prezydent klubu motocyklowego Defibrylator, uwielbia podróże, głównie motocyklowe, no jakby było inaczej. Cieszę się, że dzisiaj jest z nami. Bardzo fajnie, że znalazł dla nas czas. Państwa i naszym gościem jest Łukasz Łukaszewicz, którego witam w NT Live. Dobry wieczór. Cześć Jacku, witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Widzę, że niestety moja Palma przegra jako pierwsze miejsce na wystrój biura, ale trudno, jak się z tym pogodzę. Bardzo fajnie, dziękuję za zorganizowanie tej dyskusji. Naprawdę ja tutaj dowiaduję się wielu bardzo ciekawych rzeczy, bo musimy też wziąć pod uwagę to, że te motocyklowe ratownictwa medyczne, mimo jakiejś tam współpracy pomiędzy niektórymi stacjami, one się rozwijały jak gdyby w osobnych słoiczkach, w różnych miejscach i one budowały jakiś swój wystrój tego motocyklowego. I teraz możemy się spotkać i wybrać z nich być może to, co najlepsze i aplikować je tutaj w swoich stacjach. Ja może skupię się tylko na takich głównych różnicach, bo dużo tutaj bardzo zostało powiedziane. My zaczęliśmy w 2009 roku. Tutaj trzeba też oddać, tak jak słucham, jakie były problemy, jakie były początki w innych stacjach. U nas był to pomysł nie tylko ratowników, ale również dyrektora i wicedyrektora, który jest lekarzem, i tutaj wiedza o tym, że ten czas jest bardzo istotny, wiodła do tego wspólnego celu i udało się to zrobić tak, że zaczęliśmy od razu od nowego motocykla. Ten motocykl od razu przyszedł gotowy. Wyposażenie łącznie z radiostacją. Był to Transalp, nowy, przygotowany przez Hondę. No i właśnie tutaj możemy, to za chwileczkę do tego dojdziemy, jak się tym jeździło, bo też był on tak wyborem bez braku wyboru. Na pewno miał być serwis w Olsztynie i tak dalej. Honda też jakoś tak chciała się troszeczkę tak wejść w ten świat w tym 2009 roku. Natomiast to, co było bardzo istotne, to ten motocykl jako pierwszy w Polsce został wpisany i oficjalnie był finansowany przez NFZ i tak na wpół oficjalnie, bo był finansowany nie jako motocykl, tylko jako dodatkowy członek zespołu, przypisany do danej karetki. Natomiast on od samego początku nie jeździł z tym zespołem.
On trafił do dyspozytorni i pod dyspozycję dyspozytorów ratownictwa medycznego, tak że mogli go dysponować wedle swojego uznania. I my dość dużo wyjazdów realizowaliśmy na początku. Dzwonił dyspozytor i mówi: ty słuchaj, mam tam napad padaczki gdzieś w parku, podskoczysz, wysyłać ci zespół? Nie, dobra, to jak to padaczka, to pojedziemy, słuchaj, przerwiemy, zobaczymy, bo być może to się załatwi na miejscu. I bardzo wiele wyjazdów było dysponowanych w ogóle bez zespołu klasycznego. Co jest u nas ciekawe i dość oryginalne, to my pracujemy tak jak większość od początku maja do końca września, natomiast my pracujemy tylko od poniedziałku do piątku. Tak zostało to wpisane i z włączeniem również dni wolnych, tak zostało to wpisane w planie zabezpieczenia wojewódzkiego. Czy to dobrze, czy źle, ciężko powiedzieć. Olsztyn jest dość słabo turystycznym miastem, nie widać jakiegoś wielkiego poruszenia, natomiast widać zdecydowane rozluźnienie na drogach w weekend i to przyświecało też tutaj głównie na samym początku, że tutaj ten czas nie będzie aż tak duży. Te czasy też troszeczkę się zmieniły się też uwarunkowania i drogi, także ten motocykl tak czy inaczej zdobędzie na pewno przewagę, natomiast nie była ona aż taka oczywista. Kilka słów a propos tej ustawy, teraz czy ona to zmieni? Tak jak to analizowaliśmy też nie do końca, bo tam zapisy są maksymalne, że on ma pracować maksymalnie w tym okresie i maksymalnie 12 godzin na dobę, więc tutaj też dużo będzie zależało od wojewody, no i na pewno od dyrekcji, no też będzie ten motocykl, tak, będzie płacona doba, więc ciekawe, czy tutaj też nie będzie pokusa, żeby zmienić to jednak i żeby ten motocykl pracował i zarabiał na siebie przez cały tydzień. Kolejne, do czego jeździliśmy tylko i wyłącznie do zdarzeń ulicznych. Rzecz zmieniła się w 2023 roku bodajże, ale to za chwileczkę do tego dojdę. Dysponowany przez dyspozytornię. W międzyczasie doszedł oczywiście tablet i drukarka. Było to już dzięki Bogu po zmianie motocykla. Tutaj widzę, jak się uśmiechasz zawsze, jak mu wspominamy o BMW. Wybraliśmy po długich naprawdę naradach, co sprawdzi się na naszym terenie, bo jest to teren dość zróżnicowany, a jak wiadomo motocykle mają dość specyficzne ograniczenia. Oczywiście. I potrzebowaliśmy coś, co upora się z problemami Transalpa. Chcieliśmy wywalić na pewno 21-calowe koło, bo na naszym terenie no niestety się to nie sprawdzało i mieliśmy bardzo duże problemy z zawieszeniem, które przy różnej masie nawet kierowców po prostu sprawowało się inaczej. Pozdrawiam tu serdecznie Tomka Rogińskiego z Gdańska, który od wielu, wielu lat organizuje szkolenia i na torach motocyklowych nawet instruktorzy łapali się za głowę, bo parę razy byliśmy tym motocyklem, że tego się po prostu nie da prowadzić miejscami, po prostu odciążanie przedniego koła, więc na pewno stwierdziliśmy, że potrzebujemy zawieszenia, które będzie się adaptowało. I tutaj no jednak BMW, jeżeli chodziło o tą EZę, gdzie otwarto u nas kilka odcinków dróg ekspresowych, gdzie spokojnie ten motocykl w 1 sekundzie się utwardza i naprawdę pewnie prowadzi się przy prędkościach sporo przekraczających 200 km na godzinę, za chwilę wpadając na drogę z jakością asfaltu taką, że uwierzcie mi, że karetka, jak jedzie tam 40 na godzinę, to masz wrażenie, że się rozleci, ten motocykl jedzie w okolicach 130-140 i naprawdę to zawieszenie w ułamku sekundy przestawia się i pięknie jedzie razem z tym całym towarem. I jesteśmy po prostu szybko i bezpiecznie na miejscu. Powiedz mi, no dokończ proszę wątek, a ja zadam pytanie, bo mi ucieknie na pewno. Dobra, to zadaj pytanie, ja postaram się wrócić do wątek. Chciałbym tylko zapytać, na dzień dzisiejszy, za chwilkę ustawa będzie podpisana, pan prezydent i tak dalej, o tym już żeśmy mówili. Jak wygląda perspektywa tych najbliższych miesięcy u was w Olsztynie? Czego się należy spodziewać i jakie są fakty, a co jest tylko jeszcze na zasadzie, no może będzie w przyszłości? Wiesz co, u nas, no dzięki Bogu, tak jak mówię, jest też również cały czas zielone światło i popychanie dyrekcji, że to ma funkcjonować i że to jest dobre rozwiązanie, więc startujemy tak jak bodajże w 23 a 22 roku zabrano nam tablet i ogólnie rzecz biorąc trafiliśmy z powrotem pod zespoły. W pierwszym roku niestety pod tylko jeden zespół, co w ogóle było katastrofą. Rok później udało się to uwolnić, że po prostu jeździmy ze wszystkimi możliwymi zespołami naszymi i ten system będzie utrzymany. Minusem tego ogólnie jest to, że jesteśmy jakby własnością, nie jesteśmy za bardzo ujęci tak oficjalnie jak wcześniej i teraz jeżeli na przykład ktoś wypada z grafiku i nie ma obsady na karetkę,
to po prostu my z tego, i nikt się nie zgłosi inny, tak? Nie da się zorganizować innego pracownika, to wówczas nas przenosi się przesuwa się nas na ten zespół klasyczny i wówczas motocykl w ogóle nie wyjeżdża, dlatego nie posiłkuje się żadnymi statystykami, bo one nie miałyby w ogóle największego sensu dzisiaj. Przez ostatnie 2 lata to nie będzie w ogóle odzwierciedlało. Mogę powiedzieć, że naprawdę ten system dysponowania przez dyspozytornię był jedynym słusznym. Łącznie, tak jak już przebudowywaliśmy, kupowaliśmy ten motocykl, już wiedzieliśmy mniej więcej, jak to będzie wyglądało, więc przygotowaliśmy się od razu pod kątem tego, że kufer centralny powędrował na biuro. Był tam tablet, radiostacja, taka przenośna, na wypadek jakiegoś próby kontaktu po prostu na miejscu i drukarka, tak? Także normalnie drukowaliśmy kartę pacjentowi, jeżeli pacjent zostawał na miejscu, drukowaliśmy to. Działaliśmy normalnie, formalnie jako zespół kołowy, tak? W międzyczasie skasowano nam eskę, na naszym terenie nie funkcjonuje już żaden zespół specjalistyczny, mamy bodajże 11 zespołów podstawowych i 1 motocyklowy. Cóż tutaj jeszcze możemy dodać? Troszeczkę, jeżeli chodzi o tą ustawę, nadzieje mamy bardzo duże. Ja oczywiście wspieram motocykle. Całym swoim sercem uważam, że to jest świetne rozwiązanie. Natomiast tutaj też w dyskusji wcześniej było wspomniane o tym, że ta ustawa niestety zamknęła nas tylko na motocykle, bo ja uważam, że motocykle są świetnym rozwiązaniem. Natomiast jeżeli już byliśmy tak blisko, to zastąpienie słowa motocykl po prostu jednoosobową jednostką byłoby czymś genialnym, co rozwiązałoby być może problem zimy, być może któraś stacja już zdecydowałaby się na rozszerzenie tej działalności. I też motocykl być może nie jest idealnym rozwiązaniem w każdym terenie, tak? Bo być może jakieś kocury jeżdżą układami, być może stwierdzą, że słuchaj, my tam motocyklem nawet najlżejszym nie dolecimy w jakieś miejsca i oni mieliby otwartą drogę już, tak? A tak to znowu ktoś będzie musiał wyważać otwarte drzwi. Także tego bardzo mi szkoda. Powiem Tobie, Łukasz, że w jednym z wywiadów, w których miałem okazję rozmawiać z panem wiceministrem zdrowia, panem Waldemarem Kraską, opowiedziałem właśnie, jak to funkcjonuje w miejscu, gdzie jestem, kiedy nie ma pogody właśnie na to, żeby motocykl jeździł, bo nie jest to bezpieczne. No, ratownik medyczny o odpowiednich kompetencjach przesiada się właśnie do samochodu i jest to zakontraktowane na jednoosobowy zespół działania. Nieważne, czy on tam dojedzie na deskorolce, czy na motocyklu, czy w samochodzie. Chodzi o to, że mamy do dyspozycji ten First Responder Fast Rapid Unit do tego, żeby to działało, więc zgadzam się z Tobą i potwierdzam, że szkoda, że tego zapisu nie ma, ale wszystko co najlepsze jeszcze przed nami. Mamy nadzieję, że kolejna nowelizacja uwolni właśnie ten zapis. Ile to zajęło lat? Ale zajęło sporo, ale jesteśmy optymistami. Drogi Łukaszu, z racji takiej, że nasz Kamil ma zmiennika, który już czeka i chce mu odciąć głowę, za moment wygonię Cię do poczekalni, wpuścimy Kamila, zrobi swoje i będzie mógł wrócić na dyżur, bo on teraz w tym momencie jest zblokowany trochę nami. Tak więc pozwolisz, że trochę brutalnie, ale jednak przesunę Ciebie do poczekalni i za chwilkę spotkamy się w naszej... Bardzo chętnie już z Palmą uciekamy do poczekalni. Ekstra, cieszę się bardzo. A Państwo się zastanawiacie, jak długo Łukasz Łukaszewicz czekał dzisiaj? Jak przyszedł do studia, to był ogolony, a teraz jak wychodzi, to już jest cały zarośnięty. Dziękuję bardzo, Łukasz, widzimy się za moment. Drodzy Państwo, audycja dzisiaj jest niesamowita. Pierwszy raz się dzieje w tej naszej historii NT Live, a za chwilkę 5 lat będziemy obchodzili. 5-lecie będziemy obchodzić swoje w czerwcu. Jest tak, że przerzucamy się trochę między tymi ujęciami, ale to jest wielka radość i wielka frajda wychodzić ze strefy komfortu, bo dzisiaj już parę razy trzeba było z niej wyjść. Naszym i Państwa gościem będzie kolejna osoba, ratownik medyczny zatrudniony w rejonowym pogotowiu ratunkowym w Sosnowcu. Jest również nauczycielem akademickim Collegium Medicum Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Czynnie zaangażowany również jako ratownik wodny oraz strażak ochotnik. Zainteresowania pozazawodowe obejmują podróże, turystykę motocyklową, bardzo dobrze, oraz jazdę na quadach. Drodzy Państwo, Państwa i naszym gościem dzisiaj w NT Live jest gość prosto z Polski, również Kamil Skubis. Dobry wieczór, cześć Kamilu. Witam wszystkich na spotkaniu. Fajnie, że zostałem zaproszony, dzięki wszystkim. Chciałbym trochę Wam opowiedzieć, jak to wygląda tutaj u nas na Sosnowcu, jako że rozwijamy się z motocyklami. Tak naprawdę pierwszy sezon taki już pogotowiany to był w zeszłym roku, w 2024, gdzie pogotowie
zakupiło pierwszą jednostkę tak naprawdę motocyklową. Co jest u nas ciekawego, no jednostka funkcjonuje tak naprawdę od 1 kwietnia do 31 października, od 7 do 19 codziennie. Czy już chcesz prezentację, żebyś miał co pokazać, czy na razie wprowadzasz nas w ten temat? Taki wstęp rzutowy, bo tutaj bardziej bym chciał tak opowiedzieć troszeczkę, jak to u nas wygląda, bo tak posłuchałem chłopaków z całego tutaj prawie Polski, bo wydaje mi się, że u nas troszeczkę to rozwiązanie od praktycznie tego zeszłego roku wypracowane z dyspozytorią medyczną tak naprawdę województwa śląskiego, zostało to całkiem konstruktywnie przeprowadzone, gdzie wprowadziliśmy tak naprawdę dyspozycję motocykla indywidualnego. I ja osobiście jak wyjeżdżam, niejednokrotnie potrafię na 9-10 zdarzeń nie spotkać się z karetką ani razu. Bo dyspozytorzy wyszli z założenia, że jednak jest to jednostka indywidualna, jedziemy, działamy i dopiero po tak naprawdę badaniu motocyklisty podejmujemy te decyzje, czy karetka faktycznie jest potrzebna, czy nie jest ta potrzebna. Wręcz w zeszłym roku nawet kilkukrotnie przebudowaliśmy pewne elementy, na przykład w wypadku motocyklisty, akurat gdzie mieliśmy nagłe zatrzymanie krążenia, tak naprawdę bardzo ciężkiego pacjenta urazowego i był potrzebny ten dodatkowy ratownik w karetce, żeby przetransportować go do szpitala. Zdarzyło nam się tak, że ze strażakami ustaliliśmy, że motocykl oczekiwał na miejscu zdarzenia, a ja jako motocyklista przesiadłem się na ten czas transportu do karetki, gdzie działaliśmy do samego końca, po czym mnie później odwieziono z powrotem po motocykl do działania. Więc takie pierwsze próby innego spojrzenia na te działania były, wydaje mi się, całkiem ciekawe. Jak to wygląda w Sosnowcu? Teraz byśmy mogli tą prezentację. Wedle życzenia? Proszę uprzejmie. Jak to wygląda w Sosnowcu? Tak naprawdę do 2023 roku Sosnowiec współpracował z Fundacją Motocyklową i na terenie Zagłębia Śląskiego jeździła fundacja motocyklowa na motocyklu ratunkowym. W międzyczasie dyrekcja pogotowia już podjęła kroki o zakup swojego motocykla. Co bardzo fajnie się udało, to jest z moich informacji współpraca z miastem Sosnowiec, który współfinansuje działania tego motocykla. Dzięki temu motocykl może pełnić pełny dyżur i zawsze ma obsadę tak naprawdę ratowniczą przez cały swój okres pracy. Możemy dalej? Czym jeździmy? Tak naprawdę na ten moment flota składa się z jednego motocykla, z BMW 1250 RT, który jak siedliśmy na ten motocykl na samym początku, chyba tak naprawdę wszyscy od nas ratownicy, nie byliśmy do końca do niego przekonani. Po pierwszym sezonie się okazało, że kolejny motocykl, który w obecnej fazie jest w przetargowaniu, również już będzie BMW 1250 RT, bo spełnił oczekiwania chyba wszystkich naszych ratowników. Dzięki budżetowi obywatelskiemu tak naprawdę województwa śląskiego teraz obecnie trwa postępowanie przetargowe, które ma zadanie rozszerzyć naszą flotę już na 2 motocykle i od 1 czerwca tego roku ma ten motocykl wyjechać na drogę i już działać w miejscowości Jaworzno. Bo specyfika naszego rejonu to jest jednak aglomeracja śląska, gdzie te miejscowości są dosyć bardzo zagęszczone populacją, a ruch drogowy jest bardzo wzmożony. To jest tutaj, co zwróciłem sobie wcześniej uwagę. Plany tak naprawdę pogotowia sosnowieckiego są takie, żeby rozszerzyć flotę motocykli w najbliższych latach do 5 motocykli ratunkowych, które będą obejmować wszystkie powiaty, bo pokazuje to, że jednak motocykl ratunkowy spełnia i odciąża system ratownictwa. Plus tego, że jak jesteśmy niejednokrotnie w drodze, bo tutaj też próbujemy wypracować taką współpracę z dyspozytorami, że motocykl się jednak porusza po tych drogach, jest dysponowany, tak naprawdę rzadko kiedy się zdarza, żeby którykolwiek z ambulansów kołowych był przed nami. Dojeżdżamy, udzielamy pomocy, w razie czego jeżeli stwierdzimy, że jeżeli jechała karetka, bo mieliśmy zgłoszenie nagłe zatrzymanie krążenia, na miejscu się okazało zupełnie coś innego, to w tym czasie jesteśmy w stanie odwołać taką karetkę, która może jechać do kolejnego poszkodowanego w innym kozie bądź w innej potrzebie. Motocykl mamy tak naprawdę w pełni wyposażony w sprzęt, który byśmy potrzebowali na wszystkich zdarzeniach indywidualnych. Fajnie mamy to, że po pierwszym roku użytkowania motocykla
wszyscy ratownicy zwracali na pewne elementy wyposażenia, które byśmy chcieli zmienić w kolejnych sytuacjach, co zostało przez nas wysłuchane, na przykład właśnie rozszerzenie defibrylatora o 12-odprowadzeniowe EKG, które w specyfice naszych działań, gdzie jeździmy indywidualnie, się okazało bardzo potrzebne. No i teraz dyrekcja przystała na nasze prośby i będą zakupione już nowe defibrylatory z możliwością wykonania 12-odprowadzeniowego EKG, co pozwala nam działać tak naprawdę bezpiecznie i z głową. Jak to wygląda w dokumentacji? Wypełniamy kartę indywidualną ratownika medycznego. Oficjalnie jesteśmy wprowadzeni jako jednostka współpracująca z systemem państwowego ratownictwa medycznego. Z tego względu dyspozytorzy medyczni bezpiecznie nas dysponują do wszystkich zdarzeń. Tutaj są plany na najbliższy okres czasu, jakie rejonowe pogotowie chciałoby zabezpieczyć w całym systemie ratownictwa medycznego. Zobaczymy, jak będzie to dalej wyglądać, ale plan jest obiecujący, sytuacja rozwojowa, a działania motocykla z dnia na dzień, jak się usytuują i będzie już nasza ustawa wspaniałomyślnie działać, będzie nam dużo łatwiej współpracować. Dodatkowo, jak tak można posłuchać z całego kraju doświadczeń, jakie mają inne jednostki i dysponenci i nasi koledzy tutaj ratownicy, naprawdę można wypracować fajne procedury, które z każdego kąta kraju mogą obowiązywać całościowo. Więc wydaje mi się, że to będzie całkiem fajny rozwój i nareszcie nastąpiła ta sytuacja, która... O, a to nasz kolega Misiek wyjeżdżający do zdarzeń. Świetnie, fantastycznie, bardzo się cieszę i drodzy Państwo, pozwolicie, że ja takiego przytoczę newsa, który pojawił się dzisiaj na profilu internetowym, profilu facebookowym SPZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu. Tam została zawarta informacja, że 24 kwietnia w Śląskie Pozytywna Energia dyrektor SPZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu profesor uczelni doktor habilitowany Klaudiusz Nadolny podpisał umowę dotacji na sfinansowanie zwycięskiego projektu marszałkowskiego budżetu obywatelskiego województwa śląskiego, który właśnie dotyczył motoambulansu. I to właśnie dzięki głosom mieszkańców inicjatywa, która została zapoczątkowana przez pana Michała Kirkera wraz z zespołem ziściła się, zmaterializowała się i właśnie dzisiaj te pieniądze zostały przyznane, podpisane, wiecie Państwo, ta cała biurokracja została zrobiona i to jest kolejny dowód na to, że jak się chce coś nam zrobić i to chcieństwo uprawiamy, na przykład obywatele decydują się na realizowanie takiego, a nie innego projektu, no to i możemy wybrać go spośród wielu innych, po prostu na tym wygrywamy. I chciałbym, Kamil, na Twoje ręce złożyć gratulacje. Jak spotkasz tego pana fizycznie, to przybył mu piątkę ode mnie, ma szacun od naszej całej redakcji, że mu się chciało coś takiego wykombinować, wymyśleć i również pozdrów całą załogę Sosnowieckiego Pogotowia z waszym szefem na czele. Bardzo wam gratuluję i trzymam kciuki za rozwój motoambulansu również w Sosnowcu i w okolicznych miejscowościach. Dzięki bardzo, pozdrawiam wszystkich. Będę się starał jeszcze być, jeżeli wyjazdy na to pozwolą. Dzięki bardzo, super. Cieszę się, że już swoje zrobiłeś. Mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj z nami zostaniesz. Jeżeli czas na to pozwoli, to świetnie. Jeżeli nie, to trzymaj się bardzo ciepło i pozostajemy w kontakcie. Drodzy Państwo, kolejny gość. Strasznie się cieszę, że się zobaczymy. Jest to ratownik medyczny od 2013 roku. Obecnie pracuje w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy. Swoje doświadczenia zawodowe gromadził pracując w SOR-ze i w zespołach ratownictwa medycznego w Grudziądzu. Prywatnie pasjonat wielu sportów, w tym sportów MMA, siłowni, kolarstwa szosowego, strzelectwa sportowego oraz jazdy wyścigowej motocyklem. Drodzy Państwo, Państwa i naszym gościem jest Bartosz Wiśniewski, którego bardzo serdecznie witam w NT Live. To jest wielka przyjemność, wielka radość spotkać Cię dzisiaj na antenie. Witamy. Witam. Jak mnie widać, jak mnie słychać? Ja grab. Słychać Cię dobrze, słychać Cię wyraźnie. Cieszę się, Bartoszu, że jesteś z nami. Ratownik medyczny, witam wszystkich. Oczywiście widzów, słuchaczy. Chciałbym również swoich kolegów z WSPR-u pozdrowić z ekipy motoambulansu, bo wiem, że również oglądają i słuchają, tak więc Was pozdrawiam. No i
słucham, o czym możemy porozmawiać. Bartek, ja mam takie pytanie. Kiedy spotykacie na ulicach przechodniów, mieszkańców, pacjentów rodziny, które widzą karetkę żółtą ze zdjęciem waszego kolegi, czy trafiają do was jakieś komentarze, trafiają do was jakieś pytania, czy ludzie zwracają uwagę na to, że właśnie Grzegorz jest ze swoim wizerunkiem na takiej karetce? Powiem tak, jego wizerunek jest na karetce specjalistycznej, w tej chwili zmieniła się na podstawową, więc troszkę ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie, bo no nie jeżdżę na tym zespole, widuję na swoim rejonie, więc faktycznie potwierdzam, wizerunek jest, przypomina nam o naszym koledze, no i chwilami wywołuje smutek. Brakuje. Jest to bardzo zrozumiałe i bardzo dziękuję za taką twoją szczerą i głęboką wypowiedź w tej kwestii. Drodzy Państwo, raz jeszcze chciałbym powiedzieć, że dzisiejsza audycja, tak wymyśliliśmy wraz z naszym całym zespołem, właśnie będzie poświęcona i jest dedykowana pamięci Grzegorza Piórkowskiego, ratownika medycznego Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego właśnie w Bydgoszczy. Grzegorz był dyspozytorem medycznym oraz wykładowcą Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum w Bydgoszczy i UMK w Toruniu. Jeśli dzisiaj jest z nami rodzina Grzegorza, bliscy przyjaciele, to bardzo Państwu dziękuję, że jesteście z nami i mam nadzieję, że ten czas, który Was spotkał, ta rzeczywistość, w którym się musieliście odnaleźć, choćby w taki niewielki sposób sprawia Wam chociaż odrobinę otuchy, kiedy właśnie zespół ratownictwa medycznego wyjeżdżający do naszych pacjentów ma na sobie wizerunek Grzegorza. Chciałbym Państwa najserdeczniej pozdrowić i podziękować za świetną współpracę, jaką macie z ratownikami i ratowniczkami z Bydgoszczy. Drogi Bartoszu, powiedz mi proszę, jak to jest łączyć pracę ratownika medycznego, kolarza, motocyklisty i sportowca MMA? Bo aż normalnie zadrżałem, kiedy pierwszy raz przeczytałem twoje bio. Jak ty to wszystko łączysz? No, staram się po prostu jak najefektywniej wykorzystywać swój wolny czas. Po dyżurze można by było po prostu pójść spać, odespać dyżur, a można po prostu wypić kawę, zjeść śniadanie i ruszyć mimo jakiegoś tam stopnia zmęczenia do swoich pasji, aby po prostu przesuwać do przodu swój progres związany z jakimiś sportami, nie? No doba nie jest z gumy, tak więc coś kosztem czegoś. Tak to wygląda. Dziękuję panie Michale. Pan Michał Brykalski napisał: pozdrowienia z Gdyni, super audycja, część świętej pamięci Grzegorza, w którym miałem przyjemność studiować. Dzięki panie Michale za ten komentarz. Jak to się stało, drogi Bartoszu, że zdecydowałeś się medykować również na dwóch kołach? Pasja najpierw była do motocykli sportowych, a potem było medykowanie na motocyklu, czy to raczej w drugą stronę poszło? Zastanawiam się teraz, w którym roku co się rozpoczęło. Myślę, że najpierw było prawo jazdy na motocykl, potem ratownictwo medyczne, więc jeździłem prywatnie różnymi motocyklami, rozwijałem swoją pasję z tym związaną, lubię szybką jazdę po torze, więc to naturalnie się rozwijało, a mając drugą pasję, ratownictwo medyczne, to powiem szczerze, kiedyś, lata wstecz, przeszło mi przez myśl, że fajnie by było obie pasje połączyć, jednak powiem szczerze, nie dopuszczałem do siebie takiej perspektywy, że jest to do zrealizowania, ponieważ zdawałem sobie sprawę z tego, jakie to jest trudne. Jest to dużo rzeczy do ogarnięcia na zwykłym zespole dwuosobowym w ambulansie, jest wiele rzeczy do ogarnięcia we dwóch, a co dopiero jest i dla jednego ratownika medycznego, który musi ogarnąć drogę dojazdu, po drodze zastanowić się nad procedurami, które mogą być na miejscu, ogarniać drogę dojazdu, wszystkie sytuacje niebezpieczne na drodze, no to
zastanawiałem się, czy ja jestem w stanie po prostu to wszystko ogarnąć. No potem poznałem kolegów z motoambulansu, którzy przede mną jeździli. Po różnych rozmowach doszliśmy do wniosku, że jest to dla mnie do ogarnięcia. No i tak spróbowałem i zostałem. Faktycznie da się. Pięknie. Powiedz mi, drogi Bartoszu, jaki jest stan rzeczy na dzień dzisiejszy, jeśli chodzi o motoambulans, ale z twojego punktu widzenia? Już dzisiaj Krzysztof Wiśnia nam na początku o tym wspomniał, ale gdybyś mógł w kilku zdaniach jeszcze opowiedzieć, jak wygląda stan na 25 kwietnia pańskiego roku 25. Temat jest tego typu, że jesteśmy zamrożeni, bym powiedział. Teoretycznie nie jest zlikwidowany motoambulans w Bydgoszczy, jest podpisana umowa z NFZ-em, jednakże no nie wystawiamy zespołu z uwagi na panujące w tej chwili przepisy, które no mocno utrudniają funkcjonowanie. Zanim przypomniało się NFZ-owi o tym, w jaki sposób powinniśmy funkcjonować zgodnie z przepisami, no to wszystko, można powiedzieć, działało dobrze. Najpierw była papierologia konwencjonalna, mieliśmy karty KMCR wydrukowane, które wypełnialiśmy na miejscu zdarzenia, a pod koniec fajnych czasów nawet mieliśmy tablet już do dyspozycji, więc widniał nasz zespół w systemie, już było to naprawdę fajnie. No do czasu, nie? Nagle kurek się zakręcił i spadliśmy na ziemię, że jednak nie możemy w pełni funkcjonować samodzielnie, dojeżdżać do naszych kolegów, do zespołu, wzywani jako dodatkowy członek, który może zdecydowanie pomóc. Jak również samodzielnie załatwialiśmy wizyty przeróżne. No, można powiedzieć, że to wszystko fajnie działało i chciałbym, żeby to po prostu wróciło, bo no, nic więcej tu nie było nam potrzebne poza daniem zielonego światła, że możemy funkcjonować w taki sposób, jak to było, zanim skończyła się dobra passa. Tutaj dzisiaj w trakcie naszej rozmowy, wypowiedzi wielu z Was bardzo często pojawia się wątek finansowania. Zarówno Fundacja Ratownictwo Motocyklowe Polska napisała taki komentarz, spróbuję go odnaleźć, jeśli mi się uda, to zaraz go wkleję, ale jest na przykład Wojciech Rogalski, który jest z nami, witam Cię Wojciechu, napisał: dysponowanie ZRM do motoambulansu jest niestety uzależnione od formy finansowania. Jeśli MRM jest finansowany z NFZ jako dodatkowy członek ZRM, motocykl nie może wyjechać samodzielnie. Jeżeli jest finansowany ze środków własnych, dysponenta może być dysponowany samodzielnie. Tak. I przepraszam, Boże Święty, dlaczego to musi być wszystko takie zagmatwane, dlaczego to musi być takie wszystko pokręcone, dlaczego nie można ułatwiać sobie życia i robić prostych rozwiązań, żeby ułatwiać medykom pracę, prawda, drogi Bartoszu? No właśnie o to chodzi, że chcielibyśmy tak funkcjonować, że gdzie jesteśmy potrzebni, to wsiadamy i ruszamy, nie jesteśmy przywiązani tak zwaną pępowiną do żadnego zespołu, no bo no zdecydowanie jest to utrudnienie. Pamiętajmy, że większość wizyt ZRM-u w Polsce, niedawno była jakaś informacja z NFZ-u, statystyki, chyba jak dobrze pamiętam 70% są to wizyty domowe. Tak więc biorąc pod uwagę tak naprawdę cel działalności motoambulansu, to jeżeli zespół podstawowy czy specjalistyczny, no nieważne, jest zadysponowany do nadciśnienia w domu, no to my już nawet nie wyruszając 1 do 1 z tym zespołem, do którego jesteśmy przyczepieni, to nie możemy nigdzie indziej pojechać, ponieważ ten zespół matka jest na wizycie pod tytułem nadciśnienie, tak? Więc to jest utrudnienie, bo w tym czasie byśmy mogli pojechać do innego zespołu podstawowego, służyć im dodatkową parą specjalistycznych rąk, czy też udać się samodzielnie do pacjenta wymagającego pilnej pomocy. Więc no jest to mocno utrudniające, aby w pełni rozwinąć skrzydła i pomóc naszym obywatelom w udzielaniu im pomocy.
No właśnie, dlatego tu taki apel, drodzy Państwo, nie tylko do środowiska kujawsko-pomorskiego, nie, żeby to tak nie było, że tylko chcemy o Bydgoszczy, Toruniu i Grudziądzu rozmawiać, ale do całej Polsce. Ten system, który teraz się buduje, tak już sformalizowanie, on już się tworzy od 3 dziesięcioleci, jak już wspomnieliśmy, ale kiedy teraz stoimy u progu tego wszystkiego, to zróbmy to porządnie, nie róbmy tego byle jak, nie róbmy tego na kolanie, nie robimy tego na lipę, tylko zróbmy to porządnie i słuchajcie tych chłopaków, którzy są dzisiaj z nami w NT Live i którzy mają ogromne doświadczenie w tej kwestii, a nawet jeżeli ktoś może w tym momencie nie został przywołany dzisiaj do tablicy i się nie wypowiada na antenie NT Live, to też rozmawiajmy z tymi ludźmi, bo mają mnóstwo doświadczeń. Wspomniałem wcześniej, inicjatywy społeczne, fundacje, firmy, instytucje, które wspierają motoratownictwo od wielu, wielu lat. Myślę, że to chyba jedna z lepszych przesłań, jakie mogłoby dzisiaj wybrzmieć, drogi Bartoszu, z naszej audycji, prawda? Pozwólcie nam po prostu pracować i pomagać. Tak jak to robimy najlepiej, staramy się podnosić swoje kwalifikacje, czy to medyczne, czy motocyklowe, poprzez różne kursy. Chcemy po prostu pomagać, no a w tej chwili jest zaciągnięty ręczny całej naszej machiny, no i czekamy na odblokowanie, żebyśmy znów mogli wyruszyć na drogi i się realizować ze swoją pasją udzielania pomocy. Lepiej podsumować się tego nie dało. Bartoszu drogi, bardzo serdecznie Tobie dziękuję. Wrzucam Cię na moment jeszcze do poczekalni i za chwilę do naszego panelu dyskusyjnego wszyscy dołączycie i będziecie mogli się dzielić tymi przemyśleniami. Ty dołożysz te swoje, które teraz powiedziałeś, zrobiłeś to fantastycznie, wspaniale i jestem pod wrażeniem Twojej wypowiedzi. Bardzo Ci za to dziękuję. Dziękuję również, pozdrawiam wszystkich. Do zobaczenia, nie uciekaj jeszcze, nie uciekaj. Drodzy Państwo, kolejna, ostatnia już osoba, którą dzisiaj chciałbym Państwu przedstawić, no ale już był. Chciałem jeszcze raz zaprosić Łukasza do naszej rozmowy, żeby Łukasz trochę opowiedział, jak to tam u niego to wszystko wygląda. Łukaszu, jesteś? Gdzieś tam jesteś w okolicy? Kiwnij głową. Jesteś. Ja wiem, że jeździsz BMW, no ale dobra, zapraszamy Cię raz jeszcze. Witam serdecznie raz jeszcze moich widzów i słuchaczy. Słuchajcie, jeżeli Jacku mógłbym tutaj prosić Ciebie o nawiązanie tutaj do IMRU. Naszych widzów i słuchaczy. Naszych, wszystkich. Tak jest. Tutaj tą prezentację IMRU, tylko to skończę i może zaczniemy najpierw od tego filmiku z Australii, dobra? Dobra, jasne. Postaram się to teraz dorzucić, bo drodzy Państwo, Łukasz chciał jeszcze zarówno pokazać jeszcze coś, co związane jest jako przerywnik związany z tym naszą ostatnią częścią. Chciałby pokazać to, co jest gdzieś tam poza polską miedzą, ale też chciałby Łukasz z takim apelem się zwrócić, ale to już sam za chwilkę zrobi. Proszę bardzo. To nie ta, tutaj to jest Tomka. Okej, Imra, dobra, czy to była, poczekaj, ale żeście tutaj dziś tych moich, dobra, prezentacji przedstawili, mam Twoją zgodę. Ja pokrótce tylko wystosuję taki apel, słuchajcie, drodzy widzowie, zachęcam wszystkich, ratowników medycznych, pielęgniarki, lekarzy, osoby zmotoryzowane, niezmotoryzowane tutaj do wstąpienia do naszej organizacji IMRUA za dokładnie rok czasu, w 2026 roku w kwietniu. Możecie tutaj zajrzeć na naszą stronę www.imrua.com. Będzie organizowany w Słowenii, w Mariborze, kongres medyczny, nie tylko aspekty motoambulansów, ale także aspekty medyczne udzielania pierwszej pomocy, czy to będzie w pediatrii, czy osoby dorosłe. Także zapraszamy do udziału, do wzięcia tutaj w tym przedsięwzięciu. Naprawdę fajna inicjatywa, super spotkanie, fajni ludzie, sami wiecie zresztą w tym zawodzie można spotkać naprawdę ciekawe osobistości, wymienić się doświadczeniami na szczeblu międzynarodowym, jak i tutaj krajowym, tak? Dosłownie jeszcze małą chwilę, bądźmy cierpliwi, już jest włączone. Kolejna rzecz, którą chciałbym ogłosić, bo jeszcze to zapewne nikt o tym nie wie, ale chciałbym wszystkich tutaj ratowników z Polski, z zagranicy zaprosić na Mistrzostwa Polski w ratownictwie medycznym, które odbędą się w tym roku w Białymstoku.
w dniach 10-12 września 2025. Będzie to niezwykła edycja z tego względu, że to będą pierwsze mistrzostwa ratowników na motoambulansach. Zapraszamy wszystkich ratowników medycznych z podstacji w Polsce, od różnych dysponentów będą zorganizowane zawody dla nas, żebyśmy się mogli pierwszy raz sprawdzić, jak tak naprawdę działamy w pojedynkę, tak? Czy dajemy radę, czy jak to po prostu wszystko realizujemy, tak? Jasne. Łukaszu, mamy drobne problemy techniczne. Proszę, zacznijmy od twojego białostockiego podwórka. Dobra. Na dzień dzisiejszy. IMRU wstawimy na Facebooku i będzie do pokazania. Ewentualnie, słuchaj, jeszcze spróbuję puścić to od siebie jako udostępnienie. Dobra, to zacznijmy od tego, co już jest, żebyśmy nie wprowadzili jakiegoś nawiasu. Dobra, więc historia, jeśli chodzi tutaj o Białystok. Jeszcze będąc w Anglii, przyjeżdżając na urlop, prowadziłem rozmowę tutaj z dyrekcją, jak to ugryźć, czy byłaby możliwość. Tutaj niestety były blokady z różnych stron, czy to był NFZ, tak jak wspomnieliście wcześniej, finansowanie, Urząd Wojewódzki, plany ratownictwa. I tutaj mój kolega Wojtek Rogalski, którego pozdrawiam serdecznie, zaczęli realizować projekt budżetu obywatelskiego i to się udało nam, kolokwialnie mówiąc, przepchnąć. W 2019 roku wygraliśmy ten projekt i tutaj miasto Białystok zakupiło nam motocykl BMW GS 750 wraz z niezbędnym tutaj wyposażeniem zestawu 5 ubrań motocyklowych plus kask, tak, plus wyposażeniem motoambulansu. Zaczęliśmy tutaj jeździć w Białymstoku w 2021 roku, przepraszam. Sezon u nas trwa od 15 maja do 15 września. Pierwszy sezon przejeździliśmy 7 dni w tygodniu, później ze względów finansowych zostało to ucięte do 5 dni w tygodniu, podobnie jak Olsztyn, od poniedziałku do piątku, 7-19. I na razie realizujemy 4. sezon, przygotujemy się do 5. Tutaj właśnie fotka ze przekazania motoambulansu przez włodarzy miasta. Zanim zaczęliśmy tutaj jeździć, Tomek Rogiński zaprosił nas serdecznie na szkolenie ratowników medycznych jeżdżących na ambulansach. Było to w Koszalinie, super szkolenie. Podszlifowaliśmy wszystkie umiejętności, które mogliśmy podszlifować. Następnie w porozumieniu z podlaską policją 2 bądź 3 edycje przedsezonowych jazd odbyliśmy tutaj z policjantami, którzy jeżdżą na motocyklach w województwie podlaskim. Po 3 tygodniach funkcjonowania motoambulansu, bo jeździliśmy jako, że tak powiem, byliśmy podpięci pod zespół podstawowy B0144, byliśmy jego rozszerzeniem B0144M, jeździliśmy też samodzielnie, byliśmy dysponowani przez dysponenta, nie tylko z tym zespołem. No i tutaj, że tak powiem, Urząd Podlaski Wojewódzki, który odpowiada za ratownictwo medyczne, zwrócił się do Ministerstwa Zdrowia z zapytaniem, jak to ma funkcjonować, jak dysponować ten produkt. Po 3 tygodniach przyszła odpowiedź z ministerstwa o braku możliwości tutaj dysponowania motocykla. Jeszcze pokrótce tutaj streszczę. Odwołali się tutaj Ministerstwo Zdrowia do urzędu, powołując się na ustawę o ratownictwie medycznym, gdyż motocykle w niej nie są ujęte. Są tylko zespoły podstawowe, specjalistyczne oraz jednostki współpracujące z systemem. No i tutaj niestety skutkowało to, że byliśmy już unieruchomieni. Tak jak poprzednicy moi wspominali, jeździliśmy tylko i wyłącznie z zespołem podstawowym. No ale tak pokrótce powiem, że przez te 3 tygodnie odwaliliśmy naprawdę kawał dobrej roboty, bo gdy, tak jak kolega powiedział, zespół jedzie do nadciśnienia, my możemy gdzieś być zadysponowani. Pojechaliśmy do wypadku na rowerze, tak, podczas zawodów rowerowych, uraz kręgosłupa. Zabezpieczyłem pacjenta razem z zespołem, zespół pojechał do szpitala. W czasie powrotu do stacji dostałem zgłoszenie, że 6 minut od miejsca, gdzie akurat jestem, jest nagłe zatrzymanie krążenia.
udałem się do miejsca, pacjent został zresuscytowany zanim po prostu kolejny zespół dojechał, był to zespół S i został przekazany zespołowi S już po prostu z Roskiem, więc tak to powinno działać, nie blokujmy tego produktu. Przede wszystkim grupa ratowników na motocyklach to jest grupa zapaleńców. To nie są zwykłe osoby z przypadku, to są osoby, które chcą coś działać w ratownictwie, chcą ulepszyć ten system i przede wszystkim to są osoby, które chcą coś stworzyć. To nie są osoby, które na siłę są przymuszane do tego, tylko to jest dobrowolna inicjatywa. Jeżeli one tego nie stworzą tego produktu, to podejrzewam, że jak nawet ustawa wejdzie i nie będą ludzie u tego dysponenta, którzy chcą uruchomić ten produkt, to po prostu dysponent tego nie uruchomi. Tak? Jasne. Łukasz. Dobrze, wracając do tematu. Tak jest, wyposażenie motocykla. Co jest najważniejsze, jak startowaliśmy? Waga i balans. Prawa i lewa strona kufra, tak, żeby tutaj balans był po jednej i po drugiej stronie zachowany. Ograniczona przestrzeń w kufrach. Czyli tak, przede wszystkim popakować to tak solidnie, ampularium, opatrunki, hydrożele, zestawy do iniekcji, tlenoterapia, musi to być naprawdę przemyślane i zajęło nam to, naprawdę, to było czasochłonne zadanie. Musieliśmy zminimalizować sprzęt do minimum, wszystkie płyny, butle to idą oczywiście na dno, żeby ten środek ciężkości był poniżej. Tak to mniej więcej wygląda. W lewym kufrze jest tlenoterapia, w prawym natomiast płyny ampularium, w centralnym jest AED i zestaw do triażu. W niebieskiej torbie tutaj mamy rurki LTS, ET, laryngoskop, łyżki, UG, cała pediatria, ambu, respirator, medumat A plus butla tlenowa 2-litrowa. W czerwonej butli tam już po prostu mamy iniekcje, płynoterapię, wszystkie kroplówki, ampularium, monitorowanie, hydrożele, opatrunki, kat, wszystko tam po prostu do całej traumy, że tak powiem kolokwialnie. Tak to wygląda. Tutaj mamy te saszetki, monitorowanie, opatrunki, tutaj opakowanie na igły i tym podobne. Tutaj mamy ampularium typowe dla zespołu P, wykluczając po prostu leki, które, no wiadomo, jak jedziemy, nie wiem, czy do naciśnienia zaburzeń, nie do zaburzeń, po prostu te leki nam nie są potrzebne, więc sobie ukróciliśmy tę listę. Tutaj mamy torbę tą tlenową, możemy zauważyć butlę, respirator, posaszetkowane sprzęt, zestaw do triażu. Do jakich zgłoszeń? No to już może to pominiemy, bo to było już po prostu wałkowane. Tutaj możemy na zdjęciu zobaczyć też i wjeżdżamy do centrów handlowych, żeby ograniczyć po prostu ten ruch, który musimy pokonać kilkanaście, kilkadziesiąt metrów tak do pacjenta. Średnio rocznie w Białymstoku realizujemy od 250 do 320 wyjazdów w sezonie, właśnie od 15 maja do 15 września. Tutaj możemy zaobserwować, do jakich zdarzeń jesteśmy zadysponowani, do których jeździmy. Podtopienia, ale prowadzimy też działalność szkoleniową. Udzielamy się tutaj społecznie, jeździmy na pokazy pierwszej pomocy, czy to są przedszkola, szkoły podstawowe, Dni Dziecka, akcje charytatywne. Tutaj nawiązaliśmy też współpracę i działam w Stowarzyszeniu Moto Mikołaje, coroczna zbiórka pieniędzy na dzieciaki z domów dziecka. Serdecznie pozdrawiam wszystkich z Moto Mikołaj. Tutaj możemy spojrzeć, jak to wygląda. W grudniu coroczna porada motocykli wraz z naszym motoambulansem, tutaj Dni Dziecka. No i czekamy tutaj na podpis naszego prezydenta i ukonstytuowanie się naszej ustawy, żebyśmy mogli działać tak, jak należy. Bardzo się cieszę, bardzo dziękuję. Drugi Łukaszu, idźmy na deala, w końcu udało mi się zainstalować Twoją prezentację. Zrobimy to tak, że o tej organizacji przy Twojej współpracy przekierujecie do naszej redakcyjnej sekretarz Jagody Nowak, przygotujecie wspólnie piękny, fantastyczny post, którego będziesz współautorem i zagonię Cię do roboty, a teraz poproszę, jeżeli się zgadzasz, to super, jeżeli się nie zgadzasz, to nie masz wyjścia, a teraz pozwolisz, że obudzimy wszystkich panów, którzy już śpią.
Zaczniemy od Michała Słomiana, którego zapraszamy. Zaczynamy Państwo najważniejszą część naszego programu. Zapraszam Ciebie, Michał. Jest tam również Michał II, żeby nie było. Jest z nami Tomasz Rogiński. Cześć Tomasz. Jest z nami Łukasz Łukaszewicz, jest z nami Bartosz Wiśniewski po raz kolejny, a i przecież wcześniej był jeszcze Piotr. Piotrze, wy daliście radę? Oczywiście. Super, bardzo dobrze. Słuchajcie, zacznę od pierwszego komentarzu, który trochę mi się podoba, a który mi się nie podoba i ja się na to nie zgadzam. Wojciech Rogalski napisał: jak zabraknie pasjonatów, to motocykle ratunkowe wylądują w garażu, co już przerabialiśmy. Wojtek, panie Wojciechu, drogi kolego po fachu, ja nie chcę, żeby w ratownictwie medycznym pracowali pasjonaci, tylko i wyłącznie, bo to nie na tym rzecz ma polegać, bo jeżeli ma być wszędzie pasjonactwo, to będziemy zawsze tą naszą pasją łatać dziury i będziemy naprawiać system, a to nie chodzi o to, mamy być profesjonalnymi medykami. Nie wiem, czy się ze mną panowie zgodzicie, ale może odetnijmy od siebie tą łatkę, że tylko pasjonaci to robią i na nas, naszych barkach można ciężary kłaść. Zgoda czy nie zgoda? 100%. Super. Cieszę się bardzo. No to można mamy powiedzieć, że od pasji się powinno to zaczynać. I powinna być w sercu, ale no oczywiście nie jest jedynym tutaj elementem składowym. Dobrze. Też szkoda to zostawić po takim czasie. Wiesz co, jak już jesteśmy tak blisko, to też naprawdę ja nie wyobrażam sobie, co Tomek przeżywa teraz po tylu latach i powiem Ci, że gdyby to po prostu przestało działać, będąc już tak blisko tego sukcesu, to po prostu naprawdę Ci ręce opadają, bo to jest chyba najgorsze podcięcie już tego wszystkiego, co można zrobić, to tuż na takim totalnym finiszu po prostu powiedzieć, wiecie co, w sumie to co robiliście 20 lat, to No, dokładnie. Słuchajcie, drodzy panowie, układamy sobie taki scenariusz. Przychodzi dzisiaj do was odpowiedni minister zdrowia, nasz szef, dokładnie podsekretarz stanu i mówi: panowie, jak to zbudować? Jak to zrobić porządnie, żeby nie było byle jak i bez ściemy? To Tomek Rogiński, jako taki nasz najstarszy kumpel po fachu, od czego należy zacząć? Uważam, że całe zbudowanie systemu powinno się zacząć od ludzi i dostępności tego czynnika ludzkiego. Czyli na motocykle nie mogą być wsadzani ludzie, którzy musi jeździć, bo mamy zakontraktowany motocykl, tylko muszą wsiadać tacy ludzie, którzy potrafią coś zrobić, czyli mają już pełne doświadczenie. Mówimy tu o 5 latach około jeżdżenia w systemie, żeby albo pracy na sorze, żeby coś potrafić. Druga rzecz to jest, żeby sobie krzywdy nie zrobić, to żeby się dobrze przeszkolić i wejść w to jeżdżenie na motocyklu z pełnym doświadczeniem, z taką opieką kogoś, kto będzie sprawdzał te osoby, zanim wsiądą na motocykl, tak żeby po prostu tutaj było to bezpieczne i nie liczone na to, że musi być zakontraktowane i to musi być, tylko po prostu najpierw zajmijmy się tym ludźmi, którzy będą potrafili to robić. Czyli znowu pojawia nam się aspekt mentorski. Czyli tak jak na przykład u Michała Słomiana na jego kursach i szkoleniach instruktor się uczy, to pod okiem instruktora innego musi nabrać tego doświadczenia, żeby mentor wyłapał te wszystkie nieprawidłowości, jakie są. Czyli kolejny raz potwierdza nam się ta reguła, że potrzebujemy mieć kontakt fizyczny i praktyczny z kimś, kto to robi już od lat. Drogi Michale, Michał Słomian, rozmawialiśmy trochę w kuluarach. Zacznę od ciebie i żebyśmy się zastanowili wprost. Czy jesteśmy za tym, żeby w polskim systemie ratownictwa medycznego był ustandaryzowany motoambulans, tak jak jest to w Chemsie, gdzie są ECKI 135, czy nie możemy tego zrobić i każda stacja i każdy region Polski powinien raczej rządzić się innymi zasadami? Wiecie, no, ciężko by było wziąć pod uwagę każde miasto, każdy rejon tak samo, bo biorąc pod uwagę na przykład aglomerację śląską, gdzie mamy większość miast i zdarza się zjechać gdzieś tam do lasu, tak będą miejsca, gdzie na przykład motocykl na kostce, który jest bardziej przystosowany do terenowej jazdy, będzie miał większą zasadność. Nie? Tak więc no, tutaj jest kwestia tak naprawdę dobrania do danego regionu. No, to jest tak jak
może bardziej straży pożarnej, że oni mają różne sprzęty na różne okoliczności, bo ciężko będzie nam powiedzieć, dobrze, to bierzmy Hondę Afrikę Twin, bo jest najlepsza, a zapomnijmy o wszystkich innych, nie? Tak więc tutaj myślę, że każdy rejon powinien dostosować ten motocykl do siebie. No, zdarzały się skutery, które jeździły jako ten First Responder i na zatłoczone miasto to się sprawdza. W Katowicach Straż Miejska jeździ na skuterach i też docierają dużo szybciej niż samochód, nie? Tak więc w zależności od rejonu, tak jak u nas autostrady, miasta, to trochę inna zasada działania, czy inny rodzaj motocykla się przyda. Tak w innych miejscach może to być motocykl, który będzie wymagał częstszego zjazdu z dróg. Michał Chmiela, czy moglibyśmy ubrać przy współpracy takiego zespołu roboczego jak wy jakieś kryteria, które określają, że taka checklista, jeżeli mamy do czynienia z tym, to powinniśmy iść w kierunku takiego rozwiązania producenta, a jak ma na przykład ileś tam punktów, które zdobył w tej checkliście, to raczej skłaniamy się do innego motocykla. Czy jesteśmy w stanie stworzyć jakieś narzędzie, które pozwoli nam wybrać właśnie odpowiedni motocykl? Czy jesteśmy w stanie stworzyć? Oczywiście, wszystko jesteśmy w stanie stworzyć. Ja w ostatnim czasie dochodzę do wniosku, że nie ma takiego stwierdzenia, że się czegoś nie da. Wszystko się da, tylko trzeba po prostu wszystkie ręce na pokład i dyskutować i wyciągnąć te najważniejsze wnioski z tego wszystkiego. I takimi pierwszymi wnioskami, które myślę, że nasze środowisko, bo tutaj część chłopaków była w 2023 roku, na konferencji pierwszej ogólnopolskiej, którą tutaj w ramach Wojewódzkiej Stacji stworzyliśmy i zorganizowaliśmy w Łodzi, stricte przeznaczoną pod kątem właśnie motocykli. I tam była wymiana doświadczeń i wymiana takich zdań na temat tego, co zrobić, żeby to było lepsze. Mamy rok 2025 i czekamy nadal na podpisanie ustawy, która, no, jesteśmy, tak jak Łukasz powiedział, coraz bliżej. Jakby to teraz miało paść wszystko, no to jest dramat. Natomiast oczywiście przy takim zespole, przy zespole ludzi doświadczonych, którzy mają do tego pasję, mamy doświadczenie i z ZRM-ów, i z Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, i z SOR-ów, i z różnych innych centrum urazowych, gdzie ludzie pracują. Oczywiście, że jesteśmy w stanie dobrać taki sprzęt do tego, żeby te zespoły motocyklowe funkcjonowały jak najlepiej się da. I moim zdaniem tutaj Ministerstwo Zdrowia oczywiście prowadziło jakieś tam konsultacje i tak dalej, natomiast przede wszystkim od praktyków powinni brać informacje, nie od osoby, która siedzi za biurkiem, bo to nie oni to mogą podpisać, mogą to stworzyć na papierze, natomiast to, co na tym papierze będzie, powinno wyjść od praktyków przede wszystkim. Piotr Bednarek, pytanie do Ciebie. Znowu jesteśmy w tym obszarze do wyboru motocykla, więc każdy jakieś super pytanie dostanie. Ile razy przekonałeś się, jadąc do pacjenta w trybie uprzywilejowanym, że motocykl, w waszym przypadku jest to Suzuki, sam okazję miałem jeździć na 1100. Ile razy miałeś takie przekonanie, że ten motocykl w tym momencie nie spełniał oczekiwań takich, jakie droga postawiła, że on nie był dla Ciebie bezpieczny? Może się tak nigdy nie zdarzyło. Były takie sytuacje? Jeżeli chodzi o bezpieczną jazdę albo dotarcie do pacjenta, dla mnie najbardziej problematycznym momentem dotarcia do pacjenta jest samo miejsce zdarzenia. To znaczy najczęściej ja miałem chyba ze 2 albo 3 wywrotki parkingowe i samo zaparkowanie tego ciężkiego motocykla z wysokim środkiem ciężkości, czy na przykład na kostce brukowej, czy chociażby w górach mamy stację GoPro w Szklarskiej Porębie na ulicy Turystycznej, która jest na bardzo stromy podjazd, więc tam zaparkować jest ekstremalnie ciężko. No i ten motocykl moim zdaniem po prostu, no musiałem zjechać trochę niżej, żeby stanął w miejscu, w którym było bezpiecznie, żeby on się nie stoczył, nie przewrócił, żeby nóżka się nie złożyła i tak dalej. Więc jeżeli chodzi o jazdę, nie miałem nigdy wyjazdu osobiście w górę. Wiem, że u mnie koledzy byli na szlakach górskich.
nie wiem, jeżeli mamy takie opony typu kostka, więc są dość specyficzne, jeżeli chodzi o podróżowanie na asfalcie. Natomiast mówię, dla mnie osobiście największym problemem jest samo miejsce zdarzenia, bo najczęściej to miejsce zdarzenia po prostu jest albo gdzieś w miejscu publicznym, gdzie jest ciasno, gdzie trzeba się przeciskać, gdzie jest trawa wysoka, czy na przykład jest kostka nierówna, no i tam zaparkowanie tego motocykla może być problematyczne i mówię, już miałem ze 2 czy 3 wpadki, które wizerunkowo myślę, że wyglądały dość zabawnie, no ale sam nie dałem rady podnieść motocykla później, musieli mi pomagać ludzie, koledzy z zespołu i tak dalej, ale mam też, tak jak wcześniej wspominałem, porównanie do tego, jak się podróżuje samochodem na miejsce zdarzenia i myślę, że tak jak wcześniej wspominaliśmy, dopisanie tego, że to jest nie tylko motocykl, tylko również inne rodzaje pojazdów, mogłyby być też czymś pomagającym właśnie w takich sytuacjach, kiedy nie jest bezpiecznie, jest ślisko, jest wietrznie i wtedy moglibyśmy się przesiąść po prostu do innego rodzaju pojazdu, który by trochę to bezpieczeństwo poprawił. Jeżeli chodzi o szybkość poruszania się na 650, nie miałem żadnego problemu. No nie jest to oczywiście demon prędkości, ale w takich startach ze świateł czy przeciskaniu się przez korki uliczne jest na pewno o niebo lepszy niż samochód osobowy czy duży ambulans. Więc reasumując, mówię, dla mnie największym problemem jest waga motocykla, środek ciężkości i bezpieczne zatrzymanie się na miejscu zdarzenia. Muszę dużo wcześniej pomyśleć, jak się ustawić, żeby później wyjechać, żeby się po prostu nie przewrócić. Porozmawiamy za moment odnośnie szkoleń i tutaj też Tomek dużo powie. Zadam wam kilka takich, postawię jedno pytanie i będę chciał, żebyśmy dookoła niego trochę pokrążyli. Łukasz, a jak co ty byś zrobił, że przychodzi to zielone światło od naszego podsekretarza stanu w ministerstwie i mówi, dobra, niech ratownicy medyczni decydują, jak to ma wyglądać, to co ty byś powiedział swojemu szefowi, swojemu dysponentowi? Jak ty byś chciał dobrać odpowiedni motocykl do waszej pracy? Przede wszystkim dając olbrzymią dowolność danym stacjom. Podam tutaj, odniosę się do tego, co powiedział Piotr. Wcale nie uważam, że wywrotka przy małych prędkościach, przy trudnych manewrach jest jakąś wpadką. Absolutnie tak nie uważam, bo to się zdarza, to są ciężkie maszyny, to co wybieramy. Teraz a propos wyboru konkretnego motocykla, pamiętam jak Białystok wybierał motocykl i zadzwonił do mnie Wojtek tam z zapytaniem, jak jeździmy, co byśmy polecali i tak dalej. Ja mu tam bardzo nakreślałem tego naszego GS-a, no, że z tym mamy doświadczenie, z Transalpem takie. Ogólnie rzecz biorąc, że na naszym terenie to się sprawdza. Oni wybrali motocykl zupełnie inny, wybrali BMK, ale zdecydowanie lżejszą i Wojtek powiedział piękne słowa. Słuchaj, my dopiero zaczynamy, my potrzebujemy czegoś lekkiego i w ogóle to mi otworzyło oczy, że absolutnie nie wolno narzucać zespołom danego rozwiązania. Można powiedzieć, słuchaj, my jeździmy czymś takim, zobaczcie ile różnych motocykli wybraliśmy i że jesteśmy z nich zadowoleni. Gdzieś tutaj w Polsce ktoś mówił, że mają aglomeracje, olbrzymie asfalty i tak dalej i ten AirTag na przykład tam będzie genialnym rozwiązaniem, ale jestem przekonany, że u nas no nie do końca. Tak samo weźmy pod uwagę doświadczenie zespołu, gdzie bardzo dojrzale właśnie oni podeszli do tego, powiedzieli, wiesz co, my coś lekkiego na razie i tak dalej, a później zobaczymy. Także na pewno oferowałbym zespołom bardzo, bardzo dużą dowolność, zwłaszcza, że tak jak widzicie, że wszyscy starają się coś zbudować na własnym doświadczeniu i na doświadczeniu innych, a nikt nie kombinuje tutaj pod tytułem, a dobra, to będę miał mniej roboty, czy coś pominimy i tak dalej. Raczej tutaj byłbym spokojny o to, że tą jakość to stworzył bardziej ci ratownicy, a nie przepisy, które będą życiowe w Katowicach, a nie życiowe w Gdańsku. Jasne. Także pełna dowolność, duża dowolność. Bartosz Wiśniewski, no to jesteś sobie w tej Bydgoszczy, spotykacie się z waszym szefem, dyrektorem i jak uargumentujesz, kiedy on zapyta cię, panie Bartoszu, to co wybrać, z punktu widzenia na przykład między innymi twoich doświadczeń na sportowym motocyklu, czy to ma jakieś dla ciebie znaczenie, czy wolałbyś właśnie mieć maszynę bardzo, bardzo szybką, czy jakich argumentów byś chciał użyć? Powiem tak, w tej chwili mamy, myślę, że optymalny sprzęt do potrzeb niesienia pomocy jako motambulans. Mamy BMW S1000XR,
które mocy nie brakuje, zwinności, przyczepności dzięki dobrym oponom ulicznym, więc powiem tak, no trafiony zakup z tym motocyklem spełnia nasze potrzeby, więc tutaj dyskusji z dyrektorem bym nie miał za dużej, bo ewentualnie można by było rozwinąć opcję pod tytułem zakup nowszego motocykla z tej serii, który będzie bezpieczniejszy poprzez dodatkowe systemy bezpieczeństwa, kontrola trakcji i tak dalej. Nawet są teraz corneringi, ABS-y, tak, w złożeniu i tym podobne elementy. No na pewno taki motocykl wymaga pewnych modyfikacji, bo pewnie nie jeden z Was zauważył, jak motocykl gdzieś nawet na asfalcie postawił i nagle ten motocykl w asfalt się wtapiał. Więc nawet banalna kwestia pod tytułem jakiejś modyfikacji nóżki fabrycznej, żeby miała szerszą stópkę i to, co tu kolega również mówił, podjeżdżając na miejsce zdarzenia, trzeba to wszystko ogarniać, gdzie ja zaparkuję, żeby mi za chwilę się nie obrócił, żebym się nie obrócił i nie zobaczył, że motocykl leży. No jest to dużo rzeczy do ogarnięcia. Nie chciałbym tutaj od tematu, od Twojego pytania uciekać, ale faktycznie u nas ten motocykl się sprawdza i jak najbardziej bym pozostał przy tym modelu na aglomerację miejską, gdzie jest 80, nawet może 90% podróży tym motocyklem po drogach utwardzonych. Tylko dopowiem jedno zdanie, że niestety też zaliczyłem glebę, jak tutaj kolega wcześniej, który się wypowiadał. Warunki pogodowe były dobre, kiedy jechałem na wizytę poza aglomerację miejską, jednakże po wizycie, jak już wyjeżdżałem, jak zobaczyłem, jak wygląda aura, deszcz, wiejska droga, nieutwardzona, albo trawa, albo błoto, no to niestety motocykl się przewrócił i również miałem kłopot. Dobrze, że w oddali jacyś ludzie na wiosce mnie dostrzegli i przyszli mi w 2-3 pomóc ten motocykl podnieść, bo na trawie nie byłoby możliwości, więc jest to dużo tematów do ogarnięcia. Oczywiście to potem się wiąże z naprawami, z ubezpieczeniem. Wszystko to oczywiście idzie na nasz garb. I to też jest warto, żeby o tym wspomnieć. Myślę, że będzie jeszcze dzisiaj okazja, żeby o to zapytać. Łukasz Szymaniuk, Twoje zdanie na temat doboru motocykla, a my wpuścimy Kamila i po Tobie, Kamil, jeszcze podzieli się, w jaki sposób powinniśmy ten motocykl dobierać w zakupie. No, Kamil opowiedział już o BMW, który u nich jeździ, z pewnością kolejne będą podobne, ale chciałbym usłyszeć Wasze zdanie, żebyśmy przeszli dalej. Tak więc Łukasz, bardzo proszę i wpuszczamy Kamila. Więc jeśli chodzi tutaj o nasz wybór padł na GS-a 750, mniejszego. Rozważaliśmy różne opcje, czy to może Afryka Twin, czy może V-Strom, czy może tutaj większy GS, ale podjęliśmy decyzję właśnie odnośnie tego małego GS-a. Te pierwsze sezonów pokazało nam też, jak możemy się zaznajomić z całą tematyką, poprzez też szkolenia zaznajomiliśmy się z tym motocyklem, jak go funkcjonalnie wykorzystać, ile się da tak naprawdę. Już po tych 4 sezonach mogę stwierdzić, że brakuje nam tak naprawdę przy całym obciążeniu tego motocykla, bo to niestety jest tylko 77 koni, jeszcze gdzieś tam tych koni powinno przybyć do nas, tak? Nie ukrywając, bo gdzieś tam na jakichś dłuższych odcinkach, dłuższych, prostych odcinki dróg ekspresowych, to jednak tutaj czuć tę wagę motocykla. Przede wszystkim powinniśmy się kierować zdaniem ratowników, tak? Ministerstwo powinno też, że tak powiem, już tu koledzy wspomnieli, żeby się tutaj skonsultować z osobami, które przede wszystkim będą jeździć na tych motoambulansach, bo przede wszystkim liczy się nie tylko bezpieczeństwo nas, ratowników na motoambulansach,
ale kwestia to, na czym będziemy czuć się komfortowo, na czym będziemy jeździć, jak będzie ten sprzęt eksploatowany, żeby tutaj dobrać go do tych warunków. Wiadomo, że inne będą warunki w Jeleniej Górze, gdzie teren jest wymagający, górzysty, a inaczej, gdzie jest u nas płasko na Podlasiu, tak? Jasne, dokładnie tak. A jak to było z wyborem motocykla w Sosnowieckim Pogotowiu i co do tego dołożysz, Kamil? Jakimi kryteriami powinniśmy się kierować? Nawet nie w negocjacji, nawet nie w przekonywaniu, ale powiedzeniu, dlaczego dobraliśmy taki motocykl. Jakie jest twoje zdanie? Kamil Skubis. Powiem wam tak, no tak, to do tych koledzy już wspominali wcześniej, no niestety dalej ja osobiście uważam, że nie ma jednego motocykla, który spełni wszystkie możliwe warunki, bo tak jak mówię, akurat rejon sosnowiecki, tak jak mówię, myśmy się zastanawiali nad GS-em 1250 BMW albo właśnie RT. Tak z perspektywy naszej się okazało, że to RT spełniło chyba wszystkie nasze oczekiwania na dzień dzisiejszy tutaj dojeżdża, mimo że to jest ciężki motocykl, ale BMW zrobiła naprawdę dobrą robotę pod względem wyważenia tego motocyklu i przy mojej liczbie wyjazdów, którą w zeszłym roku zaliczyłem, byłem zachwycony motocyklem, gdzie na początku naprawdę nie byłem do niego przekonany. I doświadczenie, które się nabywało z dnia na dzień co do tej jazdy, to pomogło dużo to zrobić. Tylko że tak rejon tutaj takie Zagłębia Śląskiego i tak naprawdę aglomeracji, no w jednym stopniu trzeba stwierdzić, że to jednak mamy rejon bardziej taki miejski, a uważam osobiście, że taki motocykl w takim ciężkim terenie w żadnym stopniu by się nie spełnił, bo jest za ciężki i nie przejechałby w żadnym kierunku. Okej. Panowie, mamy motocykl, albo motura, albo motor. Pan profesor Miodek się wypowiadał. Jak ktoś nie wierzy, to mogę wkleić w komentarzu. Trzeba by się jakoś ubrać. To jak to ma wyglądać? Że każdy przynosi własną kapę i własne spodnie? Czy dzisiaj wybieramy, będę używał firm, czy Ruka, czy Klein, czy Taka, czy Śmaka, czy Owaka? Jak powinniśmy dobierać w waszym przekonaniu ubrania na motocykl po to, żeby w razie W, no dobrze, nie mówimy o położeniu motocykla, ale przede wszystkim warunki pogodowe, w których pracujemy. Jak powinno się to dobierać? Michał Słomian, wracamy znowu do twojego chemsu, no bo też masz doświadczenia, różne już ubrania przerabialiście. Jakie ty byś rekomendacje dał dla decydentów, żeby się nimi kierowali, żeby ubranie dla motocyklisty, który jeździ na motoambulansie, spełniało najwyższe standardy i wymagania? Wiesz, znowu musimy rozmawiać z ludźmi, którzy noszą różnego rodzaju ciuchy. Nie mam porównania do jeżdżenia w skórzanym kombinezonie, bo nigdy nie miałem go na sobie. Natomiast ja dla siebie znalazłem strój, który przede wszystkim spełnia wysokie normy widoczności, czyli ma dużo elementów jaskrawych. Jak dla mnie jest bardzo wygodny i jest z kordury, tak więc też w razie jak mnie złapie deszcz, nie mam z tym problemu. Więc dla mnie największy problem był przede wszystkim to, że mam być widoczny, no bo czarne ubranie, mimo że jest pomarańczowa kamizelka, no nie daje takiego pełnego komfortu. No i też to, co ja u siebie zauważyłem, spodnie powinny mieć dosyć wysoki stan albo być włączone z kurtką, żeby nie świecić 4 literami, jak się gdzieś przy pacjencie siedzi, nie? Bo to jest też czasami taki problem i to niekomfortowo się człowiek czuje, a z drugiej strony wygląda. Tak więc na pewno rozmowy wielu różnych osób, które mają różne doświadczenia, przyniosłyby wypracowanie znowu jakiegoś takiego mądrego modelu. Tomek Rogiński pokazywał dzisiaj te zdjęcia z gazet powycinanych, w różnych strojach żeście jeździli. To Tomek, czy ty po latach już swojego moturowania i prywatnego, i tego zawodowego mógłbyś w 3 zdaniach określić, jakie powinny cechy spełniać dobrze dobrana odzież motocyklowa? Dobrze, to muszą być ubrania topowych firm, które szyją ubrania dla motocyklistów. Nie możemy się dać wpędzić w przetarg na zakup ubrań motocyklowych szytych przez jakieś tam firmy, bo nigdy nie spełnimy tutaj tych norm bezpieczeństwa.
To są, nawet jeżeli jakaś firma by chciała typowo medyczne rzeczy szyć, to niestety są te normy bezpieczeństwa, oni testy muszą na to robić i nigdy nie dojdziemy z jakimiś przeróbkami do tego, żeby to było certyfikowane i w razie potem problemu, wypadku, to nawet dochodzi do sytuacji, kiedy nie będzie wypłacone ubezpieczenie z racji tego, że ubranie było niecertyfikowane. Także o tym trzeba myśleć, dlatego mówię, żeby zrobić to w miarę w rozsądnych kosztach i pieniądzach, to musi to być ubranie normalne i do tego możemy wtedy dobrać kamizelki czy sprzęty w kufrach. Mamy tak ułożone, żeby nie trzeba było mi tego całego sprzętu na sobie. Ja swojego czasu próbowałem zrobić takie ubrania, kupowaliśmy kurtki meszowe Dainese, odszyliśmy kieszenie, tak jak mamy w kamizelkach taktycznych ratownika medycznego i obszyliśmy. Super sprawa, przewiewna. Na teren, który działamy, czyli Gdańsk, bardzo się to sprawdzało. Natomiast, no tak jak mówię, te certyfikaty gdzieś one nie do końca tutaj są spełniane i w którymś momencie może wyjść z tego problem. Tutaj też musimy wziąć pod uwagę kwestię doboru do pogody, tak? I tak naprawdę motocyklista powinien mieć dwa komplety ubrań, jedne takie meszowe, przewiewne, gdzie rzeczywiście w tych temperaturach 30 stopni wzwyż jeździ, ale też ten maj i wrzesień będą na pewno inną pogodę będziemy mieli. I tutaj też te ubrania muszą być cieplejsze. Tak zauważyłem no już parę lat dobrych temu, gdzie jeszcze nie mieliśmy tych meszowych ubrań, jeździłem w normalnych takich całosezonowych ubraniach, to po 12 godzinach dyżuru i jeżdżenia non-stop, to ja kończyłem dyżur, szedłem na nocny dyżur gdzieś tam, ja czułem cechy odwodnienia, także to też było już naprawdę wykańczająca sytuacja, gdzie ten ubiór był niedobrany. Także kupujemy dobre jakościowo z wysokimi certyfikatami, a o reszcie jak się odznaczać, jak dobrać, to już jest jakby druga sprawa drugorzędna. Dzięki. Piotr, pracowałeś w NHS-ie, zderzyłeś się z te standardami pewnie wysokimi do doboru w ogóle uniformów, ubrań, jeśli chodzi o medyków pracujących w prehospitalu. Czy znalazłeś tam jedną albo dwie rzeczy, które rekomendowałbyś, jeśli chodzi o temat doboru ubrań dla motocyklistów? Oczywiście oprócz tego, że moim zdaniem będą problemy natury dyscypliny finansów publicznych, jeżeli chodzi o zamawianie takich ubrań, bo za chwilę okaże się, że jakieś ustawy albo artykuły będą blokowały na przykład zamówienie takich ubrań, albo trzeba będzie robić specjalny przetarg i tak dalej. Jeżeli chodzi o NHS, no to wszystko było dostarczane od pracodawcy z góry i tam no powiedzmy, że było to nielimitowane. Jeżeli coś się zniszczyło, składaliśmy zamówienie, przychodziło nowe. No teoretycznie nikt tego oczywiście, no wiadomo, że jeżeli to zużycie okazywało się zbyt duże jak na jedną osobę albo coś zaczynało, że tak powiem, świecić na czerwono w tabelkach w Excelu, no to być może któryś z przełożonych by zapytał się: kolego, co ty robisz z twoimi ubraniami, że tak często zamawiasz nowe. Natomiast nie było tam problemu, jeżeli coś było, mówię, zniszczone, zamówienie i to przychodziło odgórnie, więc tak naprawdę dla wszystkich dysponentów te ceny, podejrzewam, były dużo mniejsze, jeżeli chodzi o produkcję ubrań dla całego NHS-u, a przypominam, że NHS ma jeden kolor umundurowania i te rozmiarówki są powiedzmy w standardowych rozmiarach. W Polsce, no jak wiemy, w ogóle zespoły ratownictwa medycznego mają tak naprawdę poza ustawą, no to każdy producent dowolnie sobie te ubrania szyje, nie ma tego w jakiś sposób skrojonego narodowo. No i niestety można to kupić też na Allegro, więc każdy może się pod nas na ten moment podszyć, jeżeli ma taką ochotę. Jeżeli chodzi o ubrania motocyklowe, Jelenia Góra na początku swojej działalności trafiła na bardzo dobrych ludzi na swojej drodze i firma Seka zaoferowała nam całkiem dobrą ofertę finansową na zakup po prostu 7 kompletów nowych ubrań razem z butami i z rękawicami. One są co prawda w kolorze czarnym, z dużą ilością meszu. Jak wszyscy wiemy, motocykliści nie mają szczęścia do stania na światłach, więc nawet jak jest gorąco, no to jeżeli nie jedziemy na tak zwaną zdrabkę, no to po prostu będzie nam gorąco, więc najprzyjemniejsza podróż jest jednak jak się nie stoi na światłach, tylko jak się jedzie.
Kaski dostaliśmy również, kupiliśmy od firmy Intermotors, która również jakby zaoferowała nam bardzo dobre warunki finansowe na zakup 7 kasków Nolan razem z interkomami, więc każdy z naszych motocyklistów, ratowników medycznych miał swój komplet i do tego dokładaliśmy kamizelkę ratunkową. No i tu oczywiście był problem, żeby kamizelkę zamówić, bo przynajmniej na początku naszej działalności kamizelki ratunkowe nie mogliśmy kupić z wolnego rynku, z zamówienia. Musieliśmy robić przetarg na przykład na jedną kamizelkę ze względu na przekroczenie dyscypliny i tego budżetu na zamówienie ubrań medycznych w danym roku kalendarzowym. Więc jeździliśmy w jednej, natomiast na szczęście ubrania motocyklowe były już prywatne, każdy miał swoją i były to pełne razem, tak jak koledzy wspominali, były również zapinane, łączone, więc tu nikt z nas nie świecił częściami ciała, nerki też nikt wilka nie dostał, na szczęście. Ale widzę, oczywiście dużo jest rzeczy, które bym poprawił, natomiast mówię, myślę, że będzie z tego powodu dużo problemów ze względu na uwarunkowania prawne i ilość artykułów, czy ilość ustaw, które pewnie trzeba będzie spełnić, i ilość zapisów, i ilość opinii prawnych, więc będzie trudno, tak mi się wydaje. To może tu taka prośba do decydentów, dajcie już spokój, weźcie już sobie, odpuśćcie z tym wszystkim, już dajcie żyć ludziom, już ułatwiajcie tę pracę nam, medykom i niemedykom, już dajcie spokój z tymi paragrafami, bo jak tak słucham tych wypowiedzi wielu osób, z którymi rozmawiam i na antenie, i poza anteną, to aż się robi przykro. Może w 2025 roku już rozpoczniemy jakąś taką rzeczywiście przyjazną politykę w stosunku do ludzi w kraju, w którym mieszkają. Michał Chmiela, 2 konferencje za wami związane z motocyklowym ratownictwem. Czy znalazłeś tam albo słyszałeś jakieś szczególne rekomendacje, jeśli chodzi o ubrania motocyklowe, o to bezpieczeństwo wyrażane właśnie poprzez to, w czym motocykliści powinni jeździć? No właśnie, jeżeli chodzi o ubrania, tak naprawdę musimy zwrócić uwagę, że nie ma w Polsce firmy, która będzie szyła ubrania motocyklowe dla ratowników medycznych. To, co było powiedziane, że tutaj przed chwilą mój kolega co powiedział, że dużo jeszcze będzie paragrafów i tak dalej. Oczywiście będą, bo żadna z firm motocyklowych, jeżeli nawet poszukamy w internecie gdzieś tam w przestrzeni jakichkolwiek ubrań, żadna nie będzie spełniała norm, jeżeli chodzi o kolorystykę, o odblaski i tak dalej, i tak dalej. To, o czym mówimy. Nawet firmy medyczne, które szyją na dzień dzisiejszy ciuchy takie zwykłe dla ratowników do normalnych karetek, nie chcą się podjąć szycia ciuchów motocyklowych, bo właśnie chodzi o te certyfikaty bezpieczeństwa i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj musimy wypracować jakąś taką strukturę, któraś z tych firm podejmie się stricte szycia dla nas ciuchów zgodnych z ustawą, z emblematami i tak dalej. Natomiast ten produkt na dzień dzisiejszy w Polsce jest na tyle mało rozwinięty, jeżeli chodzi o motoambulanse, tym bardziej, że nie mamy jeszcze podpisanej w 100% tej ustawy o zmianie ustawy o PRM-ie i włączenia tych motocyklowych zespołów, że żadna firma tak naprawdę z punktu widzenia finansowego nie podejmie się uszycia na dzień dzisiejszy powiedzmy 20 czy 30 par ciuchów, bo po prostu fizycznie na tym ta firma nie zarobi. A w momencie, kiedy faktycznie te motocykle ruszą i te motocykle pojawią się w tych różnych naszych województwach i one będą obligatoryjnie włączone w system, wtedy możemy dyskutować o tym, że uszyjemy dla was spokojnie jakieś normalne ciuchy, stricte motocyklowe, mające certyfikaty bezpieczeństwa, czy jakieś inne historie. I tutaj dopiero możemy zacząć myśleć na ten temat. Natomiast do tej pory każdy z nas jeździ tak naprawdę w tym, w czym uważa, że dla niego jest to najlepsze. Nie ma jednolicenia w tym temacie. No dobrze, to zanim przejdę do kolejnych panów z tym wątkiem, to pojawi się piękny komentarz. Pan Tomasz Stasiak. Panie Tomaszu, dzięki, że pan jest. A kto szyje odzież dla policji z emblementami i tym podobne, zgodne z normami? To jest pytanie, rozbił pan bank dzisiaj, panie Tomaszu. Można kończyć audycję. To znaczy mi się wydaje, jeżeli mogę, no to tutaj jeżeli chodzi o szycie dla policji, no to zwróćmy uwagę, że policja, czym się różni strój ratownika medycznego od stroju policji.
policja jeździ w czarnym skórzanym tam ubiorze z napisem na plecach policja i dla nich to wystarczy, nie mają odblasków, nie muszą mieć tak jak normalni funkcjonariusze drogówki, na przykład żółtych kamizelek na tym, tak? No nie jest to w ich nomenklaturze wymienione jako ubiór służbowy. Ma mieć strój motocyklowy z emblematem, napisem policja i tyle. My mamy mieć odblaski na rękawach, mamy mieć flagę po lewej stronie i po prawej, emblemat Państwowego Ratownictwa Medycznego, emblemat jednostki, w której pracujemy, odblaski na nogawkach w spodniach i tak dalej. Więc tutaj to w ogóle nie ma co porównywać struktur policji do struktur ratownictwa medycznego, moim zdaniem. Ale dzięki panie Tomaszu za to pytanie, bo to jest ważne pytanie. To jest pytanie jak najbardziej trafne, tak? Tak. Przepraszam, w naszej klinice jeżdżą panowie w czarnych rukach i na to nakładają kamizelkę odblaskową. Koniec, kropka. I kaski mają albo białe, albo żółte. To jest wszystko. Łukasz Łukaszewicz, panie prezydencie klubu motocyklowego Defibrylator, jak tak sobie pan jeździ po tych różnych miejscach, bo pan uwielbiasz tę turystykę motocyklową, to co byś pan rekomendował do ubrania dla ratowników po 1000 kilometrów przejechanych właśnie w trakcie swoich wypraw i z ekipą z Defibrylatora? Po pierwsze to wyrazy współczucia dla policji, że musi cały dzień wytrzymać w skórzanym czarnym kombinezonie. Ja to w ogóle podziwiam, oni jeszcze potrafią w tym biegać. W ogóle znormalizowanie czegoś takiego i kupienie wszystkim policjantom czarnych, skórzanych, właśnie ja się tego najbardziej boję, że ktoś usiądzie w ministerstwie i on to zrobi i naprawdę kupi nam te ubrania i będziemy w czarnym kombinezonie z flagą po lewej i po prawej i nie powiem gdzie jeszcze, świecić 12 godzin w skórze w 30-stopniowym upale i prowadzić resuscytację. No to właśnie tego się najbardziej obawiam, dlatego ja osobiście powiem wam tak, że dobranie, kombinezon musi przede wszystkim pasować, a kask ma być idealny. I teraz zobaczcie, że każdy ma inną głowę. Każdy z nas jeździ motocyklem i każdy z nas wybierał kask. I teraz jak wchodzicie do sklepu i bierzecie jeden kask, drugi, trzeci, czwarty, czy one pasują tak samo, czy są tak samo komfortowe dla was, a druga osoba, która idzie za wami, mówi: o kurczę, czemu ten człowiek odrzucił kask, że on jest super wygodny. To samo jest z butami i kombinezonem. I tu się zaczyna pewien problem, że jeżeli pan minister kupi mi, powiedzmy w cudzysłowie, bo ja wiem, że do tego nie dojdzie, ale już powiedzmy dyrektor, kupi mi super drogi kask Szoja, to ja się popłaczę, bo ja po prostu mam taką głowę, która Szoja nie znosi. Natomiast bardzo dobrze czuję się w Schubercie. Mój kolega ma zupełnie odwrotnie. I teraz problem standaryzacji jest taki, że jednym ten standard będzie odpowiadał, drugim nie. Tutaj odniosę się jeszcze do tego, co powiedział Tomek, że te ciuchy będą musiały spełniać certyfikaty i przejść przetarg, czego też się bardzo boję, bo teraz najtańsze chińskie ciuchy również posiadają te certyfikaty. Ile one mają wspólnego z tym, co one spełniają, nie mam zielonego pojęcia, natomiast obawiam się, że nie za dużo, bo doskonale wiem, że kask, jeżeli pójdziesz i zobaczysz jakiś LS2 czy innych tych firm skuterowych, one również mają na sobie wybity jakiś certyfikat. Tylko że ja nie chciałbym tym uderzyć głową. Takie jest moje zdanie, że jednak tutaj też zakładałbym dość sporą dowolność przy wyborze poddanego motocyklistę, bo no też na pewno nikt nie uszyje nawet 100 kombinezonów i 100 kompletów, bo to po prostu jest dla takich firm zupełnie nieopłacalne, a jeżeli to uszyje, to będzie chciało przyciąć na tym po prostu jak najwięcej i to ta jakość wcale nie musi być fantastyczna. Bartosz Wiśniewski, twoje doświadczenia motocyklisty sportowego, albo powiedziałeś, że interesujesz się taką jazdą, więc pewnie czasami się jej oddajesz. Czy jest coś w tym sporcie motocyklowym, tym sportowym, coś, co powinno być zaimplementowane do doboru ubrań i odzieży motocyklowej? Powiem przede wszystkim, że temat jest bardzo trudny, bardzo, ponieważ albo ma być wygodnie, albo ma być bezpiecznie. Taka jest podstawowa kwestia. Jeżeli mamy dojechać bezpiecznie, no to najlepiej kombinezon skórzany, taki gruby, który w razie wywrotki oczywiście przejmie całą siłę impetu, tarcia i tak dalej na siebie. Ale już znów podchodząc do sytuacji na miejscu zdarzenia, no to funkcjonowanie, jakiekolwiek medyczne czynności ratunkowe, pójście do ludzi do domu, nawet na wizytę, gdziekolwiek, no buty, drewniaki, oczywiście sztywna kostka, wszystko tutaj bierzemy pod uwagę, to jest dramat. Kolejna kwestia związana z
opcją zakupu, to czy to jest etat, czy to jest kontrakt. U nas w większości to są pracownicy na motoambulansie, bym powiedział nawet 100%, pracownicy kontraktowi, czyli po naszej stronie jest zakup wszystkich ciuchów. Więc żeby to wszystko miało ręce i nogi, to by musiała być kooperacja dwóch firm, która jest związana z motocyklizmem i tutaj z medycyną, że tak to ujmę, odzieżą medyczną, tak? A tak jak tutaj jeden z kolegów mówił, komu będzie się opłacało 30 kompletów tworzyć i przez to łączyć jakieś dwie firmy, dogadywać się, gdzie tu powiedzmy jest wartość przetargu 500 000 złotych, tak? A dogadanie się i stworzenie tego wszystkiego to może być pewnie i z 1 000 000, biorąc pod uwagę wszystkie jakieś koszty 100-200 ludzi, którzy będą musieli się nad tematem pochylić. To jest bardzo skomplikowane. U nas na chwilę obecną jeździmy normalnie w spodniach służbowych, ratowniczych, górę jakąś powiedzmy kombinowaną na zasadzie kurtki motocyklowej, do tego mamy poduszkę powietrzną, którą zakładamy w formie kamizelki, na to jeszcze zakładamy kamizelkę służbową, no i kask fluo, żeby być jak najbardziej widocznym. No i oczywiście to rozwiązanie też ma swoje kompromisy, tak? No bo spodnie już nie są kompletnie motocyklowe, czyli w razie szlifu to nawet gorzej jak jeans, bo przeciera się i już nogi wyglądają jak u kurczaka z piekarnika, więc no, trzeba mieć świadomość z tego, tak? Albo wygodnie, żebyśmy mogli funkcjonować na miejscu zdarzenia, albo bezpiecznie. No nie da się stworzyć kombinezonu skórzanego, grubego, bezpiecznego z ochraniaczami, który będzie przewiewny, jakbyśmy na krótkich spodenkach jeździli, nie? No wiemy, że to się kombinuje na chwilę obecną nawet z odzieżą ratowniczą. Mamy wersje letnie, mamy całoroczne, zimowe i są 3 takie opcje, które powiedzmy mamy do wyboru, no ale to znów jest do chodzenia na miejscu zdarzenia, klęknięcia, nie na dojazd, jakbyśmy jechali powiedzmy poza ambulansem, nie? Więc no coś za coś, nie ma tutaj złotego środka i to będzie bardzo trudno, żeby to jakoś normę przyjąć do tego. Ja nie wyobrażam sobie, jak kto usiądzie i kto stwierdzi, że to tak ma być i że to będzie dobre. Dla etatów oczywiście znów będzie to musiała być jakaś norma, dla kontraktów nie wiem, jak to rozwiążą. No. Słuchajcie, kilka dni temu mieliśmy audycję z Michałem Kucapem, który, jak wiecie, bardzo mocno działa w Krajowej Izbie Ratowników Medycznych i tam między innymi Michał i Mateusz Komza namawiali do tego, żeby osoby, które działają w jakichś strukturach ratownictwa medycznego, które tworzą przestrzeń, wypełniają tę przestrzeń swoją osobą, kompetencjami dobrze i też tą pasją, może ja namawiam do tego, żebyście gdzieś tam kiedyś wspólnie napisali kilka słów jako rekomendacje ratowników medycznych dla tej izby, której może łatwiej będzie przeforsować pewnej rzeczy. Nie wiem, czy tak będzie, ale zostawiam wam do przemyślenia. Łukasz Szymaniuk, pytanie do ciebie, krótkie i też mam nadzieję na krótką odpowiedź. Jesteś amatorem snowboardu. Jaka rekomendacja pod kątem bezpieczeństwa z punktu widzenia tego, czym się interesujesz, powinna być ujęta w odzieży motocyklowej? W odzieży motocyklowej przede wszystkim ochrona najważniejszych tutaj części ciała, co nie? Które będą podatne na tą wysoką energię, tak, głowa przede wszystkim, tak jak Łukasz wspomniał z Olsztyna, kask, nie jakieś LS2, tylko po prostu już ta wyższa półka, która po prostu ma naprawdę dobrą jakość wykonania, są to kaski wygodne, nie będzie tak, że jak rzucisz tym kaskiem na podłogę, kaski z Lidla i on po prostu pęknie, nie? Tak. Dobra, mamy ja osobiście na rynku znalazłem chyba tylko jeden strój i to był strój Heda, bodajże gdzieś na eBayu, na niemieckiej stronie, który wyposażają po prostu ratowników w tych fundacjach w Niemczech, tak? Tylko pojawia się już kolejne ale, tak jak kolega Piotr z Bydgoszczy wspomniał. Nie można mieć wygody, tak?
albo bezpieczeństwa. Tutaj z kolei fajny strój, tak, bo pomarańczowe emblematy, widoczne odblaski i tak dalej, ale z kolei będziemy w tym jeździć w maju i we wrześniu, natomiast w lato za groma tego nie nałożymy, bo po prostu nie ma w ogóle meszu i to jest tkanina po prostu słabo oddychająca, co nie? A jeśli chodzi o sprawy wzmacnianie kolumny kręgosłupa, dodatkowych ochroniaczy, barki i tak dalej. Łukasz, czy jest jakiś standard, którymśmy się powinni kierować, czy to właśnie szukać rozwiązań takich, które robią na przykład te firmy, o której wspomniałeś, i zostawić im na barku przygotowanie odpowiednich rekomendacji, czy to też ma być troszeczkę kombinowane na zasadzie komu w czym wygodnie będzie jeździć? Czy są jakieś standardy, albo być powinny? Nie, no już mamy teraz... Żyjemy w takim świecie po prostu, że co chwilę są jakieś nowinki techniczne, tak, ochraniacze, które po prostu po uderzeniu w ziemię po prostu twardnieją, tak, te materiały, więc tu zdałbym się bardziej na te nowinki techniczne i po prostu śledzić je i podążać za nimi i wykorzystać także przy kreowaniu tych strojów, tak. Ochrona kręgosłupa to raz, tutaj jeszcze chłopaki z Bydgoszczy widziałem ciekawe rozwiązanie, tutaj ochrona kręgosłupa szyjnego macie, bardzo super rozwiązanie. Byłem swego czasu entuzjastą właśnie tych kamizelek z poduszką powietrzną, dalej jestem i jeżeli się uda, chciałbym to jakoś to przeforsować, czy to byłoby na zasadzie jakiejś tam darowizny w Białymstoku, tak, od jakiegoś prywatnego sponsora, czy po prostu prywatnie się w to wyposażyć, bo jednak podczas szkoleń zdałem sobie taką sprawę, że tak naprawdę ile trwa droga hamowania na przykład z takiej prędkości 140, nie? To jest po prostu ułamek sekundy, ale twój motocykl płynie, a ty dalej końca nie widzisz, kiedy on się faktycznie zatrzyma, co nie? Masz rację, Łukasz, tylko może też już powinniśmy skończyć z tym darowizny, zbiórki i tak dalej, i tak dalej. To powinno być standardem wyposażenia was i nieważne, czy ktoś jest na kontrakcie, czy ktoś jest na umowę o pracę, nieważne. Tak jak dostajesz między nogi motocykl i masz się nim bezpiecznie posługiwać, tak dostajesz sprzęt, który masz mieć do wykorzystania. Więc może też przestańmy my sami kombinować, że sobie sami zdobędziemy i pójdźmy w odpowiednie miejsce i powiedzmy, nie zgadzamy się na to, nie chcemy robić znowu kombinowania kwestii. Kamil Skubis, 2 zdania odnośnie doboru ubrań, a trzeci temat najważniejszy to kwestia szkoleń. To już za moment. Kamil, jakie masz zdanie na ten temat? Tak, z moich doświadczeń, które teraz tak przejeździłem, ja na dzień dzisiejszy też tak naprawdę w zestawie takim offroadowym typowym nie wyobrażam sobie tak naprawdę braku możliwości ciągnięcia kurtki na miejscu zdarzenia. Bo jak jedziemy do jakiejś reanimacji przy 30 stopniach, praca w kurtce grubej przy dłuższej reanimacji, to niestety kończy się dosyć mokro, jakbyśmy to mogli grzecznie i kulturalnie powiedzieć. Niestety trzeba sobie uwzględnić jeden istotny element. Motocyklista nie będzie tani. Jeżeli będziemy patrzeć na ceny tylko i wyłącznie, to będzie jeden z najgorszych elementów z perspektywy. Dzięki, Kamil, za ten głos. No i właśnie, najważniejszy chyba aspekt dzisiejszego spotkania. Dobraliśmy motocykl, już mówiliśmy o ludziach, że to powinni być pasjonaci, ale doświadczeni, z ogromnym dorobkiem zawodowym. No nie powinniśmy tam wsadzać zarówno świeżaka, który dopiero zaczął przygodę z motocyklem, ale też osoby, która dopiero zaczyna w ogóle medykowanie. No dobrze, to jaki kandydat powinien być wybrany i w jaki sposób powinniśmy kształcić kandydatów na ratowników jeżdżących na motocyklach i w jaki sposób weryfikować ich umiejętności w czasie, nie wiem, corocznych, co dwuletnich szkoleń, kursów odświeżających tę wiedzę. Tomasz Rogiński, jeden z chyba najbardziej doświadczonych osób w tym naszym gronie, nie najbardziej, ale też w Polsce zajmujący się tymi kwestiami. Tomek, sylwetka takiego kandydata i jak powinna wyglądać szkolenie takich osób? Pod kątem medycznym uważam, że szkolenia, które są, zbieranie punktów, 200 punktów w okresie rozliczeniowym, dodatkowe szkolenia LS
i tak dalej, no to jest jakby podstawa, tak? Tutaj też jako IMRUA staramy się od długiego czasu zorganizować jakieś algorytmy pracy w pojedynkę. Natomiast pracują nad tym, próbują pracować nad tym ludzie z różnych państw i niestety nie do końca to wychodzi i ciężko jest tutaj zebrać jakieś konkrety. Mówiłeś tam, że Brytyjczycy się szkolą w ramach pracy w pojedynkę, natomiast my też mamy kontakt z ludźmi z Wielkiej Brytanii i oni nie do końca też tutaj nam odpowiedzieli na to pytanie w ramach takich kongresów tego IMRUA, jak to dokładnie się robi, także myślę, że to też nie jest do końca rozwiązane. Także nad tym trzeba popracować, praca w pojedynkę, ogólne szkolenie medyczne jak najbardziej, no i kwestia techniki doskonalenia jazdy. Ja nie widzę rozpoczęcia sezonu po 8 miesiącach jeżdżenia samochodem i nie jeżdżenia jednośladem, usiąść i jechać na sygnałach do zdarzenia. Także tutaj uważam, że tak, powinny być obowiązkowe szkolenie co najmniej 2-dniowe przed rozpoczęciem sezonu, czyli tutaj wychodzi kwiecień i tak na świecie też ludzie jeżdżą i robią jeżdżenie się w sezon, szkolenie przed samym rozpoczęciem tego sezonu stricte medycznego motocyklowego. Co do kadry szkoleniowej, to muszą być szkoleniowcy, którzy na co dzień się zajmują technikami doskonalenia jazdy. No ja raz do roku staram się organizować taki kurs. Mam dobrego instruktora, który gdzieś tam tych ludzi sporo szkoli. Poza tym dużo instruktorów w Polsce jest, którzy gdzieś tam te szkoły jazdy mają różnego typu i myślę, że to jest taka podstawa, którą powinniśmy przestrzegać, żeby każdy miał obowiązek odbycia doskonalenia techniki jazdy przed wejściem w sezon. Michał Słomian, twoje doświadczenia, znowu jako instruktor, ale motorzysta, ale też medyk. Profil człowieka, który jest kandydatem na to, by jeździć motoambulansem, no i jak powinno w twojej ocenie wyglądać to szkolenie pierwotne i powiedzmy podyplomowe motoambulansowego kierowcy? Ja zacznę od tego, że miałem przez całe życie takie motto, że musisz być jak papier toaletowy, bo nawet papier się musi rozwijać, żeby być użytecznym. Do zeszłego roku, gdzie w Anglii usłyszałem taką sentencję, która się teraz stała moim takim mottem życiowym: pod ciśnieniem spadasz do poziomu swojego wytrenowania. I tak naprawdę im więcej będziemy trenować tych procedur ratunkowych, od wentylacji po resuscytację, po przyklejanie elektrod, tak żeby się nie zastanawiać na miejscu zdarzenia, co możemy zrobić, to tym lepszymi będziemy medykami. Natomiast to, co Tomek powiedział, że nie ma możliwości wsiąść na motocykl po niejeżdżeniu przez tyle czasu, nie przypomnieniu sobie o tych nawykach, które powinny być, ale też przećwiczeniu tego, jak się zachować. Jak nam się zakręt inaczej ułożył niż chcieliśmy i co zrobić, jeżeli się zmieniła nawierzchnia, żeby w tym momencie zadziałały odruchy, no bo tymi odruchami się uratujemy. To nie jest czas na to, żeby myśleć i tylko osoba, która chce się szkolić, chce to ćwiczyć, jest dobrym kandydatem na to, żeby być dobrym ratownikiem jeżdżącym na motocyklu. Michał Chmiela? Ja myślę, że mógłbym przytoczyć taką sprawę właśnie z pierwszej konferencji, gdzie w drugi dzień konferencji, którą żeśmy tam organizowali, mieliśmy dla przyjezdnych na motocyklach właśnie szkolenie na torze Łódź z technik doskonalenia jazdy. Myślę, że Tomek, możesz też chyba wypowiedzieć się w tym temacie, brałeś udział. Myślę, że pogoda była całkiem fajna, jeżeli chodzi o tego typu szkolenie, bo było dość zimno, dość mokro i dość wiecznie. Więc wydaje się, że przed rozpoczęciem sezonu takie szkolenia na właśnie torach, gdzie moglibyśmy te techniki pod okiem faktycznie doświadczonych instruktorów sobie przypomnieć, jak najbardziej tak. Czy to robić na pewno raz w roku przed rozpoczęciem sezonu. Ja staram się na pewno wsiadać na swój motocykl i swoim motocyklem trochę pojeździć, aczkolwiek w założeniach u nas w firmie wygląda to w ten sposób, że przed każdym rozpoczętym dyżurem, czy w trakcie już jak rozpoczynamy o godzinie 7,
Oczywiście po informowaniu dyspozytora mamy taki półgodzinny przejazd techniczny, tak zwany, gdzie możemy się jakby w cudzysłowie wjeździć w motocykl, na którym będziemy pracować danego dnia. Co prawda mamy te 2 Hondy Afryki, ale każdy z nas, który na tych motocyklach jeździ służbowo, prywatnie ma zupełnie inne motocykle, jest to zupełnie coś innego, więc mamy jakby zapisane taką możliwość półgodzinnego przejazdu technicznego, gdzie wjeżdżamy się czy w ruch uliczny poranny, czy w sam motocykl. Także tego typu rozwiązania jak najbardziej, myślę, są pozytywne do tego, żeby tak przystępować do dyżuru, a szkolenia jak najbardziej tak. Piotr Bednarek, twoje przemyślenia odnośnie tego, kto jest kandydatem najbardziej optymalnym na kandydata do motoambulansu, jak powinien przebiegać jego w twojej opinii proces szkolenia, no i co zrobić z tym, żeby on był cały czas dobrze update'owany? Więc przede wszystkim to muszą być ludzie, którzy są chętni do pracy, bo tu trzeba sobie powiedzieć jasno, że jest się samemu i trzeba lubić pracę ewentualnie samemu. Trzeba zdawać sobie sprawę, że jest się samemu, więc trzeba mieć też wiedzę, no i trzeba być też dobrym motocyklistą. I ja mam też porównanie z, no już wielokrotnie dzisiaj podkreślałem, z brytyjskiego systemu, chociażby szkoleń kierowców. I mój kurs na pojazdy uprzywilejowane w Anglii nie trwał 8 godzin czy 16, tylko trwał grubo ponad miesiąc i tam nauczyłem się wielu technik, oczywiście prowadzenia ambulansu, ale chociażby jazdy na sygnale, samych założeń, że skupianie się na tym, że się jedzie na sygnale, że jest coś takiego jak Blue Mist czy Blue Light Mist, gdzie po prostu tunelowe widzenie tego, że się jedzie na wyjazd na sygnale, po prostu może przesłonić nam zagrożenia na drodze. To po raz kolejny podkreślam, że będzie trudno, bo wydaje mi się, że obawiam się tego, że dysponenci, którzy będą mieli w swoich jednostkach motocykle, będą bali się kar, jeżeli ten motocykl będzie nieobsadzony, a podejrzewam, że kary będą nakładane, jeżeli nie będzie obsady, więc będą pewnie przyjmowali wszystkich chętnych, żeby nie dostawać kar. I wiemy, jak to wygląda na co dzień niestety z teremami, gdzie bardzo często ważne jest obsadzenie grafiku, a nie ważna jest czasami jakość. Więc chciałbym podkreślić, że motocykl jest na tyle niebezpiecznym narzędziem pracy, że musimy przestać patrzeć na ilość, a musimy patrzeć na jakość. No i to szkolenia, zorientowanie się na to, że to jest niebezpieczna praca, bo dochodzi element prędkości, niezabezpieczenia przez metalowe, tak, bycie w metalowej puszce, brak pasów bezpieczeństwa. No i tyle. Myślę, że tu jest złożony problem, jeżeli chodzi również o takie właśnie podejście do tego, jak wygląda system Państwowego Ratownictwa Medycznego, który powinien czasami być zmieniony, nie tylko jeżeli chodzi o motocykle. No, ale musimy to jest temat iść w jakość, a nie, że jakość to będzie. Także tak, była kiedyś taka audycja w NT Live z Marcinem Wojcieszakiem, z Lukasem Felczerem. Zdradziłem, kto będzie następny. Łukaszewicz. Łukasz, wyobraź sobie taką rolę. Jesteś dysponentem, decydentem w tej kwestii. Jaka według Ciebie ma być najlepsza kandydatura, najlepszy profil człowieka, który ma być kandydatem do motoambulansu? W jakiś sposób, jak Ty oceniasz, powinno być prowadzone szkolenie i ten podyplomowe również kształcenie? Czy myślę, że te 5 lat doświadczenia w ambulansie jest konieczne, bo trzeba jednak przećwiczyć troszeczkę tą manualną sprawność i też psychofizyczną. Bardzo ciekawe rozwiązanie podrzucił Michał z Łodzi i myślę, że trzeba było u nas to też wprowadzić i myślę, że to będzie przedmiotem, że te pół godzinki rano, oczywiście jeżeli nie ma wyjazdu i tak dalej, że jest to czas, żeby to są żadne pieniądze, jeżeli chodzi o paliwo, ale faktycznie wjeżdżenie się w te poranne takie szybka rozgrzewka, myślę, że to naprawdę fajnie poprawi bezpieczeństwo. Tomka, jeżeli chodzi o te szkolenia, które Tomek robi, to już chyba ponad 10 lat, Tomku, prawda? Dobrze tak kojarzę. Tomek, no my jesteśmy od początku Koszalina, jeżeli chodzi o Olsztyn, przećwiczyliśmy tam wiele razy
I te certyfikaty, że tak powiem, które tam zdobywaliśmy, faktycznie otwierały nam oczy, jak mało umiemy. Ja uważam, że człowiek po dobrym szkoleniu wychodzi nauczony czegoś, ale z tyłu głowy ma, jak wiele brakuje i jak wiele razy tak naprawdę fartem uniknął olbrzymiego nieszczęścia, bo na tych szkoleniach piękne jest to, że rozpędzasz motocykl do 120 i tam instruktor wychodzi ci pod koło i ty masz wyćwiczyć odruch puszczenia hamulca i ominięcia go. I to dopiero pokazuje, jakie są te drogi hamowania tak naprawdę, jakich my prędkości używamy. I później człowiek jednak schodzi z tego gazu i z tej mocy. I mówię, pokazywanie tego, jak dużo jeszcze musisz się nauczyć, ale poprawianie tej techniki jazdy właśnie na zamkniętych torach z profesjonalnymi instruktorami. I tutaj, no mówię, Tomek, no tutaj nieocenioną pracę wykonałeś przez te wszystkie lata z Sebą. Na tyle dużo, że u nas tak nieoficjalnie wprowadziliśmy takie właśnie obostrzenie, że ma być certyfikat od Tomka albo podobny, tak? Z wykonania po prostu takiego przynajmniej jednego szkolenia. Oczywiście no przynajmniej 5 lat jazdy, no i chęć, tak? No musi być osoba, która wie, z czym to się wiąże, wie, że jest to troszeczkę bardziej niebezpieczne, tak? No bo nie ma co tutaj ukrywać. No i też, tak jak tutaj też kolega wspomniał wcześniej, że chce pracować sam, tak? I chce się z tym zmierzyć na miejscu sam. W miejscu, w którym pracuję, to ratownicy na motocyklach albo ci koledzy, koleżanki, które jeżdżą w ten Paramedic Single Unit, mają procedurę do rozpoczęcia RKO w pojedynkę. Oni się tego uczą i tego ćwiczą i to działa i to funkcjonuje, oczekując, rozpoczynając ten proces łańcucha przeżycia na poziomie tego advance, jest to wprowadzona procedura do paramedyka, który jest sam na miejscu. Tak więc są te rozwiązania i one funkcjonują całkiem nie najgorzej. Bartosz, jakie ty masz rekomendacje do kwestii doboru osoby, szkolenia i utrzymywania takiej osoby w jak najlepszej gotowości do wykonywania pracy? Kolejny temat, który jest ciężki, bo złożony z wielu czynników. Jak tutaj rozkminiam to wszystko, to po prostu głowa pęka, nie? Ponieważ kierowca motoambulansu to jest, można powiedzieć, nadczłowiek. To jest kierownik zespołu, to jest motocyklista. I teraz tak, można być dobrym kierowcą ambulansu, ale nie będziesz dobrym kierownikiem zespołu. I na odwrót, tak? Tutaj musimy połączyć obie supermoce w jednym człowieku, który będzie ogarniał motocykl, który będzie wiedział, kiedy może i na co sobie pozwolić na drodze i będzie również na właściwym poziomie medykiem. Żeby to stwierdzić, jako medyka możemy ocenić na podstawie certyfikatów, które przedstawi nam z kursów. Co do motocyklizmu, no to tutaj jest bardziej złożony temat. Możemy mieć prawo jazdy, fajnie. Możemy mieć wkładkę na uprzywilejowane, fajnie. Ale teraz jak ten człowiek jeździ? W jaki sposób to ocenisz? Tylko na podstawie tego, co on ci powie. Czy się czuje, czy się nie czuje, tak? Nie ambulansem, jeżeli masz nowego kierowcę na ambulans, możesz go wziąć na jazdę próbną i poza tym nawet jak go wciągniesz na dyżur, to również inny członek zespołu ma go na oku, widzi jak się z nim jeździ, jak on prowadzi, czy jest pewny, czy nie jest pewny, czy dobre decyzje na drodze podejmuje. Tutaj tego nie ocenisz, bo on jedzie sam. I na jakiej podstawie? Znów jedynie możemy dać komuś, powiedzmy, jakiś cień zaufania, że jest człowiekiem rzetelnym, wiarygodnym, opanowanym w rozmowie jako drugi człowiek i może sobie poradzi, tak? No wiemy, że nawet Elki jeździ sam motocyklista. Zanim jedzie pojazdem drugim egzaminator i instruktor. Wynajmujesz, bierzesz na jazdę próbną z salonu motocykl, również jedziesz sam. I dotyczy to samochodu, to jedziesz z przedstawicielem firmy. Na motocyklu jedziesz sam. Więc tutaj jest przykład tego, że jest to bardzo trudne do oceny i możemy duże po prostu tylko zaufanie ofiarować takiemu człowiekowi, że on wie, za co się bierze, że jest odpowiedzialny na tyle, że sam sobie nie zrobi krzywdy ani nikomu. Ale to jest duże, duże zaufanie, które albo będzie stracone, albo zachowane, tak? My
no nie mamy tutaj za dużego pola manewru, żeby kogoś oceniać jako motocyklistę, czy on będzie dobrym motocyklistą na motoambulansie, tak? To jest bardzo trudne, ale tak. I tutaj co do szkoleń, no to oczywiście fajnie, jak są jakieś w regionie, no ale znów, biorąc pod uwagę u nas kontrakt, etat, znów z naszych pieniążków, no to takie tanie nie są te oczywiście szkolenia, tak? Bo to no pojeździć sobie po placu manewrowym to można każdym pojazdem, ale jeżeli chcesz z prawdziwego zdarzenia, też trzeba brać pod uwagę, że przy gwałtownym hamowaniu motocykl możesz położyć. Znów zapewne na taki kurs pojedziesz motoambulansem albo zastępczym, albo głównym, żeby powiedzmy na tym szkoleniu uczestniczyć. Jak go położysz, znów koszty, znów jest położony, straty, nie może uczestniczyć w kolejnych dyżurach ten pojazd. Więc to jest trudny temat, żeby to o wszystko zadbać, żeby miało ręce i nogi i nie było, wiecie, tak aby, nie? Jasne, żeby nie było byle jak. Drogi Bartoszu, powiem Tobie, że tutaj, gdzie się znajduję od kilkunastu lat, prawo jazdy kategorii A1 i A, zdaje się, ten kurs się przechodzi z instruktorem, który siedzi z Tobą na motocyklu. On jest pasażerem. Egzamin zdajesz już finalnie, egzaminator siedzi na kanapie za Tobą, jest Twoim plecakiem. Tak więc są te rozwiązania. Ja się bardzo cieszę, że podchodzisz do tego w taki sposób, ale warto może też obejrzeć się dookoła i je implementować. Nie mówię kopiuj 1 do 1, bo się też tak nie da, ale one działają. Tutaj tak zdajesz prawo jazdy na kategorię A1 i A. To ode mnie. Łukasz i Kamil zostaliście, jeśli chodzi o te wasze przemyślenia odnośnie kursu, profilu kandydata, szkolenia. Jak ty na to patrzysz, Łukasz Szymaniuk? Jeśli chodzi o tutaj strukturę taką medyczną, aspekt medyczny, przepraszam, to tak jak Łukasz Łukaszewicz wspomniał, minimum 5 lat plus jakieś kursy jednoosobowe, RKO i tym podobne, natomiast chcę się rozwinąć tutaj w kwestii jazdy, tak? Nie wyobrażam sobie, słuchajcie, drodzy koledzy goście i słuchacze, że osoba, która ma prowadzić pojazd uprzywilejowany, czy to jest karetka, czy to jest motoambulans, słuchajcie, szkolenie się odbywa na torze, a nie w warunkach realnych na ulicy, tak? Czy to w karetkach na przykład, dajmy na to, instruktor siedzi obok, przerobić jakąś karetkę zwykłą, po prostu też i żeby były też pedały i tak dalej dla instruktora i po prostu szkolić się w warunkach po prostu czysto drogowych, tak samo jak Jacku wspomniałeś, motoambulans, tak? Czy to byłby po prostu motocyklista z tyłu, czy instruktor po prostu siedzący za tobą, ale trening powinien się odbywać przede wszystkim, szkolenie, tak? Nie trening, szkolenie w warunkach realnych. Okej, pierwsze jakieś tam, dajmy na to, lekcje, tak, przygotowawcze w ogóle do jazdy, czy karetką, czy motoambulansem, to powinno się odbywać tak na torze, tak, płyta poślizgowa, hamowanie w zakręcie i tym podobne. Natomiast już wiadomo, z biegiem po prostu nabywania pewnych umiejętności na torze, podczas tego, dajmy na to, szkolenia podstawowego, przechodzimy dalej, powiedzmy, na jazdę już na sygnałach, tak, no to powinny się odbywać w jak najbardziej realnych warunkach z zachowaniem odpowiedniej ostrożności i bezpieczeństwa. Takie jest moje zdanie i tego nigdy się nie kryłem, będę zawsze na każdym forum to po prostu przedstawiał. Tak powinno to działać, bo stąd właśnie wychodzą te wypadki. Tak podobnie jak kolega tutaj z Jeleniej Góry, szkolenie z jazdy przygotowawcze na Blue Light, na pojazdy uprzywilejowane w Wielkiej Brytanii trwało 4 tygodnie. 4 tygodnie i dopiero w ostatnim tygodniu się jeździło na gwizdkach, kolokwialnie mówiąc, po mieście i doskonaliło te umiejętności. Zgadza się. Powiem wam, panowie, że na co dzień, gdzie pracuję w tym miejscu, dzisiaj trochę przerzucam od siebie, żeby może coś dodać z tego norweskiego podwórka. Nie zawsze używamy syren, jadąc w ruchu uprzywilejowanym. Syrena, sygnały dźwiękowe są tylko dodatkiem do naszej techniki jazdy. To my, prowadząc karetkę, pojazd uprzywilejowany, powinniśmy tak prowadzić, żeby tylko dodatkowo używać tego narzędzia.
ale to opowieść na inną historię. Kamil, chciał użyć granatnika. Można. Jak James Bond. Kamil Skubis. Wysuwamy działa. Tak, wypadło dzisiaj na ciebie, że jesteś ostatni, ale za niebawem zaczniemy też od ciebie już w podsumowaniu, ale pojawiły się jeszcze fajne, ciekawe komentarze, które chciałbym przytoczyć i może pojawiły się jeszcze jakieś pytania do was. Kamil, a jakie ty masz doświadczenia, a inaczej, co ty uważasz, powiedzmy, że ty tak zdecydujesz i tak będzie, no bo jesteś nauczycielem też akademickim, więc masz doświadczenie z kształcenia młodzieży, studentów. Jaki jest według ciebie profil najbardziej odpowiedni kandydata do motoambulansu? W jaki sposób powinno się odbywać jego szkolenie? Jak utrzymywać w gotowości najwyższej jego umiejętności po czasie? Może tak powiem trochę, może zacznę trochę od innej perspektywy. Okay. Pierwsza sprawa, którą ja od dłuższego czasu uważam, że niestety szkolenia motocyklistów powinny się odbywać na pojazdach, które są zbliżone do tego, co posiadamy na danej firmie. Niestety nasz system na dzień dzisiejszy ma jedną wielką bolączkę i ona nie zostaje na ten moment rozwiązana, czyli brak centralizacji systemu. To jest coś, co zwraca się uwagę, bo jeżeli dysponent ma 3 motocykle, to nie kupi motocykla do ćwiczenia, który można uszkodzić, zniszczyć, tak? Jeżeli dysponent by posiadał pod sobą 100-120 motocykli, na spokojnie jest w stanie sobie pozwolić na takim finansowaniu, posiadać motocykle, na których ci ratownicy na motocyklach mogą się szkolić, ćwiczyć, jeździć na tory i w tym momencie te koszty są znacznie mniejsze tak z perspektywy całego globalnego systemu, tak? No niestety to jest bolączka 240 dysponentów na całym kraju, jest problematycznym układem, tak? Coś, co na przykład w policji się już od jakiegoś czasu, praktycznie od dłuższego czasu rozwiązało, że jednak te szkolenia się odbywają na tych torach. Jasne. Są wysyłani przez głównego dysponenta i jest to opłacane przez główne punkty, tak? Co do profilu osoby, która jeździ. Kandydata, który by chciał jeździć, kursami, ale też trzeba sobie zwrócić uwagę na ten indywidualizm takiej osoby. Można mieć wszystkie kursy, ale ktoś sobie nie będzie radził w pojedynkę pracy. I to też jest taka rzecz, że taka osoba powinna być szkolona na bieżąco na symulacji, gdzie może sobie wyćwiczyć pewne No, co cię rozśmieszyło, panie Skubis, dajesz. Tak. Która by mogła wyćwiczyć sobie pewne nawyki i ruchy, no i tak samo w przypadku jazdy. No nie ma jednoznacznego profilu, który byśmy mogli sobie wyszkolić i sprawdzić, tak? Bo taką osobę trzeba szkolić, no i coś, co wysłuchałem tak z ciekawością z większości dysponentów, u nas na dzień dzisiejszy dyrektor nie robi blokady, żeby jeździć na motocyklu między wyjazdami. No i super. Czyli na spokojnie motocyklista może sobie wsiąść, iść i rozjeździć się na spokojnie, tak naprawdę bez jakichś tam większych limitów. Dodatkowo jest to, że w momencie, kiedy wyjeżdża na miasto na taki objazd, dyspozytor dzwoni, tak naprawdę gotowość bojowa spada praktycznie do natychmiastowej reakcji. To później pokazuje się na przyspieszenie reagowania, więc to pokazuje też to, że to patrolowanie ciągłe to też nie jest zły pomysł z takiej perspektywy. Po pierwsze dla motocyklisty, który jest cały czas objeżdżony, a z drugiej strony dla pacjentów, których ta reakcja jest znacznie bardziej dynamiczna. Dzięki bardzo. I tu to też sobie, drodzy Państwo, pozwolę dodać, że nasi motocykliści albo te osoby, które wsiadają do samochodu, kiedy pogoda jest nie do jazdy, cały czas są w ruchu. Nawet jeżeli nie ma wyjazdu, oni mają obszar, który sobie patrolują. Nasz dysponent, znaczy nasz dyspozytor informuje ich, gdzie powinni się znaleźć, bo akurat w tym momencie strategicznie nie ma żadnych zespołów blisko siebie i on go prosi, żeby ulokował się w centralnym miejscu. Więc to też się to robi, to jest jego praca, on czuwa, on zjeżdża do stacji na przerwę, mamy 2 przerwy w trakcie 12 godzin po pół godziny, żeby się zjeść, załatwić się, przebrać, nawet wziąć szybki prysznic po NZK i potem wraca do patrolowania. Tak więc są takie możliwości, są takie rozwiązania i myślę, że w wielu miejscach możemy je po prostu wykorzystywać. Tak myślę, ale ja mam jeszcze jedno pytanie odnośnie szkolenia, bo Bartosz powiedział o jednej rzeczy, która niekoniecznie mi się zgadza z tym, co powiedziałeś i poproszę o wsparcie Tomka Rogińskiego.
czy naprawdę instruktor, który jest na torze, nie jest w stanie sprawdzić i ocenić umiejętności jazdy motocyklisty? Przecież może. Czy ja coś źle zrozumiałem, Bartosza? Według mnie może, jeżeli instruktor ma doświadczenie, to on potrafi. To, co mówiłeś, że w Norwegii instruktorzy czy egzaminatorzy jeżdżą z tyłu, to u instruktora, którego my się szkoliliśmy, on też potrafi usiąść z tyłu i po drodze opowiadać, co jest źle robione, jak ma pewne rzeczy zrobić. Także też takie rzeczy się dzieją. No myślę, że jakieś wyłapanie tam jest. Też robiliśmy czasami takie rzeczy, że osoby, które chciały przyjść, jeździć na motocyklu ratunkowym, no to też braliśmy je wtedy na szkolenie i dawaliśmy pod ocenę instruktora, czy ta osoba już się nadaje, czy jeszcze musi troszkę pojeździć. Rozumiem. Bardzo dziękuję za to uzupełnienie swoich przemyśleń. Wojciech Rogalski napisał, w Polsce pojazd uprzejmowany jest określany w ustawie, że musi mieć oczywiście sygnały świetne i dźwiękowe. Tak, drogi Wojciechu, pracowałem kiedyś w PRM-ie, więc wiem, że tak jest nadal. Pozwoliłem sobie wtrącić tutaj tę dygresję. Jest z nami Brahameu z takim fajnym swoim podpisem. Podzielił się widz, słuchacz naszym komentarzem. Z innej strony, dlaczego w dużej mierze motocykle są kupione z budżetu obywatelskiego? Ja wiem, że bezpieczeństwo i tak dalej, rozumiem to trochę bardziej niż kupno motocykla, niż karetki. No trochę to jest bardzo dobre pytanie. Dlaczego po raz kolejny się pomaga, zrzutka.pl, budżet obywatelski? Ja tego też nie rozumiem, drogi widzu i drogi słuchaczu. Myślę, bo inaczej by ich nie było. No, ale dlaczego do tego doprowadzamy? To jest jakby inna rzecz. Tutaj jeszcze pojawiło się fajny, bardzo ciekawy komentarz od pewnej pani, jeżeli dobrze zauważyłem. Mam nadzieję, że znajdę to, co tutaj ta pani napisała odnośnie szkolenia. Odnosząc się do bezpieczeństwa, moim zdaniem każdy ratownik, który dostaje kluczyki do motoambulansu, powinien być przeszkolony co najmniej z podstaw nauki techniki jazdy. Tutaj potrzebne są nakłady finansowe. Niestety większość myśli, że potrafi jeździć. Podczas szkolenia łatwo weryfikujemy umiejętności oraz wiedzę, tym bardziej kolega sam powiedział, że jadąc jego myśli wybiegają na miejsce zdarzenia, dlatego bardzo ważne są prawidłowe nawyki, które trzeba utrwalać poprzez na przykład na prawidłową pozycję. I to napisała pani Patty K. Bardzo serdecznie pani dziękuję. Pierwszy raz widzę panią na antenie NT Live z nami, co jest dla nas bardzo dobre i bardzo ciekawe. Dzisiaj mnóstwo komentarzy od Fundacji Ratownictwo Motocyklowe, wspierali nas, implementowali tę wiedzę historyczną w Katowicach, kiedy powstawało ratownictwo motocyklowe, wspierali tam swoją działalnością i w Sosnowcu, w wielu innych miejscach. Jesteście Państwo bardzo aktywni, bardzo się cieszę, że dzisiaj jesteście z nami. Róbcie dalej swoje, przekazujcie tą wiedzę historyczną i inną w trakcie Waszych działalności. Zachęcam wszystkich ludzi, którzy współtworzą albo chcą współtworzyć i wspierać motoambulans w Polsce, żeby to robili, żeby się Wam po prostu, drodzy Państwo, chciało. Jeżeli są jakieś pytania do naszych gości, spróbujcie je, drodzy Państwo, zadać, a jeżeli nie, to pomału będziemy się zbliżać do końca naszej audycji i chciałbym, panowie, żebyśmy jakoś tak najlepiej jak potrafili podsumowali nasze spotkanie. Ja nadal wierzę, że Departament Ratownictwa w ministerstwie, ktoś stamtąd nas ogląda, może któryś z dysponentów nas ogląda, może oglądają nas ludzie, którzy rzeczywiście są władni temu, żeby motoambulans w Polsce w 2026, 7, 8, 9, 30 roku wyglądał tak, jakbyście sobie życzyli. To jakbyście chcieli dzisiaj podsumować to spotkanie, tę rozmowę. I może zaczniemy trochę nie po kolei, może zaczniemy od Kamila i pójdziemy sobie w drugą stronę i skończymy na Michale Słomianie. Może by tak się umówić, panowie? Możemy. No to dobrze, to jakie jest podsumowanie, Kamil, audycji, rozmowy, twoich przemyśleń? Co ty byś chciał przekazać tym tam mądrym, zarządzającym nami ludziom? Może tak w dużym wybiegu myślowym. Słuchaj, trzeba rozmawiać z pracującymi ratownikami na co dzień, jakie mają zapotrzebowania i tak naprawdę porozumieć się z nimi, co w danej strefie jest nam potrzebne. I to jest coś, co chyba najbardziej pomoże całemu systemowi ratownictwa medycznego, bo jak będziemy decydować
bez osób, które pracują na co dzień w tym systemie, to nic dobrego z tego nie wyjdzie. Więc rozmowa, tak naprawdę tworzenie grup roboczych, które pracują na co dzień w tym systemie ratowniczym na motocyklach. I tu zachęcam Ciebie, Kamil, i wszystkich Was, weźcie na tapet te sprawy z Krajową Izbą. Napiszcie, spłoćcie jakiś tekst, Wasze rekomendacje, jakbyście to widzieli. Oczywiście oni potrzebują czasu, żeby wiele rzeczy przełożyć na życie realne, ale bardzo Was namawiam do tego, żebyście się zaangażowali. Łukasz, nasz drogi, od tego BMW garażowego i z tymi rejestracjami niemieckimi tam na tej twojej ścianie. Jakie twoje podsumowanie? Jest jeszcze angielska, Jacku. Proszę? Jest jeszcze angielska ze starego motocykla. Dziękuję bardzo. To jakie twoje podsumowanie i rekomendacje dla tych, którzy mają decydować o tym, jak to ratownictwo, motoambulans ma wyglądać w medycynie przyszpitalnej? Ja mam gorący apel przede wszystkim do osób rządzących, odpowiedzialnych za ratownictwo medyczne, o państwowe ratownictwo medyczne. Mniej procedur, więcej działania, więcej dialogu przede wszystkim takiego międzyspołecznego pomiędzy ratownikami, jak to ma funkcjonować, bo tak jak już było w dyskusji powiedziane, to my tworzymy to ratownictwo, oznaczamy drogę, którą chcemy podążać, rozwijać się, rozwijać to ratownictwo, aby tutaj nasi pacjenci przede wszystkim mieli jak największe benefity z tego i poprawa przede wszystkim statystyk, tak? Jeśli chodzi tutaj o przeżywalność, bo wiadomo, czym więcej będziemy implementować, tym będziemy rodzić większe sukcesy, tak? Mniej procedur, więcej dialogu, usprawnimy to ratownictwo. Trening, czy to zjazdy, stroje. Musimy rozmawiać przede wszystkim. Dzięki bardzo. Bartosz Wiśniewski, Bydgoszcz. Jakie twoje rekomendacje, przemyślenia na podsumowanie audycji o motoambulansie w medycynie przedszpitalnej? I to jest też trudny temat. Można powiedzieć, również wypowiedzieli moim głosem, bym powiedział, ponieważ wystarczy słuchać ludzi. Zacznijmy korzystać z możliwości kontaktów z dołem, czyli powiedzmy z dyrektorami stacji pogotowia, korzystać z Krajowej Izby Ratowników Medycznych, która ma znów łączność niżej z pojedynczym człowiekiem. Można przecież od nas uzyskiwać informacje oddolne, które będą wyżej przekazywane do dyrektorów, do powiedzmy tutaj naszych przedstawicieli izb, które będą szły dalej. Tylko najpierw trzeba być otwartym na te głosy, zadawać pytania i oczekiwać wtedy na nie odpowiedzi. My jesteśmy gotowi, żeby podpowiadać, tylko trzeba nas słuchać i wtedy będzie w porządku. Kolejna kwestia, jeszcze jedna mała, żeby właśnie tutaj unikać za dużo biurokracji. Wiemy, że na chwilę obecną państwo stoi biurokracją, jest to dużo kwitów, papierków, przetargów, rozkminiania co wolno, co nie wolno, zasady zarządzania funduszami czy przetargami, musi być oczywiście najniższa kwota przetargu i tak dalej, więc tutaj jest dużo niuansów, które blokują niestety rozwijanie się w dobrym kierunku, nie? Tak więc słuchać od dołu, jak w cudzysłowie dołu, i oczywiście mniej procedur, które nas blokują, żeby było dobrze. Dziękuję. Fajnie. Łukaszewicz. A ty jeszcze Mogę chcesz... Mogę tylko? Dostałem tutaj wiadomość od kolegów ze Słowenii, oglądają nas także. Słowenia. Nice to see you. Czyli po angielsku. Myślałem, że machniesz coś po słowacku, słoweńsku. Pozdrawiamy, Luka. Okej, no to mamy to. Łukaszewicz. Łukasz, to jakie twoje podsumowanie tego dzisiejszego naszego spotkania, bo wydaje mi się, że nawet ciekawe. A co ty byś chciał taką klamrą wspiąć albo co puścić dalej w świat? Popieram, że jest to spotkanie bardzo ciekawe i bardzo pouczające, bo tylko nadal ja uważam, że podejście powinno być bardziej nieodgórne Warszawy od ministerstwa, tylko podejście regionalne i indywidualne. Mi jest też, tak jak mówiliście, łatwo mówić, bo u mnie dyrekcja wspiera ten projekt. Super, pozdrawiamy. Ja mam
u nas coś, co nie jest po prostu zabronione prawem, jest wszystko do przedyskutowania. I tak jak tutaj no, pojawiają się te pomysły, na przykład Michała, żeby się tam pół godzinki rozgrzać, czy na przykład na pierwsze szkolenie, co prawda tylko na pierwsze, ale zawsze to było coś, mieliśmy finansowane u Tomka, jak jeździliśmy na te szkolenia tam do Koszalina, to pierwsze było, że tak powiem, że można było to sobie tam przećwiczyć. Także ja tutaj nie widzę złej woli. Jeżeli otworzy się to, tak, to sami zobaczymy, dokąd dojdziemy, bo też ja bym się nie upierał, że my już musimy wypracować wszystkie możliwe tutaj procedury, niuanse, papierologii i tak dalej, bo zobaczcie, jak po jednej rozmowie naprawdę ile się otwiera furtek, tych naszych wiele regionów, które żyło swoim życiem, wymienia doświadczenia i być może zaimplementuje je, tak? Jeżeli ograniczymy w jakichś możliwościach, to po prostu będzie nam ciężko ruszyć z miejsca, tak jak na przykład ograniczyliśmy już ustawą inne pojazdy niestety. No tak, i tego bardzo również żałuję, mimo że w 100% popieram motocykle. Dziękuję. No dobrze, to jak już jesteśmy tutaj obok Ciebie, siedzi jegomość Tomaszu, to jakie Twoje przesłanie? Tam obojętnie, czy do góry, czy regionalnie i co Ty jako osoba, która już wiele lat w tym temacie siedzi, ma do powiedzenia na zakończenie dzisiejszej audycji? Obserwując dzisiejsze spotkanie i całościowo przez te lata, kiedy miałem styczność z różnymi ludźmi, nawet tutaj podczas tej rozmowy jakby jest ciężko wypracować jeden wspólny nurt taki, którym byśmy podążali i myślę, że jest to nie do wypracowania, no bo różne rejony, różne podejście ludzi, także będzie to trudne do wypracowania i troszkę luzu musimy sobie dać i te standardy muszą być w miarę płynne, natomiast żeby to wypracować, to proponuję, żeby właśnie przez naszą Krajową Izbę albo w jakiś inny sposób stworzyć taką grupę roboczą, która by mogła tutaj swoje pomysły dawać i chyba tak to by nam jakoś coś z tego wyszło, bo jeżeli nie zrobimy tego, no to znowu każdy swoją działkę będzie przedstawiał jako najlepszą i taką, w której by chciał działać i nie osiągniemy jakiegoś konsensusu, tak? Także tutaj ta grupa robocza by się na pewno przydała w przypadku działań przy jakichś rozporządzeniach do ustawy. Dzięki Tomasz, to bardzo dobre podsumowanie. Idźmy alfabetycznie trochę, pana Słomiana sobie na koniec zostawimy, bo on to prawie kierownik zamieszania. Ale Michał, Łódzki Ośrodek, jakie Twoje podsumowanie? Dla mnie spotkanie super. Wymieniamy naprawdę grom doświadczenia i ogrom tego wszystkiego i informacji. Nie zapominajmy tylko o jednym. To my tworzymy ten system i to my na tych motocyklach jeździmy. Zarządzający niech się skłonią do tego, żeby wprowadzili to oficjalnie, prawnie w życie. Natomiast komunikacja z nami jest podstawą do tego, żeby ta jednostka motocyklowa, bo o której dzisiaj cały wieczór dyskutujemy, żeby normalnie funkcjonowała na normalnych zasadach. Żeby nie było jakiejś tam farsy w tym, jak to było do tej pory, że każdy wuj nas stoi. Musimy to ujednolicić prawnie, ustawić to w tej naszej ustawie i doprowadzić do tego, że to od nas będą wychodziły pewne informacje do ministerstwa, bo to z nami muszą rozmawiać. My tworzymy ten system i dzięki nam ten system będzie dalej funkcjonował. Dzięki Michał. Piotrze, tam już siedzisz, zamarzłeś już, nie wiem, czy tam już policzyłeś wszystkie śrubki i nakrętki i zmierzyłeś powierzchnię kwadratową twojej karetki. Jesteś tam jeszcze? Jeszcze jestem, choć cały czas myślę o tym, że mam 200 km do domu jeszcze, bo muszę dojechać do Jeleniej Góry. Dasz radę, dasz radę. No, pewnie, że tak. Nie pierwszy raz w życiu mam tyle do przejechania. Przede wszystkim, żeby rządzący słuchali praktyków, bo z tego co wiem, jeżeli się nie mylę, to tylko raz nas zapytano o to, by przez dysponentów, żeby dać informację zwrotną, jak wygląda dotychczasowa praca motocykli ratunkowych w jednostkach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, więc na razie, no nie wiem, chyba że moi koledzy mają jakieś inne informacje, ale na razie tylko raz ktokolwiek zapytał o to, co mieliśmy na wyposażeniu, jak to wyglądało, jak rozwiązaliśmy sprawy organizacyjne i w sumie
na ten moment nic więcej. Więc coś tam się tworzy, a jest cisza i mam wrażenie, że za chwilkę znowu się okaże, że zostaliśmy pominięci, a ktoś wymyślił coś, co się zupełnie nie sprawdzi i nie przystoi do tego, co byśmy chcieli, żeby działało. Jasne. Zanim oddam głos Michałowi Słomianowi, który mam nadzieję tak ogarnie nas tym swoim mądrym słowem na zakończenie, to ja mam swoje podsumowanie, z którym chciałbym się zwrócić do Państwa, ale też zapowiedzieć kolejną audycję, bo tak żeśmy sobie zwyczaj ustalili, że audycja, która jest bieżąca, zapowiada już kolejną. Drodzy Państwo, ja bym życzył sobie i Wam wszystkim, którzy robicie jakieś bardzo ciekawe rzeczy, żebyście zawsze mieli dookoła siebie ludzi, którzy Was wspierają i którzy Wam pomagają i żebyście nie spotykali ludzi, którzy Wam przeszkadzają. Bardzo bym chciał, żebyście zawsze mieli sprzyjające wiatry ku temu, żebyście robili dobre i wielkie rzeczy dla medycyny przedszpitalnej w Polsce. Tematów i wątków do rozmów w Entelife myślę, że się chyba nigdy nie skończy. Bardziej seria się zakończy i pomysł się wyczerpie, ale zanim się to stanie, to chciałbym Państwa zaprosić do kolejnej audycji w Entelife i porozmawiamy o tym, otwieramy cykl rozmów o edukacji w medycynie przedszpitalnej i pierwszym tematem, jaki wzięliśmy sobie na tak zwany tapet, będzie ultrasonografia. Państwa i moim gościem będzie pani doktor habilitowana nauk medycznych Dorota Sobczyk, z którą porozmawiamy o tym, jak ta ultrasonografia powinna być implementowana, jak się powinniśmy jej uczyć, co robić, czego nie robić, jakie standardy nam przyświecają ku temu, żebyśmy mogli rozumieć i wiedzieć, jak posługiwać się tym fantastycznym narzędziem. Nurdistriget, 9 maja 2025 roku o godzinie 19. Zachęcam Państwa do rozmowy z panią doktor, będzie mi bardzo, bardzo miło. No dobrze, to teraz podsumowanie tutaj naszego druha zastępowego Michała Słomiana, któremu bardzo serdecznie dziękuję za to, że przyjął zaproszenie do tego, żeby tak to skoordynować to nasze dzisiejsze spotkanie i kilka tygodni naszej pracy. No to panie Słomian, podsumowuj pan. No, zsunie się na usta to, że po ponad 20 latach jesteśmy już prawie przed podpisaniem ustawy i nie pozwólmy, żeby czekać kolejne 20 lat na to, żeby się cokolwiek zmieniło znowu. No i zacząłem od komunikacji. Jeżeli my będziemy na każdym kroku pokazywać, że ten motoambulans jest potrzebny jako po pierwsze jednostka ta jednoosobowa, ale też pokażemy, że jesteśmy dobrym wsparciem dla zespołów ratownictwa medycznego, być może poprzez rozszerzanie naszych uprawnień będziemy taką namiastką systemu randewu, to być może ktoś posłucha nas i ten motocykl zamieni też na inny środek, którym się będziemy przemieszczać przez cały rok, bo jeżeli jesteśmy potrzebni w lato, to w zimę też jesteśmy potrzebni, tylko że musimy jakoś dotrzeć do tych, którzy nas potrzebują i myślę, że te oddolne znaki, informacje, które będziemy przekazywać, co robimy, jak robimy, będziemy wymieniać nasze doświadczenie, po pierwsze między poszczególnymi jednostkami, ale też poszczególnymi osobami, no pozwoli na to, żeby zrobić coś dobrego, nie w ciągu 20 lat, ale może w ciągu roku, 2. Tak więc rozmawiajmy i jeszcze raz rozmawiajmy. Lotnictwo jest tak dobre dlatego, że wszystko jest opisane, dlatego że są informacje, co się nie udało i dlaczego. I być może jeżeli my będziemy w ten sposób wymieniać nasze doświadczenia, to zrobimy taki duży krok naprzód w tej medycynie przedszpitalnej. Kurczę, ale żeś powiedział. Michał Słomian. Miałem dużo czasu, żeby pomyśleć, wiesz? Ja już to wiedziałem, że zasypiałeś, tak siedział właśnie. Ale myślałem ciężko nad tym wszystkim. To dobrze. Słuchajcie, my mieliśmy jeszcze plan, żeby zarekomendować literaturę branżową. Nie wiem, czy ktoś coś przygotował na dzisiaj w ogóle, czy nie. O, czekajcie, jest jeden. Nie wiem, czy widać, ale to jest książka pod tytułem Ultrasonografia w stanach nagłych. Poczekajcie chwilkę, chłopaki, robimy zdjęcie. To proste. Więc mamy to. bardzo fajnie, że pani doktor... Jeszcze jedno ujęcie.
Postaramy się dotrzeć do tych lektur. Tomka poproszę o kilka słów w kooperacji z Jagodą, żebyś napisał rekomendację tej książki. Piotrka również. Ja znalazłem również książkę, której autorzy pochodzą z krakowskiego ośrodka, która jest bardzo, bardzo ciekawa i bardzo interesująca, jeśli chodzi o techniki jazdy, o wiele aspektów związanych z motocyklizmem. Informacja na ten temat pojawi się u nas niebawem na stronie internetowej, czy na naszym Facebooku, tak żebyśmy już dzisiaj Państwu czasu nie zajmowali, bo to była najdłuższa audycja Ente-Live w historii 5-letniej naszej działalności. 4 godziny. Bijemy rekord, lecimy na rekord. Tak, dwie fajne lektury, takie do czytania pomiędzy wyjazdami. Nie wniosą może one, nie wiem, czy kojarzycie człowieka. Czekaj, no to ja muszę zrobić jeszcze jedno zdjęcie. No dobra, czekaj, pokaż. Janek był z nami. No właśnie, widziałem wcześniej, że był. Można się z nim nie zgadzać, można się zgadzać. Natomiast bardzo ciekawa osobowość i bardzo fajnie napisane książki i dla medyka, i dla niemedyka do poczytania sobie między wyjazdami. Serdecznie polecam. Panowie, mam nadzieję, że jakimś niewielkim sposobem udało nam się dołożyć do tego waszego motocyklowego świata medycznego jakąś małą, niewielką część, która w przyszłości zaowocuje. Jeżeli będziecie tylko chcieli i będziecie widzieć potrzebę przekazania czegoś jeszcze w przyszłości z waszej branży, pamiętajcie, że zespół Nuri Striget i Ente-Live jest dla waszej dyspozycji i będzie nam bardzo miło, jeżeli jeszcze raz kiedykolwiek spotkamy się w takim gronie. Tak myślę, że to byłoby fajnie i czujcie się już zawsze zaproszeni i pamiętajcie, że jak się spotkamy gdzieś w Polsce, to tutaj się trzeba będzie podpisać na tym banerze, a ja jeszcze was proszę o to, żebyście na naszym Facebooku, tam gdzie są opinie, napisali kilka słów, czy to, co robimy, jest ok, czy nie jest ok, a jak nie jest ok, to napiszcie koniecznie dlaczego, bo potrzebujemy od was feedback. To chyba tyle, drodzy Państwo. Chciałbym pozdrowić Marka Maślankę, który miał być z nami, ale niestety nie dał rady. No właśnie, ja się nie chciałem wychylać, ale jeżeli dobrze o tym sam powiedziałeś. Słuchajcie, rozmawiałem dzisiaj z Markiem, zadzwonił, bo odzywałem się też do niego. Nie wiedział, czy się uda. Wracał z bardzo zajętego czasu, pędził do domu, do rodziny. Nie chcieliśmy spoilerować, Marek nie dotarł, ale na pewno się ucieszył, że dzisiaj tak długo żeśmy dyskutowali o temacie, którym on się zajmował wiele, wiele lat temu w Krakowie. Myślę, że kto zna Marka, jego przeszłość i jego dokonania, to nie tylko HEMS, to nie tylko LPR, to nie tylko Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Ratunkowego, ale właśnie motoambulans również. Chyba się ze mną zgodzicie. Tak, zgadzamy się. Tak, zgadzamy się. Potwierdzamy. No dobrze, słuchajcie panowie, nie będę was wyrzucał w całości. Na moment schowam was tylko do poczekalni. Poproszę was, żebyście zostali, żebyśmy sobie jeszcze zrobili zdjęcie, tak więc nie uciekajcie. Bardzo was proszę, drodzy Państwa i naszymi gośćmi dzisiaj byli koledzy ratownicy medyczni pracujący w motoambulansach w różnych miejscach, w różnych przestrzeniach. Michał Słomian, Katowice, Michał Chmiela, Łódź, Kamil Skubis, Sosnowiec, Piotr Bednarek, Jelenia Góra, Tomasz Rogiński, Gdańsk, Łukasz Szymaniuk, Białystok, Bydgoszcz, Bartosz Wiśniewski i Olsztyn, Łukasz Łukasiewicz, a ja nazywam się Jacek Borowiak i to był 109 odcinek Ente-Live, najdłuższa audycja ever, 4 godziny 25 minut. Dziękuję za takie długie wytrzymanie z nami. Wszystkich widzów i słuchaczy zapraszam 9 maja do kolejnej audycji Ente-Live, która będzie prawić o edukacji w medycynie przedszpitalnej. Pozdrawiamy najserdeczniej. Trzymajcie się. Dzięki. Trzymajcie się, miłego wieczoru. Na razie.